Szanowni Państwo, widzę, że jeszcze zajmują Państwo miejsca. Damy na to jeszcze minutę. Ale pozwolą Państwo, że będę powoli komentował sytuację i wprowadzał nas w nastrój debaty. Szanowni Państwo, jesteśmy w gościnnych progach Dolnośląskiego Centrum Filmowego i właśnie zaczynamy pierwszą odsłonę Dolnośląskiego Kongresu Kultury. Bardzo się cieszę, że tak licznie Państwo przybyli również na pierwszy punkt programu, czyli debatę, która za chwilę się rozpocznie. Chciałbym poprosić do mnie gospodyni tego miejsca, Magdalenę Klich, i chcielibyśmy wygłosić taką oficjalną formułkę. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w jednym z 6 kin studyjnych Dolnośląskiego Centrum Filmowego, w kinie DCF. Jako osoba od wielu lat związana z kulturą i instytucjonalną, publiczną i współpracująca z NGO-sami i też współpracująca z sektorem prywatnym, jestem bardzo ciekawa dzisiejszych i jutrzejszych obrad, paneli dyskusyjnych, dyskusji stolikowych. Życzę Państwu owocnych 2 dni podczas Dolnośląskiego Kongresu Kultury, który, Marku, już oficjalnie uważamy za otwarty. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, województwo dolnośląskie właśnie obchodzi swoje 25-lecie i w ramach tego święta zorganizowaliśmy to spotkanie dwudniowe. Organizuje je Ośrodek Kultury i Sztuki i komórka, która od niedawna w Ośrodku Kultury i Sztuki funkcjonuje, czyli Dolnośląskie Laboratorium Kultury, w którym ja mam przyjemność pracować wraz z Izabelą Duchnowską i współpracownikami. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest gospodarzem tego miejsca, a za chwilę rozpoczniemy debatę. Pozwolą Państwo, że zaproszę na scenę gości dzisiejszej debaty, pana Bogdana Zdrojewskiego, senatora Rzeczpospolitej Polskiej, panią Beatę Moskal-Słaniewską, prezydent miasta Świdnicy, pana Piotra Romana, prezydenta miasta Bolesławiec, pana Roberta Raczyńskiego, prezydenta miasta Lubin i pana Krzysztofa Maja, członka zarządu województwa dolnośląskiego. Bardzo proszę zajmować miejsca, a o poprowadzenie tej debaty proszę panią redaktor Magdę Piekarską. Pomożemy jeszcze włączyć mikrofony, a tymczasem ten mikrofon oddaję pani redaktor. Szanowni Państwo, wprawdzie tu reflektor mnie trochę oślepia, nie widzę wszystkich dokładnie bardzo. Jeśli można by było odrobineczkę z tego zejść, to bylibyśmy wdzięczni. Łatwiej by się nam też z Wami rozmawiało, bo myślę, że nadejdzie taki moment podczas debaty, kiedy włączymy Was do niej i oddamy mikrofon także na salę. Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć, że kiedy ta debata była planowana, nie był znany jeszcze termin wyborów. I ona miała troszeczkę inaczej wyglądać. To znaczy mieliśmy nadzieję, że będziemy gościć w dużo większym gronie prezydentów miast dolnośląskich. I wydaje się, że właśnie ten zbliżający się termin wyborów sprawił, że część z nich z pewną ostrożnością podeszła do pomysłu organizacji takiego spotkania. Część na szczęście odważnie w to weszła. Mieliśmy mieć 3, na razie mamy 2 prezydentów. Mam nadzieję, że
dołączy do nas prezydent Lubina. Mamy też w naszym gronie 2 kandydatów na posłów. Ja tylko tak dla porządku chciałam zaznaczyć, że i poprosić panów, żeby unikali elementów prowadzenia kampanii wyborczej w ramach tej debaty, bo jeżeli tak się stanie, to ja będę musiała ostro zareagować, a mam nadzieję, że będziemy rozmawiać w duchu takiej przyjaznej, otwartej rozmowy, ale skoro jesteśmy przy tej polityce, to pomyślałam sobie, że jednym z takich wyzwań stojących przed przyszłością kultury na Dolnym Śląsku, czy kultury w ogóle, jest takie wyzwanie związane z tym, co obserwujemy w wielu miastach, czyli z upolitycznianiem tej kultury. I ja chciałabym zapytać was, uczestników debaty, jak myślicie o takim wyzwaniu, które polega na tym, że być może te istniejące gdzieś mechanizmy, które mają chronić kulturę przed upolitycznieniem, są niewystarczające, jak pokazują przykłady z wielu polskich miast. Czy to jest w kręgu wyzwań, z którymi będziecie się mierzyć w wizji przyszłości? Zaczyna pani zawsze. To jest bardzo trudny temat, dlatego że kultura, ta, którą kierujemy do mieszkańców nie tylko miast, my akurat tu reprezentujemy miasta i to spore, i to takie, które do kultury jako takiej, bardzo szeroko pojętej, przywiązują ogromną wagę, ale kultura w ogóle powinna trafiać naprawdę absolutnie wszędzie. I taka kultura nie będzie funkcjonowała bez wsparcia pieniędzy publicznymi. No i tu się zawsze pojawia problem tego dawcy i biorcy, czyli ten, który daje, to zaczyna mieć różnego rodzaju, nie zawsze mądre też powiem przemyślenia, nie zawsze dobre przemyślenia. Zaczynają się próby takiego nacisku na tych, którzy są później odbiorcami tych pieniędzy publicznych, ale generalnie oni przecież tę kulturę tworzą, oni ją oferują różnym grupom odbiorców. No i problemem jest, jak to rozwiązać. Na pewno bez pieniędzy publicznych żaden ośrodek kultury, żaden młodzieżowy dom kultury, żaden teatr o ambitnym repertuarze, żadna filharmonia, żadna opera funkcjonować nie będzie. Jesteśmy świadkami także tu na Dolnym Śląsku takich zdarzeń, gdzie polityka chyba trochę za daleko weszła w te relacje. Instytucja kultury, a organ prowadzący, organ założycielski i ten dostarczyciel publicznych środków. Szczerze mówiąc, nie mam pomysłu, jak to rozwiązać. Jesteśmy takim krajem, gdzie to uzależnienie od pieniądza publicznego na pewno będzie trwać długie lata, o ile nie zawsze, ponieważ są takie jednostki, które absolutnie na rynku komercyjnym sobie nie poradzą. Natomiast ja słyszę czasem takie teksty, może to jest jakieś rozwiązanie, jeśli chcesz uprawiać kulturę alternatywną, jeżeli chcesz w swoich treściach pójść w taki przekaz kontrowersyjny, no to zawsze możesz to zrobić właśnie zawiązując fundację, stowarzyszenie, powołując teatr. Też przecież znamy prywatne instytucje kultury w Polsce. Niektóre funkcjonują z wielkim powodzeniem, ale takiej systemowego pomysłu nie mam. Natomiast jedno chcę podkreślić mocno, jako że siedzi z nami tych 2 kandydatów, którym jak najlepiej życzę. Obu bardzo cenię. Uwaga, uwaga. Ale to, że ich lubię, to mogę powiedzieć, prawda? No głośno mówię, że ich lubię i ich cenię. I dla jednego i dla drugiego kultura jest bardzo ważna. Więc to jest taki mój apel, który jako samorządowcy bardzo szeroko eksponujemy i mówimy o tym w różnych gremiach. Nam są potrzebne pieniądze, samorządom, ponieważ większość tych jednostek kultury docierających do tych mniejszych środowisk, do tych, dla których dostęp do kultury jest trudniejszy,
Potrzebujemy na takie działania pieniądze. Potrzebujemy te pieniądze, które do nas docierają w wydatkach, w dochodach bieżących. Ja wiem, że to trochę skomplikowanie brzmi, ale ja to spróbuję jak najprościej. Mamy dochody bieżące i wydatki bieżące. Mówiąc wprost, dochody bieżące to są w większości podatki, jakie do nas docierają, a wydatki bieżące to jest to, co musimy wydać, żeby utrzymać nasze samorządy. Zaczynając od dróg, dziur w drogach, koszonej trawy, żłobków, przedszkoli i tak dalej. I tam są też instytucje kultury. Jeżeli nam zaczyna brakować tych dochodów, a ich brakuje, bo zmienił się system podatkowy w Polsce i tych pieniędzy po prostu do nas trafia ciągle dużo mniej niż wcześniej, to zaczynamy być zmuszani do oszczędzania na rzeczach, na których w życiu nie chcielibyśmy oszczędzać. I tam jest też niestety kultura. I to jest mój apel do wszystkich, którzy się w parlamencie znajdą. Pamiętajcie, że samorządy nie istnieją dla burmistrzów, prezydentów czy wójtów, tylko istnieją dla ludzi i zaspokajają ich potrzeby także w zakresie bardzo szeroko rozumianej, dostępnej kultury. Pani prezydent, dziękuję bardzo. Do pieniędzy w kulturze na pewno jeszcze przejdziemy podczas tej dyskusji, ale chciałabym wrócić do tego głównego wątku, czyli do tego, jak w przyszłości chronić instytucje kultury czy kulturę upolitycznieniem, bo wydaje mi się, że rzeczywistość nam pokazuje, że te mechanizmy istniejące już są niewystarczające. Zmienić rząd, a miało być niepolitycznie, ale będzie niepolitycznie. Ja jestem absolwentem kulturoznawstwa, wieloletnim pracownikiem Instytutu Kulturoznawstwa we Wrocławiu, więc będąc uczniem profesora Stanisława Pietraszki, wiem, że nie ma czegoś takiego jak polityka kulturalna, że należy unikać tego typu aktywności, także sformułowań, zarówno na poziomie teoretycznym, jak i na poziomie praktycznym. Natomiast oczywiście czym innym jest polityka kulturalna uprawiana jako właśnie polityka i czym innym działalność, za które państwo, krótko mówiąc, odpowiada wraz z całą administracją publiczną, czyli także tą samorządową. Trzeba pamiętać, że mamy 3 zadania, które trzeba wykonywać i one mają różną odpowiedzialność. Po pierwsze, kształcenie artystów. Ta odpowiedzialność spada prawie w 100% na państwo, na instytucje państwowe, przede wszystkim Ministerstwo Kultury. Drugie zadanie to jest edukacja publiczności, czyli edukacja kulturalna, nie artystyczna, tylko kulturalna. I ona w większości spada na samorząd terytorialny. I w tym względzie samorząd terytorialny musi mieć autonomię, a kształcenie, edukacja ta kulturalna to oczywiście określone przedmioty, nie tylko w szkole podstawowej czy w szkole średniej, ale także inne aktywności, które spadają na NGOsy, które niestety ze smutkiem przyznam są traktowane w ostatnich latach nieadekwatnie do ich możliwości, do ich potencjału. Jest trzeci element, to jest budowa infrastruktury materialnej, w której artyści z publicznością, czyli ta pierwsza i druga grupa, będą się spotykać. No i w tej materii odpowiedzialność jest bardzo podzielona. I teraz o pieniądzach. Otóż generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że samorządy terytorialne odpowiadają w tej chwili za 55 do 60% całości przedsięwzięć związanych z kulturą. Państwo odpowiadało za około 20-23%, teraz odpowiada za 27-28%, czyli rozepchało się nieco. Czy z korzyścią, czy nie, będę unikać tego typu oceny, patrząc na panią redaktor, na też apel. Ale generalnie rzecz biorąc najważniejszy jest z punktu widzenia kondycji kultury ten trzeci element, czyli wszystkie rozproszone środki, które trafiają do obszaru kultury, które są środkami publicznymi lub prywatnymi i niestety te ostatnie się skurczyły, w tym skurczyły się bardzo poważnie środki pochodzące z zewnątrz, czyli środki europejskie. Polska jako jedyne państwo realizowało przez wiele, wiele lat tak zwane wielkie projekty kulturalne, materialne, te, które są powyżej 50 milionów euro. Byliśmy jedynym państwem. We Wrocławiu mamy taki jeden dowód w sprawie, jest to Narodowe Forum Muzyki, zbudowane właśnie z środków europejskich, no ale w Polsce mieliśmy kilkanaście takich projektów
Klub, to była i Opera Podlaska, to były takie przedsięwzięcia także jak Teatr Szekspirowski, Sala Filharmoniczna NOSPR w Katowicach, także Centrum Nauki Kopernik, które było traktowane jako inwestycja w kulturę, podkreślam w kulturę, a nie w naukę, w edukację i w kulturę. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której dziś, odpowiadając na to pytanie, musimy odpowiedzieć, że w tych 3 elementach sytuacja wygląda bardzo różnie. W edukacji kulturalnej my nie zrobiliśmy ani postępu, ani nie mamy specjalnie regresu, z wyjątkiem NGO-sów. Jeżeli chodzi o sferę kształcenia artystycznego, mamy pewną stagnację w porównaniu do tego, co było jeszcze 8, 10, 15 lat temu. Natomiast w sferze materialnej, czyli inwestycje w dziedzictwo na przykład, mamy zakłócone proporcje, czyli mało przekazujemy środków na przyszłość, mało inwestujemy, bardzo dużo środków przeznaczamy na to, aby utrwalić przeszłość. Uważam, że w tej materii mamy tą politykę, którą bym nie akceptował. Uważam, że potrzebna jest tu równowaga. I na koniec, czy są pomysły na to, aby mniej partyjności, mniej polityki było oczywiście w tej niestety nazywanej polityki kulturalnej? Oczywiście tak. Po pierwsze polityka grantowa, w której udział polityków powinien być delikatnie mówiąc umiarkowany albo wyeliminowany. Druga rzecz bardzo istotna, samorządy muszą mieć autonomię w prowadzeniu swoich instytucji. Trzeci element. Jestem ortodoksyjnym przeciwnikiem tak zwanych współprowadzeń. One powinny być wyjątkiem i takie było założenie. Im więcej gospodarzy danej instytucji, tym większa szansa na kryzys tej instytucji. Patrz Opera Wrocławska czy Teatr Polski we Wrocławiu. I ostatnia rzecz. Politycy, którzy zajmują się kulturą, a jest ich sporo, powinni mieć pojęcie o tym, czym się zajmują. Dlatego, że mamy 2 najważniejsze barometry kapitału społecznego i kondycji społecznej. To jest kultura i oświata. I w tych 2 barometrach mieści się najlepszy sposób dokonywania oceny, w jakiej sytuacji się dziś znajdujemy. I nie będzie ona niestety najlepsza. Ja zgadzam się z bardzo wieloma rzeczami, które powiedział pan minister Bogdan Zdrojewski. Dopełnię jeszcze jeden element, który być może przez pośpiech wypowiedzi pan minister zapomniał, ale edukacja kulturalna jest szalenie też ważna i prowadzona, czy też może nie przez wszystkie, ale przez wiele instytucji kultury, które w sposób coraz bardziej otwarty się do tego przystosowują. Ja jedną rzecz chciałem zauważyć. Energia mieszkańców zrzeszanych w NGO-sach, artystów luźnych, to jest, ja uważam, potencjał i pewnego rodzaju wyzwanie, bo tym się nie da politycznie sterować. Instytucje kultury, wokół których są spory, najczęściej wokół obsady dyrektora, no to jest jakaś tam zawsze polityka i ona co jakiś czas wyskakuje, jest nagłaśniana, jest bardzo, bardzo głośna. Natomiast masowość NGO-sów, masowość aktywności mieszkańców nie jest już sterowalna. Tu wchodzi tylko pewnego rodzaju ocena grantowa i tam może być polityka, która wchodzi. Dlatego dobrym rozwiązaniem są konkursy wieloletnie, bo ktoś dostanie grant na 3 lata i projektuje i planuje, ma pewną stabilność w planowaniu i tak do końca już nie jest zależny od decyzji corocznej, czy to radnych, czy jakiegoś prezydenta miasta, czy marszałka. Więc to jest taka moim zdaniem recepta, trochę żeby to odpolitycznić, żeby bardziej postawić na ruch NGO-sów i tak też zrobiliśmy na Dolnym Śląsku. Wszyscy dyrektorzy, poza jedną instytucją, otworzyli się na NGO. Wcześniej współpracowali, ale tak deklaratywnie stworzyli specjalny dokument, który NGO-som mówi, jak to wygląda. Jedna instytucja odmówiła, ku mojemu zaskoczeniu, bardzo radykalnie, jeszcze będziemy z tym panem dyrektorem rozmawiać, ale to jest też ważne, żeby instytucje kultury zmieniły trochę myślenie o sobie, bo w wielu miejscach było tak, że no to my jesteśmy tą świątynią sztuki, przyjdźcie do nas, a trochę już jest inaczej. Ludzie mają dużo więcej form rozrywki, kultury i nie zawsze chcą iść do instytucji, chcą też jakiegoś zaproszenia bardziej otwartego, a tym takim pośrednikiem, uważam, są NGO-sy, są aktywni ludzie, którzy orbitują wokół, ale no nie mogą mieć zamkniętych drzwi, nie mogą się od tego odbijać. I trochę taką strategię przyjęliśmy na Dolnym Śląsku, żeby
zwiększać nakłady na kulturę. I zaraz do tego przejdę, jak to się w ogóle w samorządach odbywa, ale główny wzrost to poszedł na wsparcie NGO-sów, na konkursy. Tutaj prawie 6-krotnie zwiększyliśmy w ciągu 2 lat nakłady na konkursy, w tym ustalenie zasad też 3-letnich konkursów i ufundowaliśmy stypendia indywidualne i na przyszły rok jest już 5 razy więcej pieniędzy niż było. Właśnie, bo ja uważam, że energia ludzi jest niesterowalna. To jest rzecz, która wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli, bo trudno taką masą, tak powiem, naciskać i politycznie sterować. Natomiast trochę pani prezydent Beata Moskwa-Słoniewska zaczęła o tym mówić, że kiedy są problemy budżetowe, na wszystko nam musi starczyć. No niestety to moje powiedzenie sprzed kilku lat, że kultura jest 7. kategorią odśnieżania dróg, jest zawsze traktowana na końcu. I jak są cięcia, zaczyna się od kultury i trochę też trzeba wtedy zabrać głos w obronie tej kultury, no bo ona jest równie ważna jak drogi, równie ważna jak chodniki, odśnieżanie, koszenie, trwanie parków. No bo niektórzy chcą odpuścić koszenie trawy, bo pani redaktor powiedziała, że koszenie trawy możemy odpuścić, ale niektórzy pielęgnacja zieleni, powiedzmy, tak? Przycinanie drzew, które zagrażają ludziom i tak dalej. Czyli utrzymanie miasta. I kultura jest tym elementem. Natomiast z jedną rzeczą nie do końca się zgodzę z panem ministrem, współprowadzenie. To jest... Siedzi, dołączył Jacek Głąb, który bardzo chciałby być współprowadzony z Ministerstwem Kultury. I to jest takie patrzenie, być może to patrzenie pana Bogdana jeszcze z perspektywy ministerstwa, bo to jest też potem komplikacja, że jeżeli organizujemy, nie wiem, konkurs, coś chcemy zrobić, to jest tych 2 współprowadzących albo 3, tak jak w przypadku NFM-u. Jest to zawsze większe pole do różnicy zdań, ale dla instytucji to jest większa stabilność, bo zawsze któryś z organizatorów znajdzie jakieś zaskórniaki, coś dołoży, tu gdzieś się... I to jest, ja mam tutaj nieco odmienne zdanie, że to współprowadzenie stabilizuje finansowo instytucje, aczkolwiek jest pewnym zagrożeniem, bo bardzo trudno wtedy jest odwołać dyrektora, bo się muszą 2 strony albo 3 strony dogadać, jeżeli jest coś nie tak, więc to jest ta różnica, którą chciałbym podkreślić, że jednak ja bym współprowadzenia instytucji nie skreślał i one w wielu przypadkach dobrze funkcjonują. To jest ważna kwestia, więc żeby nie było wątpliwości, autorem współprowadzeń byłem ja. Razem z Waldemarem Dąbrowskim. Ale miał być to wyjątek. Chodziło o zamek w Brzegu i doprowadzenie do sytuacji takiej, aby podmiot, jakim był samorząd wówczas, powiatowy, przejmujący zamek w swoje kompetencje, nie miał sytuacji katastrofy finansowej, bo zamek kosztował więcej niż ich budżet wówczas. Natomiast ja generalnie rzecz biorąc uważam, że powinniśmy stosować najlepsze praktyki i modele europejskie, a w nich najwyżej lokowaną instytucją nie są instytucje narodowe, tylko miejskie. Filharmonicy berlińscy to jest instytucja miasta, a nie państwa. La Scala to jest instytucja samorządowa, a nie państwowa. U nas mamy fioła na punkcie pojęcia narodowy i czynimy wszystko, co możliwe, aby wszystko unarodowić. A chodzi o poziom artystyczny. Chodzi przede wszystkim o to, aby doprowadzić do sytuacji trwałości i stabilności finansowej i tu z panem Majem się zgadzam, że to jest jeden z elementów, który może budować stabilność, ale nie poprzez współprowadzenie, poprzez długotrwałe umowy, w tym na przykład te 3-letnie. Także pierwsze 3-letnie umowy wprowadziłem do ministerstwa dokładnie w 2008 roku i to się sprawdza. Ja się zgadzam tutaj z panią prezydent Świdnicy, że tam, gdzie są środki publiczne, tam zawsze jest polityka. Natomiast chyba bardziej chodzi o to, czy to jest upartyjnione, czy kultura jest upartyjniona. Niewątpliwie mamy tę fazę, chociażby to, co mówił pan minister. Podlega ideologicznym naciskom. Może tak. Politycznym naciskom, a w momencie choćby takim jak dzisiaj, uwaga, tak, mamy do czynienia z dość dużym sporem światopoglądowym, który opiera się też na kulturowych wartościach. Tak? Kwestia kultury to jest kwestia wywalczenia przestrzeni, pewnej wolności, która jest przypisana zawsze kulturze. My jako
trochę z innej perspektywy patrzę, tak? Bo to jest kwestia w sumie niedużego miasta, najmniejszego prezydenckiego. Uważam, że jeśli chodzi o Bolesławiec, to tu możemy wiele rzeczy powiedzieć, choćby to, że przez wiele lat byliśmy w pierwszej piątce miast, które wydawały najwięcej na kulturę w Polsce w przeliczeniu na jednego mieszkańca. A to oczywiście są te elementy, o których mówił pan minister przede wszystkim, czyli kwestia instytucji, stworzenia możliwości, ale też nie możemy zapominać o potrzebach odbiorcy. Jest inna zupełnie perspektywa Wrocławia, inna perspektywa Świdnicy, a jeszcze inna, zresztą na tym polega piękno samorządu, że każde miasto rządzi się troszeczkę innymi prawami. W przypadku Bolesławca i samo jego położenie, wielkość, tak, struktura demograficzna i nakładające się te warstwy, one stanowią dla nas jako pewien element, jako swoiste wyzwanie, jeśli chodzi o rewitalizację społeczną chociażby, jeśli chodzi o zapobieżenie kryzysowi demograficznemu, który powoduje, że ten odbiorca się zmienia, bo musimy zdawać sobie sprawę, że przy takich problemach demograficznych, jakie mamy wszędzie w Polsce, no to tak naprawdę coraz bardziej będzie dominowała oferta dla seniorów. Bo o ile Wrocław i te duże miasta to jest taka tocząca się kula śnieżna, która rzeczywiście będzie zawsze miała takiego odbiorcę, to w przypadku dużej ilości miast my mamy do czynienia z kilkoma bardzo niepokojącymi zjawiskami. Ja jestem też szefem polskiej strony Euroregionu i podobne zjawiska są tutaj przy granicy. Są w Niemczech i w Czechach, nawet powiedziałbym, że dużo gorsze niż u nas. Bo przecież jak się pojedzie do Zittau czy do Görlitz, to widać to, co się stało w Niemczech w ostatnich 20-30 latach, gdzie chociażby z Niemiec wschodnich kilka milionów młodych ludzi wyjechało. To jest pogrom, tak? Miasto Görlitz, które miało ponad 100 000 mieszkańców, dzisiaj ma mniej niż 60 000, a zostali ci ludzie, którzy po prostu z różnych powodów wyjechać nie mogli. I to jest kwestia też tych instytucji. A druga rzecz, oczywiście ja nie chciałbym rozwijać tego wątku o pieniądzach na kulturę, ale kwestia decyzyjności i pozyskiwania środków jest niewątpliwie ważna. W naszym przypadku my możemy korzystać z takich środków, z których Wrocław nie może, nawet Legnica nie może, bo z racji położenia przygranicznego funkcjonują również środki z Funduszy Współpracy Przygranicznej, ale warunek postawiony przez Brukselę jest taki, że to każdy taki projekt musi mieć ten wymiar współpracy transgranicznej. My się wzajemnie uczymy, tak, od Czechów, od Niemców tutaj, a oni się od nas uczą, zresztą bardzo często, coraz częściej zazdroszczą nam pewnych warunków czy możliwości rozwoju, czy to edukacji kulturalnej, czy już w ogóle działalności, możliwości działania instytucji kulturalnych, takich jak u nas Międzynarodowe Centrum Ceramiki, czy Centrum Wiedzy, czy Muzeum Ceramiki, które teraz jest na wygnaniu, bo jest budowane nowe, zresztą w pięknym pałacu Pichlera. A więc nakładają się na nas pewne takie strategiczne wyzwania, zarówno jeśli chodzi o te, jesteśmy między potrzebami mieszkańców, pewnymi wyzwaniami, naszymi oczekiwaniami, ale też tym wymiarem takiego położenia i umieszczenia tego w strategii rozwoju miasta, bo też zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj trwa walka o mieszkańca. Dzisiaj każde miasto walczy o mieszkańca, żeby mieszkańcy chcieli w nim mieszkać. I mieszkańcy już nie przyjadą tylko dlatego, że gdzieś jest praca, czy nawet są mieszkania, chociaż mieszkania w Bolesławcu, mimo w tej chwili rozpoczętej budowy 1500 nowych mieszkań, co jak na skalę 40-tysięcznego miasta to jest bardzo, bardzo dużo, ale mieszkańcy muszą też wiedzieć, że mają ofertę spędzania wolnego czasu, ofertę zróżnicowaną, taką, która pozwoli tę kulturę również umieścić w wymiarze edukacyjnym, skierowanym do tych dzieci i młodych ludzi, ale też takich, które tym starszym zapewnią pewną satysfakcję i dumę. Bo to też jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy czuli się dumni z tego, że mieszkają w danym mieście. W naszym przypadku jest trochę prościej w przypadku Bolesławca, ze względu na to, że my nie mamy problemu z budową marki jako takiej, czyli z wyborem marki, bo z budową to tak, ale z budową tej marki, bo przecież wszyscy tu myślę, że na tej sali wiedzą, jak się mówi Bolesławiec, to zaraz się mówi ceramika, tak? Tylko to wszystko, czym my obudowaliśmy tę ceramikę, powoduje, że z jednej strony mamy sukces taki gospodarczy, bo przecież wszędzie w Polsce ceramika
praktycznie upadła we wszystkich miastach. Natomiast w Bolesławcu to się bardzo rozwija i tę kulturę też w dużej mierze jakby stykamy z tą ceramiką, budując instytucje, robiąc święta, plenery, najdłużej trwający plener ceramiczno-rzeźbiarski w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Czyli powtarzam jeszcze raz, wszystko zależy od pewnej perspektywy, natomiast to, czego ja się obawiam, to są te tendencje, takie uproszczone tendencje, że jak się scentralizuje, a właściwie nawet dokonamy koncentracji pewnych instytucji, pewnych decyzji, to będzie lepiej, bo ktoś tam wie lepiej. My jesteśmy akurat z Bogdanem Zdrojewskim z tego pokolenia, które wchodziło w samorząd w 90 roku i to nie tak miało wyglądać po prostu. Tutaj pojawiło się pojęcie potrzeb mieszkańców. Tematem naszej debaty są wizje. Państwo nie jesteście artystami, którzy te wizje tworzą, ale jesteście ludźmi, którzy mieli, mają, być może będą mieli okazję do tego, żeby tymi wizjami artystycznymi zarządzać. I wiadomo, że z punktu widzenia osoby, która zarządza takimi wizjami, no dokonuje się pewnych wyborów, co jest istotniejsze. I chciałabym zapytać właśnie, co z waszej perspektywy, z perspektywy tych menedżerów kulturalnych na większą skalę jest istotniejsze? Odpowiadanie na te już istniejące potrzeby, czy robienie tych kroków w przyszłość, czyli wyprzedzanie tych potrzeb? W idealnym świecie jedno i drugie jest ważne, ale trzeba się zastanowić nad jedną rzeczą. I ja bardziej patrzę w przyszłość, już tak odpowiadając wprost na pytanie, bardziej patrzę w przyszłość, bardziej patrzę w to, żeby ta edukacja kulturalna, no, im młodsze pokolenia, im szybciej się z nią zetkniemy, tym, tak powiem, bardziej będziemy czuli potrzebę uczestniczenia w obiegu kulturalnym, żeby ten obieg też się nie zamykał, żeby nie był hermetyczny, to trzeba go po prostu cały czas zderzać z innymi bańkami, tak się dzisiaj mówi. Jedni są w jednej bańce, drudzy w drugiej, więc to powinno być w takiej ścisłej współpracy i trzeba się też o to, no więc kolokwialnie o to walczyć i trochę rozpychać. To środowisko kultury powinno też ingerować, stąd dużo też środowisk kulturalnych dołączyliśmy do Forum Ekonomicznego w Karpaczu, żeby zderzyć z tym światem biznesu. O, tam coś włączyło się. A nie wiem, czy to się udało, ale to, bo to też nie jest jednorazowa sytuacja, to musi być pewien proces. Od razu uprzedzę, że szybko przejdę z teorii do praktyki, żeby Państwa nie zamęczyć.
Na świecie, czy też w Polsce są różne szkoły, jeżeli chodzi o myślenie o kulturze i o tych perspektywach, szansach rozwoju, potrzebach także samych obywateli. W Polsce mieliśmy tą szkołę taką socjologiczną warszawską, szkołę bardzo teoretyczną profesora Kmity w Poznaniu, wrocławska jest chyba tu najbardziej znana, ale była też krakowska, taka psychosocjologiczna, w której posługiwano się 2 kategoriami na zmianę: uczestnictwo w kulturze, partycypacja w kulturze. Byłem inicjatorem badań europejskich nad właśnie tymi 2 kategoriami, jak w Europie, generalnie rzecz biorąc, w tym przede wszystkim w Polsce, wygląda uczestnictwo w kulturze, partycypacja w kulturze, co jest potrzebą, na co jest zapotrzebowanie i jak to wszystko wygląda w perspektywie tej dynamiki, o którą pani redaktor pyta. I o ile, mogę się pomylić o rok, o ile w 99 i w 98 na pytanie, dlaczego pani nie uczestniczy w kulturze, takie pytanie było jedno z wielu, najczęstszą odpowiedzią było, bo mnie nie stać. Czyli największą barierą w uczestnictwie w kulturze w latach 90. były pieniądze. Tak było w latach 80. jeszcze, w trochę innej skali, bo żyliśmy w państwie socjalistycznym czy komunistycznym, ale generalnie rzecz biorąc, jak się patrzyło na Europę, 2 pełne dekady rozmaitych badań, pierwszą, najważniejszą barierą były pieniądze. Jakie odpowiedzi padały w roku 2013, 2014, 2015? Różne państwa prowadziły te badania w różnym czasie, one tak długo nie trwały. Ale zaskoczę państwa, ale na pytanie, dlaczego pani nie uczestniczy w kulturze, najwięcej odpowiedzi padło na jak? Bo mnie to nie interesuje. Proszę zwrócić uwagę, jak dramatyczna zmiana zaszła w ciągu 15 lat. Najpierw barierą były pieniądze, a następnie, bo mnie to nie interesuje. Ja pomijam teraz szkołę kulturoznawczą wrocławską, bo bez względu na to, czy ktoś mówi, że uczestniczy, czy nie uczestniczy, wszyscy uczestniczą. Wszyscy uczestniczą, bo posługują się językiem, oglądają telewizję, chodzą na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które nie traktują jako artystyczne, ale te wąskie takie traktowanie uczestnicze bądź nieuczestnicze sprowadzało się do tego, czy byłem na koncercie Filharmonii, byłem w teatrze, w operze czy w muzeum. Druga ważna kwestia, badaliśmy także, gdzie bariery edukacyjne, bariery przygotowania do partycypacji w kulturze są największe. Jak się popatrzyło na Polskę, to mieliśmy do czynienia od ściany do ściany. Na przykład w latach 90. i początek XXI wieku Polacy byli najlepiej przygotowani do odbioru sztuk teatralnych. To znaczy mieliśmy fantastyczną publiczność, mieliśmy fantastyczny teatr, mieliśmy fantastyczne wzorce, mieliśmy niezwykle wysoki poziom kształcenia samych aktorów. Czyli można powiedzieć, mieliśmy wystarczającą ilość sal jak na tamte potrzeby, mieliśmy wykształconą publiczność, świetnych aktorów, świetnych reżyserów, świetne spektakle i nasz teatr był w pierwszej 5 Europy. Jak dzisiaj się patrzy, co jest największą luką w teatrze, to sceny impresaryjne, sceny do wynajęcia, sceny eksperymentalne i stabilność finansowania tych teatrów i tych zespołów, które są. Drugi element, który był na przeciwległej jakby ścianie, to były przygotowania naszego najmłodszego pokolenia do partycypacji, jeżeli chodzi o sztuki wizualne. Mieliśmy w tej materii bardzo kiepskie wyniki, byliśmy w drugiej części Europy i muszę powiedzieć, że tu zaległości cały czas mamy największe. Są osoby na sali w różnym wieku i pewnie część pamięta, że jeszcze w latach 60. i 70. w co 10. rodzinie była osoba, która była w stanie zagrać lub zaśpiewać utwór muzyczny na poziomie więcej niż półprofesjonalny. W Niemczech to się utrzymało, u nas nie. Jak patrzymy na partycypację w świecie muzyki, to na pierwszym miejscu na świecie są cały czas Niemcy. Na drugim miejscu są Japończycy. My niestety nie gonimy, a na szczęście nie tracimy w tej materii świata, zwłaszcza Europy. Jesteśmy na tym 7., 8. miejscu, o ile pamiętam. Są Niemcy, są Francuzi, są Brytyjczycy, są Austriacy, ale nie jesteśmy w stanie się więcej posunąć, choć poprawiliśmy infrastrukturę. Poprawiliśmy infrastrukturę poprzez przede wszystkim salę. Salę na odbiór dzieł muzycznych. I teraz cel. Jaki powinniśmy mieć cel?
Oczywiście pierwszym, najważniejszym celem, i nie będę przesadzać, że w tej materii musimy zrobić gigantyczny krok naprzód, to jest edukacja kulturalna. Podciągamy ją takimi zrywami, ale to jest niewystarczające. Wprowadzenie muzyki do plastyki z powrotem do szkół podstawowych jest tylko kroczkiem w tym kierunku. Podzielam opinię, jaką wyraził pan marszałek Maj, że bardzo ważne są działania edukacyjne instytucji publicznych, żeby nie sprowadzać wszystko do szkoły czy do rodziny, ale przypomnę, że wprowadziliśmy zasadę, że każda instytucja narodowa, tak zwana narodowa, podlegająca ministerstwu, musi mieć program edukacyjny. Bez względu na to, czy to jest Muzeum Narodowe w Krakowie, Gołubiew wprowadzała, czy Muzeum Narodowe w Warszawie, też tam wprowadzano, czy Zachęta w Warszawie, etc. Każda instytucja ma obowiązek kształcić swoich przyszłych widzów, uczestników. I według mojej oceny to się dzieje. Ale ja popatrzę na efektywność i dostępność i znowu będę bardzo krytyczny. Otóż do na przykład warszawskiej Zachęty, pamiętam, było 2,5 do 3 tysięcy chętnych do tego, aby do tej instytucji pójść, dla tych najmłodszych dzieciaczków 6-7 lat, a przyjmowano 200-300. Zobaczcie, jaka jest w tej materii luka. Oczywiście mogłyby to robić NGOsy, ale NGOsy generalnie rzecz biorąc w edukacji kulturalnej zostały prawie odcięte od pieniędzy, zwłaszcza tych pieniędzy stabilnych na długie okresy. I na koniec ważna rzecz, bo powiedziałem o tym, co jest tym celem numer 1, czyli edukacja, 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 jeszcze raz edukacja. Natomiast druga rzecz, jeżeli chodzi o nie tylko szkolnictwo artystyczne, to zdolność do kooperacji, zdolność do współpracy, aby nikt nie był wykluczany i żeby nie dominowało kształcenie solistów, bo ich potrzebujemy garstkę, ale żeby było kształcenie orkiestr, kształcenie zespołów i kształcenie publiczności, która jest w stanie te zespoły dobrze odebrać. Mamy kłopot partycypacji, musimy pamiętać o tym, że tak zwana potrzeba uczestnictwa bardzo osłabła. I w tej materii te wysiłki wszystkich instytucji muszą być gigantyczne, nie skromne, tylko gigantyczne. I trzeba o tym pamiętać i to dostrzegać. I menadżerów, tak. Pani prezydent i pan prezydent, myślę, że tutaj te perspektywy są trochę inne. Perspektywy miast, w których no chociażby nie działają sceny teatralne z własnym zespołem, chociaż Bolesławiec ma stary teatr. U siebie pięknie wyremontowany budynek, który jest sceną dla i młodzieżowych zespołów, ale też impresaryjnych wydarzeń. To jest zupełnie inna perspektywa. Mam wrażenie, że wy już jakby ten poziom odpowiadania na potrzeby mieszkańców, te już istniejące, takie ugruntowane potrzeby, osiągnęliście. Chciałam zapytać, co w takim razie z tą wizją? Co w tej waszej wizji się mieści na przyszłość? Panowie, tyle. Ja zacznę tylko od takiej jednej refleksji. Tyle wątków poruszyli, że mi się już w myślach kształtuje taka następna debata i uśmiecham się do organizatorów. Ja bardzo chętnie przyjmę zaproszenie w bardzo podobnym składzie, bo myślę, że o edukacji kulturalnej w połączeniu z systemem edukacji w ogóle w naszym kraju to powinniśmy zacząć od mocnych debat, a potem przejść do mocnych czynów. To takie jedno zdanie refleksji, jedno takie moje doświadczenie, taka pozytywna zazdrość, kiedy zwiedzałam różnego rodzaju placówki muzealne w Chicago. Spędziliśmy w tym Chicago miesiąc. To był sierpień, gdzie jest mnóstwo wydarzeń kulturalnych dostępnych dla wszystkich mieszkańców, otwarte sceny. Byliśmy na znakomitym balecie, byliśmy na znakomitych koncertach muzycznych. No i te muzea, które w niektórych byłam już 3-krotnie. I ta zazdrość dotyczyła tego, że takie krasnoludki, nie 7-latki, 4-5-latki w kolorowych koszulkach, które już w te obszary dla nich takie dostępne, jeśli chodzi o percepcję, były otwarte. Mnóstwo tych grup, to były wakacje, to był sierpień. I te dzieci, które później w parkach rysowały, które uczyły się języków obcych, robiły różne wspaniałe rzeczy, i starsze dzieci, młodzież, dorośli, w tym seniorzy, którzy w tych muzeach uczestniczyli w otwartych warsztatach, czyli na przykład próbowali
kopiować obrazy, czy robić w różnych technikach różnego rodzaju przedsięwzięcia plastyczne. Tego zazdroszczę bardzo. Tego mi bardzo brakuje i myślę, że to jest też rzecz, nad którą trzeba w ogóle w naszym kraju bardzo mocno popracować i to nieważne, czy to jest Bolesławiec, Świdnica, czy może jakaś miejscowość gminy Świdnica, czy Wrocław, bo w każdym miejscu taka otwartość i taka edukacja jest możliwa do zorganizowania. Co z tymi wizjami i potrzebami? Myślę, że każdy z nas, kto już zarządza takimi instytucjami, jak samorządowe, które tu się bardzo zgadzam z Krzysztofem, kwestia partycypacji w kulturze i kwestia odbioru. Można być tym odbiorcą pasywnym, który przychodzi na spektakl i tym aktywnym, który chce uczestniczyć w zajęciach, które pozwalają mu realizować swoje własne potrzeby artystyczne. Ludzie mają różne talenty. Nie każdy będzie Picassem, ale każdy może dla przyjemności malować obrazy. Nie każdy będzie Pavarottim, ale każdy może śpiewać w miejscowym chórze. I to ma mu sprawiać przyjemność, no słuchającym też powinno sprawiać przyjemność, oczywiście. Natomiast stwarzanie takich możliwości to jest nasza rola. Żeby stwarzać możliwości, wrócę do pieniędzy, jednak musimy mieć te pieniądze po to, żeby mieć bazę materialną. My mamy Centrum Organizacji Pozarządowych, Centrum Aktywności Obywatelskiej. To są otwarte miejsca, które utrzymujemy jako miasto. Tam różne rzeczy się dzieją, nie tylko w sferze artystycznej, ale też jest to bardzo przyjazne miejsce dla różnego rodzaju organizacji pozarządowych. Mamy teatr, który z jednej strony oczywiście jest miejscem wystawiania spektakli, miejscem koncertów profesjonalnych zespołów, ale też jest otwarty na pomysły mieszkańców, bardzo często nieodpłatnie, bo to jest zawsze ta bariera. Ta sala, ten prąd, ta obsługa, która kosztuje, więc bierzemy to na siebie. No i oczywiście wsparcie finansowe, nieraz niewielkie. W Świdnicy rocznie odbywa się około 500 różnego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym, o charakterze sportowym i o charakterze rekreacyjnym. Oczywiście nie liczę rozgrywek sportowych, żeby to źle nie zabrzmiało. To są specjalne imprezy, które mają spełniać potrzeby mieszkańców, ale w jaki sposób? 95, myślę, procent tych imprez to są imprezy wymyślone przez mieszkańców. Zorganizowane przez nich, czy współorganizowane, bo nieraz potrzebne jest nasze jakieś wsparcie logistyczne, ale większość ciężaru przygotowania takiego zdarzenia biorą na siebie jego inicjatorzy. I jeżeli się jest na takie rzeczy otwartym, to ludzie będą w tym uczestniczyć, bo robią to sami dla siebie. Ale trzeba też zachować czujność, obserwować, czy pojawia się coś nowego, czy pojawia się jakiś młody człowiek, który ma fantastyczny pomysł i spytać, no dobrze, a jakiego wsparcia oczekujesz? No tej sali, no to proszę, ustal termin, masz tę salę, rób. To jest najlepsza droga, czyli nie zasklepianie się, że tak zawsze było, ja w ogóle tego zdania nie cierpię, kiedy ktoś mi mówi, tak zawsze było, no ale zawsze może być inaczej, ale oczywiście z przeszłości trzeba wziąć to, co dobre i sprawdzone. Natomiast cały czas być w takiej czujności, obserwować te środowiska, które mogą eksplodować nagle jakimś fantastycznym pomysłem, który trzeba wesprzeć. Ostatnie zdanie. Wszystkie renomowane wydarzenia, które mają miejsce w Świdnicy, to jest też pomysł, który wyszedł, że tak powiem, z dołu, w tym no, nasz taki czołowy projekt, który w tym roku, no myślę, że już bardzo wysoko sobie poprzeczkę podniósł. Nie wiem, co będzie w roku przyszłym, bo to edycja jubileuszowa, Festiwal Bachowski, który organizujemy wspólnie z Kapelą Krakowiensis, czyli muzykami z Krakowa, z duszą i pochodzeniem z naszych rejonów, ale jeżeli robi się wspólnie coś dobrego, jakiś świetny projekt, czy na przykład Alchemia Teatralna, której liderem jest Julek Chrząstowski, kiedyś świdniczanin, dzisiaj aktor Teatru Starego Narodowego, to
to pokazuje, że musi być ten partner, taki właśnie i niezależny, i z tym duchem artysty, żeby wyszło z tego coś wspaniałego. A my możemy, i to co najlepsze, tylko tak, wiecie, wspierać, dodawać ducha, zapalać zielone światła. No i tych pieniędzy też trochę musimy zapewnić oczywiście. Panie prezydencie, Bolesławiec ma oczywiście taki highlight swój coroczny, jakim jest Święto Ceramiki. Miał gliniadę do całkiem niedawna, miał blues nad Bobrem. Czy pan, projektując przyszłość kulturalną miasta, ma też na uwadze takie wydarzenia, z których poza Świętem Ceramiki mieszkańcy będą czuli dumę, a ludzie z zewnątrz będą chcieli na nie przyjeżdżać, będą chcieli w nich uczestniczyć? Mamy takie imprezy, które rzeczywiście już nie funkcjonują, ale z racji tego, że chociażby Blues nad Bobrem była próba odtworzenia i nie było już chętnych. Bo pamiętajmy, że Blues nad Bobrem funkcjonował w czasach, kiedy jeszcze nie było internetu, więc zupełnie inaczej. Dzisiaj praktycznie istnieje możliwość dojazdu. Tak jak pani prezydent 2 tygodnie temu byłem w Londynie na koncercie i na wystawie, więc to są zupełnie inne czasy. A jeśli chodzi o ten teatr chociażby, o którym pani mówiła, rzeczywiście pięknie odremontowany, jeden z najładniejszych chyba na Dolnym Śląsku, nie licząc Świdnicy oczywiście. Aż żal, że rozumiem, miasta nie stać na zespół, Jutro który mógłby mamy tam dziesięciolecie działać pracowni, informuję panią, że jutro mamy dziesięciolecie pracowni teatralnej. W tym teatrze właśnie pracujemy nad nową formułą zatargów z teatrem, więc dzieje się, tak? A fajnie by było, jakby na przykład ktoś nam to dofinansował, ale chyba nie ma tego. Ja bardziej chciałbym powiedzieć o tym wymiarze, jeżeli mówimy o wizjach i różnych innych rzeczach. Ale w tej wizji na przykład mieściłby się taki teatr w Bolesławcu, który poza pracownią teatralną ma też stały zespół. Wizję trzeba zderzać z rzeczywistością. My idziemy w kierunku takiego wymiaru europejskiego i tu nie mówię absolutnie z jakąś emfazą, przesadą. Proszę państwa, właśnie miesiąc temu w czasie tego Święta Ceramiki, bo to trzeba dobre rzeczy utrzymywać, jeżeli one się bronią. To jest największy tego typu impreza kulturalno-biznesowa na Dolnym Śląsku. Ponad 100 wystawców, 100 producentów ceramicznych i powiem państwu, że w ciągu tych kilku dni ci najwięksi mają obroty w ciągu tych 3-4 dni przekraczających 2,5 miliona złotych. To sobie pomnóżmy to razy powiedzmy te 100, chociaż nie wszyscy mają takie obroty, ale na to wszystko nakładamy warstwami różne imprezy, które temu towarzyszą. Bardzo dużo imprez o charakterze stricte kulturalnym, nawet tej wysokiej kultury, jak chociażby jakieś występy operowe czy inne rzeczy. Ale ten wymiar europejski dla nas został doceniony i myślę, że to jest ważne, że ktoś z zewnątrz potrafi w tym jakimś swoistym benchmarkingu zauważyć niewielkie w sumie miasto, tak? Miesiąc temu, w czasie święta, no już więcej niż miesiąc, Bolesławiec otrzymał jako jedyne miasto w gronie 46 państw należących do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Nagrodę Europy. Nagroda Europy, proszę państwa, w ubiegłym roku to był Izmir. 3 lata temu to był San Sebastian. W tym roku to jest Bolesławiec. Żadne miasto na Dolnym Śląsku, a nawet na ścianie zachodniej nie ma takiej nagrody. Żeby dojść do tej nagrody trzeba trochę popracować, ale nie będę państwu mówił jak, ale w tym roku wygraliśmy konkurencję, bo byliśmy zawsze kilkadziesiąt miast z całego, tam, oprócz państw Unii Europejskiej, tam należą chociażby, tak jak mówiłem, Turcja, Wielka Brytania, czy nawet Azerbejdżan, czy Gruzja. I trzeba przejść pewien proces, tylko przygotowując się jakby do tego, w pierwszej fazie, kiedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w finale z Odessą, z Bambergiem, z Palangą, którą bardzo dobrze zna Krzysztof Maj, czy z Rambouillet we Francji, znana miejscowość chociażby jeśli chodzi o traktaty dotyczące Kosowa, no to trochę nam ręce opadły. Okazało się, że jury w międzynarodowym składzie doceniło nas i wygraliśmy w już takim bardzo wąskim finale, wygraliśmy z Odessą. Ale przygotowując się do tego, żeby to wygrać, tak, dostarczając odpowiednie materiały, aplikacje, dokumentację, film specjalny, to odkryliśmy, że my realizujemy różnego rodzaju projekty ze 150 partnerami w Europie.
150 miast praktycznie we wszystkich punktach europejskich i nie tylko współpracuje z Bolesławcem. To jest efekt pracy bardzo wielu ludzi. U mnie w Bolesławcu każde przedszkole ma partnera po stronie czeskiej i realizuje projekty. Każde przedszkole, powtarzam, osobno każde przedszkole ma innego partnera w innym mieście, gdzie realizują, oczywiście możemy mówić o tej kulturze dużej, ale dla mnie to jest wielki powód do satysfakcji i dla mieszkańców również, bo powtarzam, nagroda funkcjonuje od 1955 roku. W zasadzie nie ma wyższej nagrody o charakterze europejskim, jakie może dostać miasto. Sopot się starał wiele lat i nie dostał. My tę nagrodę otrzymaliśmy, co jest godne najwyższego podkreślenia i powinno być powodem do dumy nie tylko dla mieszkańców Bolesławca, ale myślę, że dla nas, Polaków też, bo od kilku lat nie mieliśmy tej nagrody. Chyba 5 miast do tej pory od 55 czy tam od 90 w zasadzie otrzymało. To jest Lublin, Częstochowa, Gdynia. Jeszcze tam jakieś 2 miasta. I w takim momencie łatwo powiedzieć, jest dobrze. Nie, ja nie mówię, niczego że jest więcej ja nie chcemy. niech ale pani mi tego nie ale ja wkłada w usta, bo ale ja ja tego nie nie wkładam powiedziałem. panu w usta. Chcę zadać pytanie, o czym pan marzy My nie dla osiadamy miasta? na laurach. Ja zawsze powtarzam, że jest kwestia tego pedałowania, tak? Przestajesz pedałować, spadasz z roweru. Więc mamy w tej chwili na ukończeniu 2 bardzo ważne inwestycje, które stworzą zupełnie nowe możliwości. Bo tak jak powiedziała pani prezydent, my się nie zajmujemy już tym, co tam ma być w tym Domu Kultury, czy co ma być w muzeum, czy w Centrum Wiedzy, pierwszym Centrum Wiedzy na Dolnym Śląsku, w bibliotece. My stwarzamy możliwości, ale te możliwości, jeśli chodzi o Bolesławiec, to niewątpliwie jak na miasto tej wielkości są absolutnie wyjątkowe. My w najbliższym czasie, w ciągu 2 tygodni otworzymy bardzo nowoczesne Centrum Dawnych Rzemiosł i mamy już program współpracy z Cechem Rzemiosł, ze szkołami średnimi, które będą bazowały na... Przenieśliśmy ostatni funkcjonujący piec ceramiczny, który został przeniesiony z ostatniego takiego poniemieckiego zakładu. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia już po 26 października. Będziemy mieli nowy produkt kulturalny, bo przecież ceramika i ja się nie obawiam, że na tej ceramice można jeszcze wiele rzeczy zrobić. A za 4 miesiące i trochę więcej niż 4 otwieramy jedno z największych i jedno chyba będzie z najpiękniejszych muzeów ceramiki. Myśmy nie mieli tak naprawdę takiego muzeum jak do tej pory, bo ono było w 2 budynkach o bardzo ograniczonej przestrzeni wystawienniczej, związane z trudnościami chociażby dokumentowania tej wspaniałej przygody, jaką prowadzi w tej chwili 35 firm ceramicznych. Jeszcze parę lat temu mieliśmy kilka firm ceramicznych. Dzisiaj mamy 35 firm ceramicznych i uwierzcie mi, ja jestem w stanie rozpoznać niemalże każdą z nich po wzorach, po formach, po różnych rzeczach, które je wyróżniają. Więc w tej dziedzinie i prosiłbym, my nie tylko mamy ceramikę, ale ta ceramika niewątpliwie jest elementem, który wyróżnia nas. Tworzymy szlak ceramiczny, chociażby europejski szlak ceramiczny. Uczestniczymy w szlakach kulturowych Europy. Szlak napoleoński, tak się składa, że jestem wiceszefem miast napoleońskich, które budują kolejny, tak? Mamy do czynienia też, powtarzam jeszcze raz, nie zapominajmy, bo z Wrocławia tego być może nie widać, ale my, proszę Państwa, w Euroregionie w ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy ponad 500 projektów, małych projektów, 500 projektów, które mają charakter no, taki swoisty grantowy, w którym uczestniczą stowarzyszenia głównie, ale też podmioty publiczne, takie jak gminy, powiaty. Za chwilę rozpocznie się nowy nabór. My wspieramy te wszystkie organizacje pozarządowe merytorycznie, a czasami również finansowo w zakresie pozyskania środków. Akurat myślę, że 30 000 euro na projekt to nie jest tak mało, można już za to coś zrobić. Czasami są to projekty lustrzane. Więc jeżeli mówimy, to ja powtarzam, wymiar europejski niezwykle ważny, bo on powoduje też przeniesienie doświadczeń, pokazanie różnych systemów zarządzania kulturą, to może złe słowo, fajne pomysły, chociażby z pogranicza hiszpańsko-portugalskiego ostatnio przywiezione, dotyczące innego sposobu edukowania kulturalnego w oparciu o taką wielopokoleniowość.
to musiałbym długo opowiadać, na czym to polega. Generalnie dzieci przychodzą z dziadkami do szkoły i prowadzą różne zajęcia, które mają służyć odtworzeniu historii Karola Wielkiego. Więc tego typu rzeczy, na przykład Norwegia, tak? W tej chwili Norwegia jest bardzo ważnym naszym partnerem, nie tylko dlatego, że z pieniędzy norweskich w pięknym pałacu Piklera razem z parkiem, to znowu mógłbym długo opowiadać o historii takiego Petsolda, najwybitniejszego ogrodnika europejskiego z końca XIX wieku. To najbardziej znanym dziełem Petsolda jest Park Murzakowski. Ja nie wiem, czy Państwo wiecie, że pierwsze sadzonki do Parku Murzakowskiego były z Bolesławca, bo tu mieszkał ten Petzold, a hrabia Pikler współpracował z tym Piklerem, bo to była jedna rodzina, która zakładała ten Park Murzakowski, Światowe Dziedzictwo UNESCO. A my mamy 5 założeń parkowych Petsolda. I tak mógłbym długo opowiadać, a powtarzam jeszcze raz, z punktu widzenia włodarza miasta ja widzę pewne ewolucje. Święto Ceramiki, jest tu obecna pani Ewa Zbroja, która zbudowała jakby na nowo Święto Ceramiki bolesławieckie. Pewne imprezy niestety wygasają, bo po prostu nie ma zapotrzebowania albo nie ma kogoś, kto chciałby to zrobić, bo też tak czasami bywa. Mieliśmy piękny Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej, dawniej Z bałkańskiej. Gliniadą chyba to jest tak, że ona gdzieś indziej funkcjonuje poza Bolesławcem. Zdaje się, że w Zielonej Górze ostatnio widziałam. W Zielonej Górze była parada glinoludów. Z tego co wiem, tak, w przypadku Bolesławca jest spór rzeczywiście, bo ta gliniada często jest wykorzystywana jako element polityczny. Proszę wejść, Dobrze, to już wejść w zostawmy Facebook politykę. i przeczytać ostatnie wpisy autora gliniady, który w zasadzie codziennie chce mnie podać do prokuratury. I to nie jest powód, dla którego ja... Tylko trzeba po prostu zebrać zespół, a ci ludzie po prostu dzisiaj są zupełnie gdzie indziej. Więc inaczej mówiąc, my czekamy na nowe inicjatywy. Wiele z tych inicjatyw jest podtrzymywanych, ale też są takie, które po prostu wygasły. I wracam, bo pani mi przerwała. Festiwal Kultury Południowo-Słowiańskiej, Festiwal Kultury Bałkańskiej, on był dobry w czasie, kiedy żyli jeszcze ludzie, jeszcze żyją. Ale ci, którzy urodzili się w dawnej Bośni, bo to jest fragment naszej tożsamości. Prawie 20 000 ludzi do Bolesławca przyjechało z dawnej Jugosławii. Mój ojciec urodził się w Jugosławii. 20 000 Polaków. I to powodowało, że my byliśmy tym centrum dla 5 czy 6 krajów, które powstały w wyniku rozpadu Jugosławii, kultywując różnego rodzaju elementy, te elementy związane z szeroko pojętą kulturą, począwszy od gastronomii, poprzez występy zespołów, poprzez wystawy, spotkania z pisarzami, którzy opisują te tereny. No ale w pewnym momencie sami nasi reemigranci, bądź też ich potomkowie powiedzieli: panie prezydencie, to już nie, dlatego że my nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie dlatego, że pan nie da pieniędzy czy nie zorganizuje, tylko po prostu no, ci ludzie w większości tacy bardzo aktywni, którzy to tworzyli, są już w takim wieku albo odeszli, no więc nie ma sensu tego kontynuowania, ale przejęła to gmina wiejska Bolesławiec i ten charakter taki rustykalny czy charakter wiejski, on jest wciąż kontynuowany, ale w zupełnie inny sposób. Dziękuję. 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 Ja bardzo Państwa proszę o skracanie tych wypowiedzi, bo zostało nam zaledwie niespełna pół godziny. Jeszcze za 2 kwestie chciałabym poruszyć. I chciałabym tutaj przy okazji tej rundy jeszcze wrócić do Krzysztofa Maja, bo wydaje mi się, że te wizje polityki kulturalnej to też są niekoniecznie samorządowcy czy politycy są od tego, żeby kształtować te wizje w szczegółach, ale żeby nadawać im taki kształt, który da szansę na spełnienie i może wyeliminuje pewne pola konfliktów, które się pojawiają. Jak pan powiedział, no, rola tego menedżera kultury jest taka, że jest takim mediatorem trochę, a wydaje mi się, że Dolny Śląsk, kulturalny Dolny Śląsk ma wiele takich obszarów wymagających mediacji. Tutaj siedzi Jacek Głąb, dyrektor Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, którego sytuacja jest wciąż teatru, nie Jacka Głąba, pod znakiem zapytania, bo
sytuacja finansowa bardzo trudna. Myślę, że na tej sali znalazłoby się przynajmniej kilkanaście osób, którym bardzo leży na sercu przyszłość Teatru Polskiego we Wrocławiu. Ja wiem, że pan odziedziczył pewną sytuację tego teatru, ale no mam wrażenie, że wszyscy ludzie teatru no nie kryją takiego rozczarowania związanego z tym, w jakiej kondycji ten teatr jest obecnie i czy on istnieje, czy nie istnieje, bardziej nie istnieje na arenie takiej ogólnopolskiej, nie tylko ograniczającej się do Wrocławia. No tutaj złamię trochę zasadę gościnności, bo gości nas DCF, ale też czytamy o konfliktach, które pojawiają się w tej jednostce. Ja chciałabym zapytać, jak właśnie widzi pan swoją rolę wicemarszałka odpowiedzialnego za kulturę w ogniu tych trudnych mediacji, jak się domyślam? Tak, ja się z panią w pełni zgadzam, że pewnego rodzaju wizja, kierunki i nie chcę powiedzieć wymuszanie, ale wymaganie od współpracowników, od tych, którzy chcą w tym obiegu kultury uczestniczyć. To jest rola, ale nie wchodzenie zbytnio w szczegóły i w programowanie. To, co też powiedział prezydent Piotr Roman, że stworzyć pewną przestrzeń, ale już nie punktować, nie ingerować. To po kolei. Myślę, że ten spór o przyszłość Teatru Modrzejewskiej to jest przykład akurat przeciwko mnie, że współprowadzenie nie zawsze jest dobre i nie zawsze gwarantuje stabilizację. Natomiast no, nie zdradza żadnej wielkiej tajemnicy. Po wielu długich rozmowach, wielu zwrotach akcji jesteśmy myślę, na ukończeniu dialogu z panem prezydentem Legnicy. Ten rok może się okazać wyjątkowy dla Teatru w Legnicy, bo nie dość, że Sejmik zgodził się uratować tymczasową dziurę, to pan prezydent Krzakowski zgodził się przekazać wsparcie dla województwa dolnośląskiego. To taki zabieg techniczny, żeby nie było, że ktoś w tym sporze jest przegrany, to więc pan prezydent przekaże do województwa, które potem te pieniądze przekaże do Teatru w Legnicy i mamy 3 miesiące na zakończenie rozmowy, czy dalej ta współpraca będzie kontynuowana i na jakim poziomie. I tutaj trochę jako marszałek musiałem wejść w większe niż zazwyczaj relacje z dyrektorem instytucji kultury, no bo musieliśmy też porozmawiać o tym, jak te relacje z Legnicą ułożyć. Być może stała umowa na poziomie zmniejszonym, ale współprodukcje robione przez Legnicę i tutaj już z Jackiem Głąbem rozmawiałem. Jeśli chodzi o Teatr Polski, nasza rola jest taka, żeby zapewnić funkcjonowanie. Trudno mi ingerować w pracę dyrektora Szurmieja czy dyrektora Gawrońskiego, żeby chcieli wyjść na poziom wyżej lub niżej. Udało się chyba przygotować obydwie sceny do generalnego remontu i to jest czas na przepracowanie. Ja w pewnym momencie zadałem zadanie panom dyrektorom, żeby przynieśli mi wspólną, bo tam też jest taki dwugłos wewnętrzny. Poprosiłem, drugi mikrofon, poprosiłem panów o taką wizję, co w trakcie remontu i jak ma teatr wyglądać po, żebyśmy sobie wspólnie porozmawiali i taką, że tak powiem, pracę panowie odrobili, ale no, pracujemy nad tym, żebyśmy sobie wyznaczyli wspólny kierunek. Ja naciskam bardzo na otwarcie na środowiska pozarządowe, ale nie mogę ingerować w repertuar i nie chcę. Jasne, ja rozumiem, że nie może pan ingerować, że nie od tego jest właśnie, przecież od tego zaczęliśmy całą rozmowę, żeby nie upolityczniać i tak dalej, ale koniec końców to samorząd podejmuje decyzję, czy umowa z tymi dyrektorami zostanie przedłużona, czy nie. To jest taki moment, w którym często organy prowadzące się oskarża, słusznie bądź nie, o ingerowanie, no ale to od was zależy ta decyzja. Pani pytanie zmierzało do tego, czy coś zrobimy z tym pewnym oczekiwaniem społecznym, żeby teatr był jednak bardziej aktywny. To kadencja pana dyrektora Gawrońskiego kończy się, o ile mnie pamięć nie myli, za rok i 8 miesięcy, więc umówiłem się z wszystkimi dyrektorami naszych instytucji, że na rok przed końcem będziemy rozmawiać, czy ogłaszamy konkurs, czy przedłużamy kadencję, więc nie chciałbym tutaj publicznie mówić, w jakim kierunku idzie nasza decyzja, bo to
to wrócimy do pytania pierwszego, że upolityczniamy. I tak jest trochę, ja wolałbym pozostać jako członek zarządu odpowiedzialny za te obszary na takim poziomie, że przyszedłem i powiedziałem bardzo wyraźnie, przekręcamy teraz wajchę z instytucji kultury bardziej na NGOsy, mówiąc tak bardzo prostym językiem, ale czym to się mierzy? Nie tylko wzrostem nakładów na konkursy, na rozwiązanie 3-letnie, na uproszczenie procedur współpracy, ale też na tym, żeby wykorzystać potencjał dolnośląski, czyli te nasze 16 instytucji prowadzonych lub współprowadzonych, do tego, żeby te organizacje zarządowe, artyści znaleźli partnera. I to jest, tak powiem, moje mocne postanowienie i trochę dociskamy, ale też, no, jak to Napoleon powiedział, żeby wygrać wojnę, trzeba mieć pieniądze i też walczymy z takim przekonaniem, że kultura, no to tam na końcu rozmów w 2 lata z 93 milionów na 160 zwiększamy budżet, bo taki plan poszedł na przyszły rok. I to jest wzrost o 72 lub 3%, teraz dokładnie nie pamiętam, ale co jest dla mnie największą radością, 585%, bo to dokładnie sprawdziłem, wzrost na konkursy dla organizacji pozarządowych, bo ja uważam, że tam jest energia. Ona jest naprawdę tam i efektywność wydanej złotówki na kulturę w NGO-sach jest znacznie wyższa niż w dużych instytucjach, które siłą rzeczy utrzymują wiele kadr, wiele obiektów. NGO-sy są dużo w tym bardziej sprawniejsze i to jest, uważam, moja rola i nie chciałbym wchodzić aż tak bardzo daleko. Oczywiście rozmowy z dyrektorami mamy, zresztą Jacek jest na sali, to jest też świadkiem, że często rozmawiamy, żeby Legnica wywołana, pani powiedziała, że przyszłość teatru, ale nie Jacka Głąba. To jest w tym przypadku bardzo tożsame, więc też musieliśmy rozmawiać o tym, jak w tym sporze z Legnicą się zachowujemy wszyscy. Czyli my, jako strona samorządowa organizatora, ale też Jacek i teatr jako zespół. Obiecałam, że o pieniądzach też coś będzie i chciałam tutaj wrócić jakby do punktu wyjścia całej tej debaty, którą jest 25-lecie województwa. To był taki moment, który myślę, że najlepiej pamięta Bogdan Zdrojewski, bo to był też taki moment podziału kompetencji, podziału tego, kto za co będzie odpowiadał i kto będzie ponosił koszty. Jak pan patrzy teraz z perspektywy tego ćwierćwiecza na te decyzje, które wówczas zapadły i które dotknęły kultury? Interesuje mnie obszar kultury przede wszystkim. Kierunek wyznaczony w 1989-90 roku był prawidłowy. To znaczy, żeby jak najwięcej kompetencji schodziło w dół. I nawet tempo realizacji tego projektu było, krótko mówiąc, niezłe. Reforma powiatowa była tym takim troszkę, może nie szokiem, ale takim skokiem. Natomiast proces w ostatnich 8 latach został zakłócony. Rząd, krótko mówiąc, nie chcę oceniać, żeby nie było polityki, rząd uznał, że chce mieć większą władzę w kulturze, że chce odpowiadać za większą ilość instytucji, że chce partycypować w rozmaitych decyzjach w większym stopniu niż to było wyznaczone przez ten trend. Więc to się trochę odwróciło. Ja uważam, że to błąd. Generalnie jestem zwolennikiem, aby z punktu widzenia finansowego rząd odpowiadał za jedną operę, za jedną bibliotekę narodową, za 1-2 teatry, za muzea nazywane narodowe, ale z pewnością już nie regionalne i żeby budował swoją odpowiedzialność w tych obszarach, które są niekwestionowane, czyli na przykład edukacja artystyczna, czyli edukacja aktorów, muzyków, śpiewaków, etc., etc. Natomiast rząd się w tej materii rozpycha. Druga rzecz bardzo ważna, o czym nie rozmawialiśmy dzisiaj, ale ja bardzo wyraźnie rozróżniam, jeżeli chodzi o promocję kultury, na 2 obszary. Promocja kultury ze względów na wartości autoteliczne, ze względu na wartość samej kultury, czyli promujemy artystów, promujemy instytucje, bo one są tak fantastyczne. Artyści są tak znakomici. Ale jest druga promocja, promocja poprzez kulturę, czyli korzysta się z kultury po to, aby poprawić wizerunek na przykład państwa polskiego, czy wizerunek na przykład miast, poprzez wydarzenia artystyczne, poprzez pewną tradycję i historię. Ja uważam, że w tej materii mamy zakłócenie, poważne zakłócenie, dlatego że ten pierwszy element, ze względu na wartość kultury jako takiej, został zepchnięty na margines. A mamy wykorzystywanie rozmaitych faktów historycznych, instytucji muzealnych, zdarzeń, przede wszystkim z przeszłości, aby budować wizerunek państwa polskiego,
ale bardziej do wewnątrz niż na zewnątrz. My straciliśmy swoje pozycje na takich wielkich festiwalach jak Avignon czy w Edynburgu. Oddaliły od nas się liczne nagrody festiwali rozmaitych branż. Z tego też powodu, że uznaliśmy, że to nie jest najistotniejsze, nie jest najważniejsze. I teraz pieniądze. To, co najbardziej mnie martwi, to wyniki z ostatnich 6-7 lat, że Polska znalazła się powyżej 20 miejsca, jeżeli chodzi o skłonność wydatków na kulturę z własnej kieszeni. Wiemy dobrze, jak wygląda czytelnictwo w Skandynawii, bardzo dobrze. Od razu warto powiedzieć, że tam jest najwyższy VAT na książki, a czytelnictwo jest najlepsze, największe. I skłonność do kupienia książki jest bardzo wysokie. Więc nie od VAT-u zależy, tylko od edukacji, potrzeb i tych wszystkich innych elementów. Jeżeli chodzi o zdolność wydania środków finansowych na koncert filharmoniczny, znowu jesteśmy bardzo daleko. To znaczy oczekujemy, że ten bilet będzie za złotówkę, muzeum będzie za złotówkę. A do Muzeum Sztuki Współczesnej generalnie wszyscy się boją chodzić. Oprócz tego 1%. Bo cholera dostaną w łeb jakimś tam, prawda, dziwnym dziełem sztuki. Mamy więc to rozwarstwienie także, jeżeli chodzi o oczekiwania, zbudowane potrzeby, przygotowanie edukacyjne i skłonność do wydatków na kulturę. Dziś administracja publiczna odpowiada za 90 parę procent wydatków na kulturę. To jest prawie wszystko. Czyli wszyscy, którzy na przykład dzisiaj siedzą na sali i partycypują w kulturze, muszą mieć środki publiczne, bo inaczej nie przeżyją, bo nie ma alternatyw. Nie ma po prostu innych źródełek, które wyschły z rozmaitych powodów, a były już na granicy 10%. To już był wynik taki może nie imponujący, ale przyzwoity. Zeszliśmy na kilka procent. I teraz, żeby to odwrócić, trzeba oczywiście doprowadzić do bardzo wielu zdarzeń i zjawisk, które mają charakter formalno-prawny, merytoryczny, ale bardzo często psychospołeczny, czyli w tej materii najtrudniejszej, najbardziej wrażliwej. Mnie to bardzo martwi i muszę powiedzieć, że patrzę z niepokojem, bo generalnie rzecz biorąc, jakbym miał powiedzieć coś takiego mocnego, to bym powiedział, po Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu kultura zdechła. Takie wrażenie jest wielu osób, którzy nie odczuwają potrzeby, aby chodzić, odczuwają, że nie ma rozwoju, że kilka instytucji, z których byli dumni, nam umarło albo zamarło, albo weszło w stan stagnacji, a jeszcze w dodatku te możliwości takie infrastrukturalne przestały się rozwijać. I ja uważam, że wiele elementów na Dolnym Śląsku, które są pozytywne, są dzięki mniejszym miastom. Ja jestem wielkim zwolennikiem ceramiki bolesławieckiej od samego początku. Jestem wielkim zwolennikiem też takiego podejścia, że nie wolno robić instytucji na siłę, jakby wbrew istniejącym potrzebom, że trzeba bardzo mocno uważać na to, co się pojawia od dołu, żeby to nie umarło, tylko jak pani prezydent powiedziała, że trzeba zapalić zielone światło, prawda? Bo to, co idzie od dołu, często koniec końców przekształca się w coś autentycznego, rzetelnego, za którym stoi prawdziwa energia, prawdziwe emocje i prawdziwe potrzeby. Ale muszę powiedzieć, że w wielu miastach mamy z tym kłopot. Jedno słowo jeszcze dopowiem. Przepraszam. Obawa przed wejściem do Muzeum Sztuki Współczesnej to prawda, ale też kiedy badaliśmy, dlaczego ludzie niekoniecznie idą do Filharmonii Opery, wtedy jeszcze była Filharmonia przed Europejską Stolicą Kultury, wielu z nich odpowiadało, że oni nie wiedzą, jak się zachować. To była taka bariera, że oni nie wiedzieli, w co się ubrać, więc ja się bardzo przyglądałem dyskusji po rozmowie z Michałem Zdanieckim, który powiedział, że opera w dżinsach, że będą też takie spektakle dla studentów. I jak się odezwała też duża grupa ludzi, no to przecież jest bezczeszczenie naszego sakrum, że opera to musi być zawsze elegancko. Ale to ja się zgadzam z tym, że jest bardzo wiele obaw ludzi, którzy może nie czują potrzeby, ale też czasami mają pewne obawy, czy ja, że tak powiem, odpowiednio się tam zachowam albo odpowiednio zareaguję. Wracamy do edukacji. Wciąż ten temat jest takim, myślę, że w tej wizji gdzieś powinien znaleźć się na pierwszym planie. Pani prezydent, krótko, bo chciałabym Mieliśmy jeszcze... nie o polityce, ale proszę Państwa, nie da się. No nie da się, bo to jest wszystko ze sobą powiązane. Wydawanie pieniędzy
jest powiązane z decyzjami politycznymi. Ja do jednego wątku nawiążę, do tego, o którym mówił pan Bogdan Zdrojewski. Rzeczywiście to ta zmiana w polityce kulturalnej państwa spowodowała, no bo pieniędzy na kulturę, pieniędzy w ogóle zawsze jest za mało. Proszę państwa, nie ma takich pieniędzy, których byśmy nie wydali zawsze na potrzebne rzeczy. Na kulturę jest ich relatywnie mało. Jedna moja taka gorzka refleksja. Ludzie, którzy nie mają swoich potrzeb kulturalnych, nie będą dobrze zarządzać kulturą. Dla mnie zawsze takim wyznacznikiem jest to, jeśli ktoś ze swojej własnej potrzeby chodzi do teatru, chodzi na koncerty, chodzi do opery. To nie znaczy, że musi chodzić do opery, bo może akurat opery nie lubi, ale którąś z tych aktywności wybiera. No i ta podstawowa, która dla mnie jest świętą świętością najświętszą, czyli czy czyta książki. Jeżeli ktoś nie czyta książek, to nie będzie dobrze zarządzał kulturą. On nie ma tych potrzeb w sobie, on tego po prostu nie rozumie. Co się stało przy tej zmianie polityki kulturalnej państwa, w której to polityce pieniędzy jest za mało. Idą te środki na rzeczy, które są dyskusyjne, nie mają swojego grona szerokiego odbiorcy. Są nieraz to projekty robione na siłę, o tym wiemy. No ale stało się tak, że gdzieś trzeba było obciąć. I Świdnica w tym roku nie otrzymała pieniędzy ministerialnych na tak fantastyczny projekt jak Alchemia Teatralna, połączona z bardzo szeroką działalnością edukacyjną skierowaną do najmłodszych. Myśmy zrobili oczywiście tę imprezę, no ale zakres już był dużo mniejszy. Festiwal filmowy Spektrum, który robimy z przyjaciółmi z Wrocławia, również będzie w tym roku w mniejszym zakresie. Zrobimy na tyle, na ile nas stać. Żałujemy, że znowu z tego programu coś musieliśmy wyrzucić. Udało się uratować Festiwal Bachowski. Tu moje ukłony w stronę zarządu województwa, który też nas wsparł, ale nie ukrywam, dzięki pomocy jednego z polityków partii rządzącej dostaliśmy pieniądze, które były niezbędne, żeby ten festiwal zachował swój prestiż, poziom, bo mówiliśmy też, że są takie imprezy, które musimy traktować jako absolutne perły, bo to nie jest tylko kultura, to jest nasza fantastyczna promocja. Dobrze, ale teraz tak, polityka. Ja się muszę, żeby to nie zabrzmiało jak skarga, ale ten teatr w Legnicy wywołał we mnie takie wspomnienie dość gorzkie, już je w większości wymazałam. Otóż latem tego roku jako samorządowcy Dolnego Śląska, akurat nasze podpisy tam istniały, zaapelowaliśmy do radnych sejmiku, żeby nie wykonywali takich ruchów jak blokada korekty budżetu województwa, bo tam są pieniądze na nasze lokalne projekty. I tam był teatr w Legnicy. Tam świdnickie potrzeby też były, bo była modernizacja lodowiska. Tam było wiele bardzo ważnych dla nas projektów i bez tej korekty niestety pieniądze wiedzieliśmy, że będą zatrzymane na 2 miesiące. 90 samorządowców podpisało taki list, naprawdę neutralny, taki, który chce pokazać, że my chcemy być w dobrym dialogu, konstruktywnym dialogu z zarządem województwa. To jest po prostu absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy mogli funkcjonować w tych obszarach, gdzie się nasze role nakładają. 2 dni później zostałam mailem wyrzucona z moją koleżanką Dorotą Pawnuk, panią burmistrz Strzelina, z takiego stowarzyszenia Tak dla Polski. Uznano, że myśmy złamały wartości i zasady. Nie wiem jakie, bo w zasadach i wartościach tego stowarzyszenia był dialog i działania na rzecz Dolnego Śląska. I uczyniło to 2 naszych kolegów prezydentów, którzy dzisiaj zaproszenia do debaty nie przyjęli. Ja się pytam, jakie oni mają wartości i zasady, skoro takie projekty jak choćby teatr w Legnicy torpedują i próbują tę dobrą współpracę
pomiędzy różnymi szczeblami samorządu przerwać, zniszczyć. Polityka, przynależność partyjna nie powinna się odzywać wtedy, kiedy ratujemy teatr w Legnicy na przykład. Słusznie, całkowicie, tylko jeszcze poproszę o zabranie głosu pana prezydenta Bolesławca i przypomnę, że pytałam o konsekwencje tego podziału kompetencji i też podziału budżetu, który nastąpił 25 lat temu. No tak, ale dzisiaj jesteśmy już nawet nie 25, tylko 33 lata po reformie samorządowej. Ja pamiętam założenia, później ustawa kompetencyjna. To jest gra. Cały czas to jest gra między administracją rządową, centralną, a samorządową. I też nie oszukujmy się, samorząd nie jest antidotum na wszystko. Przypadek, o którym mówi pani prezydent, wstrząsnął nami wszystkimi, ponieważ okazało się, że w tym gronie samorządowców 2 prezydentów miast na W zdecydowało o tym, że wyrzuca panią prezydent miasta na Si. To jest absolutny skandal i warto o tym powiedzieć, dlatego że to też warunkuje kwestię finansowania kultury w tym wymiarze co najmniej wojewódzkim. Bo proszę państwa, żaden samorząd nie ma pieniędzy na kulturę wprost. To nie jest tak, że są gdzieś zapisane pieniądze, które gdzieś tam dostajemy, nie wiem, z Warszawy czy skądś. My musimy te pieniądze wywalczyć. My musimy te pieniądze wygenerować. Żeby móc finansować kulturę, to musi być dobry poziom gospodarczy, z którego później dzielimy pieniądze i proszę mi wierzyć, że jeśli chodzi o kulturę, to zawsze staramy się, nie tak jak tu ktoś powiedział, że na początku tniemy, to jest nieprawda. Bo my zdajemy sobie sprawę z tego, że tak jak mówiłem na początku o tym, że walczymy o mieszkańca, że jeżeli my zaczniemy ciąć kulturę, to po prostu nikt nie będzie chciał mieszkać, tak jak mamy wiele miasteczek w województwie dolnośląskim, słynny Banan Wiedzy, gdzie sceny na rynku przypominają film Samo Południe, że jest tylko kurz i 2 takich przypominających rewolwerowców meneli siedzi na ławce. No mamy takie miasta, nie oszukujmy się, i to jest efekt zaniedbań. Można by długo, ja nie chcę krytykować, ale po prostu to jest efekt, to nie jest przyczyna, to jest efekt. I teraz oczywiście wszyscy się cieszymy z tego, mówimy o pieniądzach, kiedy kolejne partie w swoich programach, przepraszam, ale mówią o tym, że obniżą nam podatek PIT. Tak? Tylko my się zaczynamy bać, bo my widzimy kolejne etapy, gdzie techniką salami odkrawa nam się te udziały w podatku PIT, który jest absolutnie jednym z najważniejszych źródeł zasilania budżetu. A to do 26 roku, a to podniesiemy kwotę wolną od podatku. Tylko w moim przypadku, takiego w sumie niedużego miasta, te efekty to jest już 22 miliony złotych. I nieważne kto rządził, bo to były kolejne etapy. Nikt nie mówi o rekompensacie. Najgorzej się boimy kampanii wyborczych. Jeżeli dzisiaj mamy pomysły, bo są pomysły rekompensaty, akurat nie mogę powiedzieć, kto proponuje inny sposób finansowania samorządu, ale na Boga, dajmy spokój, zmieńmy system finansowania samorządów, bo coraz częściej będzie tak, że jakiś wójt, jakiś prezydent czy jakiś burmistrz, on stanie pod ścianą i nawet jak będzie chciał zrobić tą ulubioną pani gliniadę czy coś innego, to on nie będzie To nie miał jest ulubione. Tak, ale przecież powiedzmy sobie, jak to wygląda. Mogę pani w kuluarach powiedzieć, jak to wygląda, bo się boję kolejnego jakiegoś pozwu. Ostatnio się dowiedziałem od tego autora, że jesteśmy bandą oszustów. Dobrze, tak? I to w zostawmy sądzie tą było. Jak pani gliniadę. chce, to porozmawiamy, ja bardzo chętnie. Natomiast wracając do meritum, tak, bo my mamy poważniejsze sprawy. Dzisiaj jest tak, że sytuacja samorządu jest efektem wielu poczynań, dlatego że samorząd terytorialny jest zawsze traktowany. Jestem prezydentem od 21 lat, w samorządzie jestem od 33 lat. Przeżyłem wszystkie partie, ten klan 5 partii politycznych, który dzisiaj funkcjonuje, wszystkie. I proszę państwa, zawsze samorząd był traktowany jako takie łatwe źródło redukcji deficytu budżetowego państwa. Czyli każdy kombinował i znowu mówię, to jest gra. My musimy rzeczywiście najpierw spełnić potrzeby niezbędne w postaci chociażby oświaty, która coraz więcej budżetu zajmuje, a przypomnę, że kiedy przekazywano oświatę w 1994 roku, obiecywano nam, że subwencja oświatowa, czy część oświatowa subwencji ogólnej pokryje w całości koszty. Dzisiaj ta subwencja nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń.
Więc jeżeli my musimy przecież my musimy zapłacić nauczycielom, my nie decydujemy o tych podwyżkach wynagrodzeń, my się cieszymy, że nauczyciele będą zarabiać. Tylko dlaczego w tych rozmowach nigdy nie zaprasza się samorządu? Siada sobie pan minister edukacji, kolejny, lepszy, gorszy, z przedstawicielami związków zawodowych, a my jesteśmy na końcu tej czarnej skrzynki, dowiadujemy się z telewizorów, że podwyżki, tak? I później się dowiadujemy, że mamy to w subwencji. Oczywiście tego w subwencji nie ma. Więc proszę też zdać sobie sprawę z tego, że my jako włodarze gminni w poczuciu odpowiedzialności za realizację wielu usług społecznych, od których zależy życie każdego z nas. Wstajemy, odkręcamy wodę, tak? Włączamy prąd i tak dalej, i tak dalej. Akurat z prądem to może nie do końca. To też można powiedzieć, tak? I to, że tutaj w ocenie naszej, tutaj bardzo dziękuję panu ministrowi za te dobre słowa pod adresem tego, co robimy w zakresie tej ceramiki, że doceniane są i że my mamy tę świadomość, że stracimy ludzi, że oni wyjadą do Wrocławia, wyjadą do Londynu, gdzie indziej, tak jak wyjechało parę milionów Polaków, którzy gdzieś tam mieszkają. Dzisiaj nie ma problemu z pracą. Dzisiaj nie ma problemu nawet tak, że wynagrodzenia już nie są aż takie złe, jak były w latach 90. Sytuacja materialna Polaków się poprawiła. Ale też kwestia tych ankiet, o których mówił pan minister. Tylko też pamiętajcie, każde miasto jest inne. W przypadku Bolesławca my jesteśmy szybciej w teatrze w Görlitz, niż mieszkaniec Psiego Pola dojedzie do opery we Wrocławiu. My mamy, dzisiaj chyba otwierałem kolejny odcinek autostrady, w ciągu 2 godzin jesteśmy w Berlinie, w ciągu 1,5 godziny jesteśmy w Dreźnie. I bolesławianie i mieszkańcy tej części regionu, nie ma wypadków, autostrada jest przejezdna, mieszkańcy z tej oferty coraz częściej korzystają, więc to też trzeba o tym pamiętać, że jeżeli nie będzie takiego ruchu w zakresie powiązania pewnych rzeczy, chociażby dotarcia do tej oferty kulturalnej, którą nasza stolica województwa realizuje, no to się nic nie uda. Ale tu trzeba też pochwalić. Dzisiaj o godzinie 18 w ramach uroczystości dolnośląskich w Zgorzelcu wielka opera Aida wystawiana. To na pewno dla tych ludzi tutaj z tego regionu będzie wielkie wydarzenie kulturalne, może podniesie też poziom. Dziękuję i zapraszam do kuluarów. Do Bolesławca nie trzeba mnie zapraszać, bo tam bywam raz w tygodniu. Dom mam pełen ceramiki, a o gliniadzie wspomniałam dlatego, że ona po prostu lepiej pasuje do Bolesławca niż do święta wina ze względu na swój charakter. Proszę państwa, czy macie jakieś pytania, bo to są już ostatnie chwile. Nie widzimy, także trzeba stanowczo podnieść rękę albo wstać. My państwa nie widzimy po prostu. Jeżeli ktoś... Ja bardzo chętnie oddam głos, tylko muszę wiedzieć komu. No dobrze, nie ma pytań, czyli wygląda na to, że nie przeciągniemy tej dyskusji i zakończymy ją zgodnie z harmonogramem. Ja państwu serdecznie dziękuję, przede wszystkim państwu i państwu. Proszę bardzo. Na koniec anegdota, notabene prawdziwa, nie rozmawialiśmy praktycznie o kompetencjach. Dla mnie kompetencje są kluczowe i przypomniałem sobie taką historyjkę, jak pan marszałek powiedział właśnie o menadżerach i kompetencjach, że jedna z partii zaproponowała mi wiceministra, ja tak rozmawiałem jedną rozmowę, drugą rozmowę i kurczę, byłem niezadowolony, bo brakowało kompetencji. W pewnym momencie przyszła pani w takim średnim wieku, bardzo dobrze ubrana i zapytałem się jej, czym byś chciała się w tym ministerstwie zajmować. I ona powiedziała operą. Ja mówię, wie pani, ale jest kłopot, bo ja mam tylko jedną operę, musi pani jeszcze jakieś inne rzeczy wybrać. Ona mówi, wie pan, najbardziej to chciałabym się zajmować rzeczywiście operą. Pytam ją, ale czy pani coś w tej operze szczególnie lubi? Ona mówi, wszystko. Bardzo mnie to wszystko tak zainteresowało, ale też zaniepokoiło i nie przedłużając tej rozmowy, która trwała troszeczkę, ja mówię, ale pani coś szczególnie, to artyści, balet, coś, no, czym się pani tak naprawdę pasjonuje? Ona mówi, wszystkim. No i już nie wytrzymałem, mówię, ale na czym pani ostatnio była w operze? A ona mówi, jeszcze nie byłam. To
Jak najbardziej słuszna uwaga, że do kompetencji nie zdążyliśmy dojść w tej dyskusji i myślę, że w tej wizji, na pewno w tej mojej wizji, to jeżeli ja bym mogła się na koniec przyznać do swojej, to takim jej najważniejszym punktem i moim największym marzeniem jest to, żeby ci ludzie, którzy będą kształtowali albo organizowali, właśnie nie chciałabym, żeby kształtowali, organizowali politykę kulturalną, mieli te kompetencje, bo tak jak pani prezydent słusznie zauważyła, jeżeli na stanowiskach wicemarszałków, wiceprezydentów odpowiedzialnych za kulturę, dyrektorów wydziałów kultury, dyrektorów instytucji, to już byłoby horrendum, pojawią się ludzie, którzy mają o tej kulturze takie pojęcie jak pani o operze, no to z nawet najpiękniejszych wizji nic nie wyjdzie, bo żeby się tym zajmować na jakimkolwiek szczeblu, to trzeba to przede wszystkim znać, a po drugie kochać, myślę. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, panu senatorowi Bogdanowi Zdrojewskiemu, pani prezydent Beacie Moskal-Słaniewskiej, panu Piotrowi Romanowi, panu Krzysztofowi Majowi, a przede wszystkim prowadzącej Magdzie Piekarskiej, której należą się dodatkowe brawa. Punktualnie o godzinie 12 tutaj w sali Warszawa zarówno Państwo, jak i wszyscy, którzy oglądają nas online, będą mieli możliwość obserwować i przysłuchiwać się debacie Kultura nowocześniejsza. I tu scenę zdobędą młodzi. Jednocześnie w dwóch salach będą się odbywały ważne wydarzenia. W sali Lalka o 12:00 wydarzenie muzealne województwa dolnośląskiego, rozstrzygnięcie konkursu i również o 12:00 w sali Piano Bar warsztaty World Cafe, potencjał i bariery współpracy międzysektorowej. Wszystkich Państwa na te wydarzenia serdecznie zapraszam. A teraz przerwa.
Szanowni Państwo, już za chwilę zaczniemy kolejną debatę plenarną tu w sali Warszawa oraz w internecie. Nazwaliśmy ją Kultura nowocześniejsza. I dodatkowym rozwinięciem jest pytanie, czy nowe technologie i cyfrowy rynek sztuki to tylko narzędzia. W tej debacie wezmą udział Milan Wojcieszek, zapraszam, Emiko, czyli Emilia Gumańska. Brawa. Maciej Michalczuk. Michaluk, jasne. Laura Adel. A moderować tą debatą będzie Justyna Miłosz-Konopacka. Proszę uprzejmie panów, żeby wzięli mikrofony i wcisnęli w tych mikrofonach czerwone guziczki. To spowoduje, że będą działać. I dzielcie się tymi mikrofonami już na swój sposób. Bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że do udziału w tej dyskusji przyjęli zaproszenie młodzi, zdolni, ambitni, bardzo przedsiębiorczy ludzie. Ja na początku chciałabym Was poprosić o to, żebyście opowiedzieli o tym, czym się zajmujecie i w jaki sposób wykorzystujecie nowe technologie w swojej pracy. Dzień dobry, ja się nazywam Laura Adel i wykorzystuję nowe technologie w sposób przeróżny, ale zazwyczaj po to, żeby podkreślić znaczenie moich dzieł i podkreślić również to, że te nowe technologie aktualnie stanowią składową naszej codzienności. Nie są czymś odrębnym, a jednak po prostu nową wartością, z którą spotykamy się na co dzień. Także kreuję formy wideo, które tworzę za pomocą programistycznych środowisk. Tworzę również instalacje, które poszerzam o interaktywność, także dzięki naszym działaniom one się zmieniają. Oraz bardzo często korzystam z różnorodnych sygnałów, które przetwarzam. Ja tutaj może zaprezentuję kilka takich zdjęć, które obrazują to, czym Laura się zajmuje. Mamy kilka udostępnionych i dodatkowo jeszcze dopowiem, bo sama się nie pochwaliła, że prace Laury są nagradzane i w kraju, i za granicą i są prezentowane. Między innymi filmy Laury były odtwarzane w Kanadzie, Nowej Zelandii i Australii. Dzień dobry, jestem Emiko, Emilia Gumańska i zajmuję się głównie VJingiem, czyli miksowaniem w czasie rzeczywistym wizualizacji w różnych kontekstach kulturalnych, muzycznych, podczas wydarzeń w galeriach sztuki, w przeróżnych kontekstach. I nowe media w zasadzie towarzyszą mi od wielu, wielu lat. Zaczęłam w 2004 roku i trochę ciężko mi nazywać je nowymi, bo jakby używam dosyć tych samych narzędzi, rozszerzając je o nowsze technologie, które się pojawiają na co dzień teraz. Natomiast też korzystam z takich klasycznych mediów typu po prostu produkcja wideo, którą modyfikuję poprzez specjalistyczne programy właśnie do projekcji VJ-skich. Produkuję też animację 3D oraz też rozpoczęłam niedawno właśnie tworzenie i produkcję interaktywnych instalacji, także no, rozszerzam działania o nowe możliwości, które się pojawiają w chwili obecnej. Milan Wojcieszek, jestem dziennikarzem Gazety Wyborczej i promotorem przedsiębiorczości, jednym z założycieli projektu e-Converse, który jest hackatonem dla zdolnych licealistów, podczas którego wykorzystujemy algorytmy, nowe technologie do tego, żeby tworzyć startupy najbystrzejszych polskich licealistów. Oprócz tego działam w inicjatywie AI Consensus na Uniwersytecie Minerva, która proponuje regulację sztucznej inteligencji i jak wcielić ją do sektora edukacyjnego. A oprócz tego jestem studentem Uniwersytetu Amsterdamskiego na co dzień. Raz, tak. Jestem Maciej Michaluk, reprezentuję Akademię Muzyczną. Z nowymi mediami pracuję właściwie w 3 rolach, zarówno jako kompozytor,
teoretyk muzyki i wykonawca. Jako kompozytor, komputer to dla mnie takie totalne multimedium, w nim się dzieje wszystko, i algorytmy, i audiacje utworów, i samo również granie na żywo elektroniki, live electronic, zarówno jako wykonawca czyichś utworów na festiwalach tutaj we Wrocławiu, choćby muzyka elektronika nowa, polonika nowa, czy na żywo, formy audiowizualne z moim choćby przyjacielem Bartkiem Radzikowskim, a jako teoretyk muzyki również zajmuję nowymi mediami i również między innymi po to znalazłem się na Akademii Muzycznej, żeby wprowadzać właśnie zagadnienia związane z muzyką nowych mediów od strony nie tylko praktycznej, bo mamy świetnych wykładowców w tym zakresie, ale również teoretycznym od strony estetycznej. Super, bardzo dziękuję. A ja zapytam też Państwa, czy Państwo zajmujecie się nowymi technologiami w swojej pracy? Jeżeli ktoś się nimi zajmuje, poproszę o rękę do góry. O, super, mamy kilka osób. Bardzo się cieszę. Wracam do Was, kochani. Powiedzcie proszę, co sprawiło, że zajęliście się w ogóle tematem nowych mediów, że zaczęliście działać w tym zakresie i jakie były te początki? No to ja myślę, że moja odpowiedź będzie nieszablonowa, bo ja zaczęłam od wielkiej niechęci właśnie do nowych technologii. Wydawało mi się, że jest to takie działanie, które sprawia, że zamiast kontemplować sztukę, zamiast doznawać pewnych takich metafizycznych przeżyć dzięki właśnie kontaktowi z dziełem artystycznym, zaczynamy grać w grę, zaczynamy traktować to jako rozrywkę, jeszcze rozrywkę dość płytką, nie sięgającą w zbyt głębokie aspekty nas samych. Później jednak zauważyłam pewne właściwości rzeczywistości, takie jak dźwięk, czasowość, które za pomocą właśnie czy to czujników, czy to jakichś przetworzeń sygnałów mogłam zintensyfikować, mogłam zobrazować i ukazać innym. I właśnie ta możliwość powoływania niby to sztucznych, a jednak prawdziwych sytuacji za pomocą elektroniki, za pomocą mechanizmów było tym, co mnie tak zafascynowało. Ja zaczęłam od fotografii i w pewnym momencie przypadkowo, nieprzypadkowo natrafiłam na możliwość uczestniczenia w warsztatach z VJingu. To było bardzo dawno temu i wtedy materia była totalnie niezeksplorowana. W zasadzie to były jej początki w Polsce i bardzo ujęła mnie sytuacja, w której weszłam do pomieszczenia i zobaczyłam na ogromnej ścianie w zasadzie wypuszczoną projekcję z wizualizacjami z materiałów z NASA. To był początek warsztatów i wtedy w zasadzie poczułam, że jest to jakieś niesamowite, fantastyczne medium. To naprawdę była wtedy nowość. Nie było z tym do czynienia ani w klubach, ani w innych kontekstach, więc jakieś takie mocne oddziaływanie na mnie wtedy to wywarło. I tak zaczęłam po prostu eksplorować temat, zgłębiając jakby naturę oprogramowania, działając w różnych kontekstach, w zasadzie imprezowych, muzycznych. I dotarłam po prostu do takiego punktu dosyć bardzo szybko, w którym no, jakby przekonałam się, że to jest bardzo silne medium, za pomocą którego można się komunikować z odbiorcą, który ma potężną moc intensyfikacji doznań audytywnych, które płyną na przykład z wydarzenia muzycznego. Także no jest to na pewno bardzo mocne narzędzie, mocne medium ekspresji własnych myśli. Wydaje mi się, że to zainteresowanie nowymi technologiami powstało dzięki takiemu przekonaniu, że to, co jest nowe, nie jest złe, nie musi być obalać dziedzictwa tego, co powstało wcześniej. I zauważenia, że nowe formy technologii, czy to w kontekście sztuki, czy to w kontekście przedsiębiorczości, czy dziennikarstwa, pozwalają zmultiplikować naszą działalność w bardzo łatwy sposób, dotrzeć do większej ilości ludzi, rozpromować coś lepiej, skapitalizować. I uznałem, że zamykanie się na to, nie pójście w to, nie pójście za tym trendem byłoby kontrproduktywne dla wszystkiego, co robię. Moje początki wyglądały tak, że zanim poszedłem na studia, dla mnie komputer to tylko były gierki i Microsoft Word. To jedyne funkcje, jakie dla mnie pełnił komputer. I dzięki fantastycznym zajęciom na licencjacie właśnie z Maciejem Walczakiem, z kierownikiem studia w Łodzi,
Zapoznałem się właśnie po raz pierwszy z narzędziami programistycznymi do elektroniki, do interaktywności i do dźwięku i do sfery wizualnej. I pierwszy utwór, jako z tymi narzędziami skorzystałem, bo zaczynałem z backgroundu, z bardzo takiego klasycznego kompozytora, to były dla mnie totalnie nowe środki. I to mnie właśnie ubodło, że w moim pierwszym utworze z tymi środkami na werbel solo i performera wykonującego polski język migowy, to mnie właśnie uderzyło, jakie to są możliwości co do kreacji znaczenia w utworze. Że jak mamy tradycyjne właśnie w muzyce media programowości, że napiszę opis utworu, z takiego instrumentarium skorzystam, co coś może być, będzie przekazywać słuchaczowi, ależ jak właśnie jak to przed chwilą mówiłyście, o ile intensywniejsze i bezpośrednie jest na przykład zastosowanie środków nowomedialnych, jak wideo czy świateł. I dla nas, żyjących w XXI wieku, te środki są o wiele bardziej komunikatywne. Żyjemy w już całkowicie zinteraktyzowanej rzeczywistości i to są dla nas już nie nowe media, a media teraźniejsze. Tylko się w tym teraz bardziej upewniam. Jasne. A powiedzcie z perspektywy takiego twórcy, który chciałby dopiero wejść w ten temat, na co należałoby zwrócić uwagę, jak zacząć, nie wiem, gdzie szukać informacji? Może teraz zaczniemy od Macieja. Internet. Internet i język angielski i myślę, że w tej mierze się nic nie zmieni. Oczywiście w miarę z rozwojem lat i kierunków w Polsce powstają albo tłumaczenia pewnych rzeczy, albo książek teoretycznych z zagadnienia technologii czy estetyki nowych mediów, ale szczerze mówiąc to bardziej chodzi o to, żeby zacząć, bo rzeczywiście jak ktoś się na tyle wkręci, że będzie chciał od A do Z wszystkie techniki poznać, no to znajdzie na to środki, ale do tego trzeba mieć zapał i być może najprostsze środki na samym początku, najprostsze stworzenie jakiejś interaktywności w własnym dziele wystarczą, żeby właśnie to wszystko rozpocząć. Więc ja bym tak powiedział, że po prostu zacząć i znaleźć kogoś, kto jest na tyle zaangażowany, że ciebie wciągnie do tego świata, pokaże ci te możliwości, żeby na samym początku nie przytłoczyć terminologicznie i technologicznie. Macieju, ja chciałabym odpowiedzieć, bo właśnie od razu tak myślałam, że jest to dość przykre, prawda? Zaczynać wypowiedź, w sensie zaczynać swoją karierę od internetu, od takiego miejsca dość samotniczego, ale od razu dodałeś właśnie tą informację o ludziach towarzyszących, a wydaje mi się, nie wiem jak z waszego doświadczenia, ale dla mnie właśnie to technologiczne środowisko, ono jest niesamowicie otwarte, ono jest naprawdę niesamowicie pomocne i też właśnie pełne tego entuzjazmu, prawda? Także ja... Tak, bo internet, to może dokreślą, to nie tylko właśnie wertowanie PDF-ów, to przede wszystkim fora. Ja nie zliczę moich dyskusji z innymi ludźmi z reszty świata, innymi kompozytorami czy programistami i myślę, że właśnie to zaangażowane środowisko, to jest przede wszystkim wielka siła. Ja bym jeszcze ze swojej strony dodała, bo mam świetne doświadczenie z jakichś takich koncertów, improwizacji, rezydencji, gdzie naprawdę wiele się nauczyłam i myślę, że wiele też inni nauczyli się ode mnie. I tak jak Emiko wspomniałeś o warsztatach, że to jest świetna droga na rozpoczęcie, jednak wejście w to środowisko i czerpanie od siebie nawzajem, prawda? Internet oczywiście, przede wszystkim to jest bardzo bogate źródło wiedzy takiej technicznej, gdzie już w zasadzie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiedź na każde pytanie, każdy niuans technologiczny, więc warto po prostu eksplorować. Jeżeli jest potrzeba nauczenia się danego oprogramowania, no to jednak YouTube tutaj przoduje. Natomiast myślę, że kluczowym takim elementem, oczywiście poza zapałem, to też jest wytrwałość. A tą wytrwałość można podbić na przykład kontaktując się z osobami, które już działają w branży, na przykład które tworzą pewnego rodzaju wokół siebie community, dzięki któremu możemy wejść w to środowisko, czerpać z tej energii i uczyć się od nich, uczyć się od doświadczenia, inspirować się nawzajem. No i myślę, że tego rodzaju inicjatywy jak na przykład festiwale audiowizualne są w Europie od wielu, wielu lat. Na przykład jest festiwal Live Performance Meeting, od którego ja w zasadzie zaczynałam moje działania zagraniczne. No to naprawdę szalenie dużo daje w kontekście właśnie wymiany informacji, tej energii, takiego dopingowania się wzajemnego. Też jakby to oddzielenie, które mamy poprzez internet i ta samotność, którą trzeba po prostu przeżyć, spędzając wiele godzin przed internetem, żeby jednak samodzielnie zdobyć wiedzę, umiejętności, no to gdzieś może być kompensowana poprzez tą świadomość, że mamy jeszcze, że istniejemy w obrębie community na całym świecie, gdzie po prostu ludzie są rozsiani w różnych zakątkach świata, a jednak łączy nas to jedno spoiwo, czyli na przykład pasja do VJingu, czy też do innej materii.
Ja się zgodzę tutaj z przedmówcami. Na pewno internet i język angielski to jest taka baza, którą trzeba mieć, żeby w tej sferze funkcjonować. Ale jeśli ktoś naprawdę chciałby być pionierem, to myślę, że konferencje, eventy, networking, zaangażowanie, jeżdżenie do różnych miejsc w Polsce i w Europie, poznawanie ludzi, bo jednak z mojego doświadczenia taka wiedza pionierska, technologie, które są naprawdę nowe, zwykle zostaje przez jakiś czas w małych grupach, póki przejdzie do mainstreamu. Dlatego warto się angażować i warto ganiać za tymi wszystkimi okazjami. Skoro mówimy tutaj już o uczeniu się tych nowych technologii na potrzeby później do wykorzystania w swojej sztuce, to w takim razie zatrzymajmy się jeszcze na tym etapie uczenia. Wiem, że tutaj są wśród nas przedstawiciele uczelni artystycznych, dlatego podpowiedzcie, jakie widzicie wyzwania, zadania dla uczelni artystycznych, które kształcą młodych artystów, więc podejrzewam, że gdzieś tam te nowe technologie pewnie powinny się tam znajdować. Jaka jest wasza opinia na ten temat? Ja pochodzę z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i uważam, że jest świetnie wyposażona i jestem bardzo wdzięczna, ponieważ jest to miejsce, gdzie rzeczywiście miałam okazję zapoznać się z różnorodnym sprzętem, takim jak Arduino, sensor Kinect, który pozwala na sczytywanie informacji o położeniu ciała, jak również sylwetki, różnorodne projektory, ekrany. I myślę, że to niesamowicie poszerza możliwości kreacyjne. Jest to niesamowicie ważne, żeby zaprezentować młodym twórcom właśnie te możliwości, ale również wytłumaczyć, jak one dokładnie działają, ponieważ wydaje mi się, że w każdym z nas jest ogromny strach przed czymś, czego nie znamy, zwłaszcza przed technologią, która jednak jawi się jako taki wielki potwór nie do sprostania, nie do zrozumienia, a jest naprawdę do oswojenia. Wydaje mi się też, że niesamowicie niezbędne są po prostu programy, dostęp do licencji programistycznych, które umożliwiają kreację, czy to Touch Designer, czy to Adobe, Resolum, nie wiem, www, czy jakoś tak. Tak, myślę, że to są takie podstawowe rzeczy. Oczywiście też kontrolery MIDI, które ułatwiają nam działanie, żeby od samego początku zapoznawać właśnie młodych ludzi z takimi sprzętami. Nie mam doświadczenia uczelnianego, ponieważ wiedzę zdobywałam sama, jestem samoukiem jakby w tej materii, którą się zajmuję. Oczywiście korzystając z wszelakich kursów, masterclassów i tak dalej. Natomiast sądzę, że pewnego rodzaju otwartość umysłów profesury, czy też w ogóle ludzi, którzy działają na uczelni, jest tutaj kluczowa. Wspaniałym byłoby angażowanie na przykład zagranicznych twórców, sprowadzanie ich, przeprowadzanie warsztatów. Nie wiem, czy coś takiego ma miejsce, ale jakby wprowadzanie troszeczkę innych perspektyw z różnych miejsc, z różnych zakątków świata, żeby jednak trochę poszerzać horyzont. Plus oczywiście zaplecze technologiczne jest tutaj kluczowe, prawda, żeby była ta przestrzeń i możliwość dostępu do narzędzi, które umożliwiają rozwój. Ja też bym zalecał przede wszystkim większą otwartość. Mogę się wypowiedzieć w kontekście sztucznej inteligencji, bo to jest sfera, w której się angażuję i niestety polskie uczelnie i europejskie uczelnie w sumie też, no to jest beton w tym temacie. Na mojej uczelni na przykład jest zakaz używania narzędzi sztucznej inteligencji, na przykład do kreowania obrazów czy tekstów. Jest to oczywiście absurdalne, ponieważ każdy i tak to robi, nie da się tego odróżnić od pracy człowieka, nikt nikomu tego nie jest w stanie udowodnić, że poprosił sztuczną inteligencję o zrobienie tej pracy. Także tworzy się sytuacja, w której zamiast zaakceptować to, że świat poszedł do przodu, są technologie, które obalają zasadność tego starego systemu nauczania, broni się uporczywie go, zamiast zintegrować się z systemem nauczania, a na przykład Amerykanie, uczelnie w Chinach mają inne podejście i coraz częściej integrują się z tymi nowymi technologiami. A druga sprawa, która moim zdaniem jest może nawet jeszcze bardziej kluczowa, to to, żeby zapewnić studentom narzędzia, licencjonowane, najlepsze narzędzia programistyczne, sztucznej inteligencji, designerskie. Często słyszę od moich kolegów, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim, że oni muszą używać pirackich programów do statystyki albo jakichś tam nielicencjonowanych open source. No, nie wydaje mi się, żeby to było najbardziej produktywne, jeśli ci ludzie potem mają iść albo tworzyć coś samemu, albo mają iść do firm
i coś tworzyć dla nich na licencjonowanych narzędziach, żeby oni ich nie poznawali w szkole. Trochę strata czasu. To ja tylko pozwolę sobie wtrącić, że i obronić moją tutaj akademię, że my mamy profesora, który zajmuje się ściśle sztuczną inteligencją, również sam ją programuje i powstały już nawet dyplomy licencjackie w oparciu właśnie o współpracę ze sztuczną inteligencją, powołujące takie pytania o naszą przyszłość, o sensowność antropocentrycznego podejścia, które wciąż jest dość wiodące, także bardzo współczesne myśli. Ale zgodzisz się chyba, że to jest wyjątek, a nie reguła. Wiesz co, nie działam z innymi akademiami, także trudno mi powiedzieć. Jednak myślę, że cechuje mnie dość optymistyczne podejście. Myślę też, że Akademie Sztuk Pięknych mają w sobie tą prężność działania ze współczesnymi nurtami, także chciałabym tylko to zaznaczyć. Nie? No to super. Kontynuując wasze wątki i nazywając to może troszkę inaczej, akademie, w ogóle uczelnie wyższe muszą stać się inkluzywne. Muszą przestać myśleć o tym, że są jedynymi narzędziami do transmisji wiedzy. To jest wielki problem. To jest to, co mówicie właśnie o nowych technologiach, o tym, jak totalnie został stolik wywrócony przez sztuczną inteligencję i rzeczywiście prowadzenie zajęć tylko tak, że rzeczywiście robimy tylko prezentacje i całe 1,5 godziny to jest klikanie slajdów, to jest całkowita strata czasu. Akademia, tak jak wcześniej mówiłem, czy w ogóle uczelnie wyższe muszą stać się bardziej tymi miejscami, które inspirują, które prowadzą, które również pokazują narzędzia. Natomiast z perspektywy artystycznej oczywiście trzeba zapoznać z tymi narzędziami, przede wszystkim te, które z nami najdłużej zostaną, więc open source'owe rozwiązania nie zawsze są najgorsze w tym wypadku. My, kompozytorzy, wielokrotnie korzystaliśmy z narzędzi, które przez kilka lat później przestały funkcjonować. Dany programista na przykład nie dostał stypendium i wszystko poszło w nicość. Wszystko, co było na przykład w danym narzędziu, było programowane, więc bardziej chodzi o wykształcenie takiej osobowości, takiej tendencji, że ja chcę szukać i bardziej do tego bym zmierzał. To, że tak jak powiedziałem, to, że akademie powinny być jak najlepiej wyposażone, to prawda. Ja mówię oczywiście z perspektywy akademii artystycznej, natomiast na uniwersytetach to, co się później znajdzie na rynku, te narzędzia, jak najbardziej powinni być ludzie do nich nauczani. Natomiast na uczelni artystycznej potem sam decyduję, z jakich narzędzi korzystam i sposób, w jaki w nich korzystam, nawet totalnie naginające reguły, jak zostało dane narzędzie przygotowane, definiuje moją osobowość artystyczną. Więc nie robiłbym bardzo ścisłego curriculum, bo później się okaże, że to jest ze stratą dla sztuki, krótko mówiąc. Ja jeszcze zapytam o sytuację twórcy. Przede wszystkim mam tu na myśli plastyków, którzy tworzą obrazy i tutaj uśmiecham się do Milana. Co powinien zrobić taki twórca, który chciałby odnaleźć się na cyfrowym rynku sztuki? Jak to wygląda i jak to działa? No musiałby na pewno poznać jego takie podstawowe infrastrukturę i zasady. Czyli cyfrowy rynek sztuki w tym kształcie, w jakim on obecnie funkcjonuje, jest bardzo mocno powiązany z tą całą infrastrukturą kryptowalutową. Czyli płatność, wymiana tych dzieł sztuki odbywa się w ramach tej infrastruktury kryptowalutowej, więc wydaje mi się, że poznanie tego jest dosyć fundamentalne, żeby zacząć na nim działać. Ale jednocześnie jest to też duża szansa, ponieważ bariera wstępu do tej infrastruktury jest bardzo niska. Nie trzeba mieć żadnych kontaktów z galeriami, żeby sprzedać swoje dzieło na cyfrowym rynku sztuki. Nie trzeba mieć żadnych znajomości, wystarczy mieć talent i wystarczy dać się innym zauważyć, promować się w ramach istniejących już forów, głównie internetowych. Także wydaje mi się, że to jest duża szansa. To w takim razie wróćmy jeszcze do tematu sztucznej inteligencji, bo tutaj zaczęliśmy o tym rozmawiać. Jak myślicie, czy ta sztuczna inteligencja to jest szansa, czy wyzwanie, czy zagrożenie dla twórców? No ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. No z jednej strony trochę takiej roboty technicznej, trochę żmudnej może nam odejść, czyli jednocześnie jest szansa, że po prostu ułatwi nam pracę, przyspieszy pewne procesy. Czy jest zagrożeniem? Nie wiem, no myślę, że jest jednym z tych takich elementów po prostu rewolucji w ogóle technologicznej, który zmieni nam warunki działania i jeszcze nie wiem, w którym to pójdzie kierunku, ale
nie wiem, czy nas kompletnie zastąpi. Na razie wykorzystujemy to jako narzędzie, z którym jakoś próbujemy współpracować, którym się próbujemy posiłkować. Wykorzystujemy narzędzia do tworzenia obrazów po to, żeby komuś coś bardziej właśnie zobrazować, proponując pewnego rodzaju rozwiązania albo scenariusz. Więc no ciężko stwierdzić. Na razie myślę, że uczymy się obchodzić z tą sztuczną inteligencją, no a to w jakim stopniu ona się rozwinie, może być tak, że nas zastąpi, ale może się wytrąci jakby w procesie tego wszystkiego zupełnie coś innego, jakaś nowa jakość. Bardzo piękny przykład z dokładniejszym obrazowaniem, prawda, że nam artystom wizualnym łatwiej jest mówić o obrazie, a osobom niepracującym z nim trudno go zobaczyć, nawet jeśli opisujemy go słowami. Bardzo lubię myśleć o technologii jako o naszym partnerze, prawda? Proszę zauważyć, że w momencie, kiedy powstały na przykład maszyny, które umożliwiły nam produkcję taśmową, ludzie zaczęli się zajmować właśnie rozwojem czy to technologii, czy to kultury, filozofii. Także wydaje mi się, że za każdym razem, kiedy pewne procesy myślowe, które mogą być zastąpione poprzez właśnie techniczne aspekty, odchodzą od naszych obowiązków, my idziemy w stronę, która jest może jeszcze nam nieznana, może bardziej kreatywna. Także ja, tak jak ty, widzę ogromną ciekawość po prostu, czy ogromną nadzieję na coś zupełnie nowego, co przyniesie nam współpraca właśnie z nową technologią. Jednak uważam, że sztuczna inteligencja również wymaga pewnego szacunku z naszej strony, że ona jest w niej jednak coś tajemniczego, coś, czego jeszcze do końca może nie rozumiemy, dlatego wydaje mi się, że musimy ostrożnie się z nią obchodzić i pamiętać o tym, że my też musimy wykształcić w sobie pewne aparaty poznawcze, żeby z nią funkcjonować, żeby właśnie, bo nie wiem, czy do końca jest tak, że obraz, który ja jako człowiek wytworzę i ten, który wytworzy sztuczna inteligencja są tożsame. Wydaje mi się, że nie do końca. Nie do końca. Dla mnie sztuczna inteligencja to jest kolejne narzędzie. Kiedy wymyślono daguerreotypię, wszyscy malarze w Paryżu wpadli w popłoch, powiedzieli, że to jest już koniec ich pracy, już jest po nas, już jest naprawdę koniec. Do tej pory istnieje malarstwo. Natomiast jest istotne mieć świadomość medium. Wiadomo, jest takie hasło medium is the message i to wszystko jakby praca z danym narzędziem, nauczenie się go, jego wyrazowości w pewien sposób determinuje utwory, czy też dzieła artystyczne, które w ten sposób powstają. Jeżeli mówimy, że nie rozumiemy sztucznej inteligencji, które de facto to są narzędzia zaawansowane bardzo oczywiście, narzędzia przede wszystkim statystyczne, to co my artyści z czym możemy pracować na przykład na gruncie muzycznym, co na przykład w aspekcie analizy dźwięków czy syntezy dźwięku, to są przede wszystkim narzędzia statystyczne. Jeżeli mówimy, że nie rozumiemy sztucznej inteligencji, to jest na podobnej zasadzie, jakbyśmy mówili, że do końca nie rozumiemy, jak działa nasza percepcja i my, ludzie, jako nasz mózg, jako nauki kognitywistyczne. Więc to są moim zdaniem dobre hasła, współpraca z nowymi technologiami, bo nowe technologie to jest, wiadomo, troszeczkę takie zapośredniczanie, takie wejście nasze technologiczne w rzeczywistość, troszeczkę poszerzenie naszych możliwości też percepcyjnych i poprzez współpracę z nowymi technologiami my się do niej ustosunkowujemy i się dowiadujemy czegoś nowego o samych sobie. I broń Boże, nie patrzę na to jako na zagrożenie, tylko jako na nową sytuację, w której musimy się aktualizować, musimy się afirmować. No to ja mam troszeczkę inne zdanie niż inni. Wydaje mi się, że to jest taki dżin, który wyszedł z butelki, już do tej butelki nie wróci i on może być zarówno szansą, jak i zagrożeniem w zależności od tego, co się stanie teraz, jak różne grupy interesów wokół tej sprawy poprowadzą ją dalej, bo jeśli sztuczna inteligencja potrafi w ciągu 30 minut napisać mi książkę Stephena Hawkinga w takim stylu jak Stephen Hawking i z takimi samymi Stephen King, przepraszam. Jak Stephen King z takimi samymi cechami, plot twistami, no to na pewno jest to jakieś zagrożenie, tak? Ponieważ pisarzowi zajęłoby to, nie wiem, 6 miesięcy. Jeśli potrafi mi wygenerować obraz, którego artyście zajęłoby stworzenie 48 godzin w 2 minuty, to znowu jest to zagrożenie. Może to, wydaje mi się, że po pierwsze jest bardzo ważna kwestia tego, i to już się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, żeby artyści domagali się tantiemów za dzieła, które
zarówno pisane, jak i muzyczne, jak i wizualne, które wchodzą do tej sztucznej inteligencji, bo te wszystkie silniki, one funkcjonują w taki sposób, że się je karmi bardzo dużą ilością tekstów, obrazów i one dzięki temu się uczą, jak piszą ludzie, jak malują ludzie, wyłapują pewne wzory, schematy w tym, ale jednocześnie wasza praca jest wykorzystywana całkowicie za darmo przez firmę w Stanach Zjednoczonych, która pobiera opłaty za korzystanie z tej sztucznej inteligencji. Tak, ale chciałbym zauważyć, że to nie byłaby sytuacja nowa. Mamy podatek reprograficzny, czyli wiadomo, w Polsce trwają dyskusje na ten temat, bardzo gorące, między innymi w trakcie kampanii wyborczej, natomiast taki podatek od lat funkcjonuje w Niemczech, czyli od każdych właśnie urządzeń transmisji dzieł sztuki, czy magnetofonów, czy innych rzeczy, jest odpowiedni podatek odprowadzany, który później jest redystrybuowany poprzez związki zawodowe artystów. Więc nie jest to sytuacja nowa, gdzie jest zauważenie w pewnym zakresie przewagi tych technologii i poprzez taką społeczną zgodę, bo wprowadzamy właśnie to ustawami, rękami i głosami naszych przedstawicieli w rządach, my mówimy, że chcemy właśnie innej redystrybucji w tym momencie. No i jeszcze kończąc ten wątek, wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja jest przede wszystkim zagrożeniem dla takich artystów, grafików, pisarzy, którzy piszą na przemiał, że wybitnego dzieła ona nie podrobi, nie stworzy sama, ale jeśli są ludzie, a dużo osób tak pracuje, nie ma w tym nic złego, którzy po prostu masowo tworzą grafiki, masowo tworzą teksty, ghostwriterzy i tak dalej, no to dla nich ona rzeczywiście jest zagrożeniem, bo poziom tego outputu nie jest jakiś wybitny i ona jest w stanie to powtórzyć taniej i szybciej. Dobrze, to zapytam jeszcze z perspektywy waszych znajomych. Jak widzicie, w jaki sposób podchodzą do nowych technologii w sztuce wasi rówieśnicy? Czy jest już ta otwartość większa? Jak to wygląda? Ja nie wiem, czy chciałabym się odnieść do moich rówieśników, bo wydaje mi się, że jesteśmy już albo dorosłymi, albo już jeszcze młodymi dorosłymi. Natomiast jestem również wykładowcą i to, co mnie niesamowicie, wykładowczynią, przepraszam, to, co mnie niesamowicie zaskoczyło, to to, że jeszcze 4 lata temu, kiedy zadawałam pytanie, czy spotykają się z pewnym umniejszaniem dzieł, które stworzyli za pomocą przy pomocy komputera, czy właśnie digitalnie, to pojawiały się te odpowiedzi, że tak, że bardzo często nie są uważani za artystów, czy to dzieło jest uważane za posiadające niższą wartość, a aktualnie, kiedy zadaję to pytanie, to pojawia się zdziwienie, ale zdziwienie spowodowane pojawieniem się mojego pytania. Także wydaje mi się, że te 4 lata zupełnie zniosły tą różnicę, gdzie na przykład w przestrzeniach galeryjnych, czy wśród bardziej dojrzałej tej kadry akademickiej cały czas spotykam się jednak z taką sytuacją, gdzie wyżej jest ceniony obraz analogowy, a nie digitalny. Myślę, że każdy wyżej ceni to, co dobrze zna, prawda? Także chociaż w moim odczuciu to ta różnica zostanie zniesiona zupełnie i te media się przeplatają i na tym polega ich piękno, że tak na dobrą sprawę nie mamy już analogowych i komputerowych, tylko właśnie gdzieś tam albo współpracy między nimi, albo bardzo ciekawe hybrydy, albo często jedno wspiera drugie, co też jest bardzo interesujące. Patrząc na ludzi, którzy gdzieś tam mi towarzyszą i jakby środowisko, w którym pracuję, przebywam, to wszystko zależy od stopnia otwartości i potrzeb, bo bywają ludzie, którzy jakby niechętnie korzystają z nowych możliwości, ze sztucznej inteligencji, a jednocześnie jest masa takich, którzy jakby podjęli temat dosyć naturalnie i swobodnie po prostu korzystają, żeby na przykład sobie pomóc w pewnych kwestiach. Także myślę, że to jest bardzo indywidualne, aczkolwiek te narzędzia są coraz prostsze, więc sięganie po nie nie jest aż tak wysiłkowe, ponieważ no, my też żyjemy w czasie, gdzie te media wszędzie są używane. No, mamy TikToka, mamy te wszystkie środki przekazu, które jednak wymagają, nie wiem, klikania w aplikacjach i montażu na przykład na telefonie. No to wszystko jest po prostu dostępne i coraz częściej się z tego korzysta. Także myślę, że to takie przejście z tego nieużywania do używania właśnie tych nowych technologii jest bardzo takie gładkie, nie? Jakby zaczynamy po prostu z tego korzystać szybciej, wolniej, w zależności od potrzeby. A to bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Chciałam cię zapytać, czy
czujesz tak jak ja, że to jest bardziej pokoleniowa różnica, czy właśnie tak jak mówiłeś, że bardziej wynikająca z osobowości, z charakteru? Myślę, że i to, i to. się zgadzamy. Tak. Mi się wydaje, że w moim pokoleniu adopcja tych nowych technologii jest najlepsza. I to rzeczywiście wynika z osobowości w takim sensie, że są osoby, które są po prostu tym zainteresowane lub szukają sposobów, żeby uprościć swoją pracę i mają takie prorozwojowe podejście, że cały czas szukają nowych możliwości na to, jak jakoś to swoje życie zautomatyzować, a są takie, które tego nie robią, no i wtedy ta różnica jest widoczna. Ale głównie to jest różnica pokoleniowa. Ja się bardziej martwię o tych starszych ludzi, bo mam wrażenie, że świat dzisiaj się zmienia tak szybko, że on po prostu im odpływa. I on się będzie zmieniał prawdopodobnie jeszcze szybciej i będzie starszym ludziom, nawet pokoleniu naszych rodziców, odpływał jeszcze bardziej. I to wydaje mi się największe zagrożenie. Widzisz, że można coś w tej materii zrobić? No chyba indywidualna inicjatywa musi tutaj zadziałać lub jakaś rządowa, no nie wiem. A nie myślisz, że jeżeli to wszystko postępuje tak szybko, to nie będziemy tworzyć również takich form technologicznych, które właśnie będą wprowadzać starsze pokolenia do tych nowych trendów? No na pewno, ale to już będzie na niskim poziomie, bo mi się wydaje, że nie chodzi tylko o korzystanie z technologii, tylko chodzi o korzystanie z niej na wysokim poziomie, bo każda technologia ma jakiś potencjał i w zależności od tego, jak głęboka jest wiedza użytkownika, on może wykorzystać tego potencjału 1/3, połowę albo całość. I nawet w moim pokoleniu na przykład osób, które wykorzystują pełny potencjał tych narzędzi AI-owych, ja bym powiedział, że nie jest dużo, jakby to nie jest większość, to jest mniejszość. I nie chodzi tylko o to, no w nowoczesnej gospodarce wszyscy ze sobą troszeczkę rywalizujemy o nie wiem, miejsca na wernisażu, czy o sprzedanie jakiegoś dzieła, czy o miejsce pracy, cokolwiek, o kontrakt. I w momencie, w którym nawet jeśli nauczymy tych starszych ludzi, żeby korzystać z tych narzędzi na poziomie takim początkującego, to dla mnie to nie jest wystarczająco. Wydaje mi się, że to wciąż ich stawia na przegranej pozycji w dzisiejszej gospodarce. To ja dodam słowo, o którym właśnie cudzysłów nowoczesna rzeczywistość rynkowa może zapomnieliśmy właśnie w kontekście osób starszych i nowych technologii. Solidarność. Paradoksalnie. Mówi się też takie powiedzenie, że nie nauczy się starego psa nowych sztuczek i moim zdaniem to trzeba uszanować. Też widząc na przykład po przykładach moich profesorów, nauczyli się korzystać z pewnych technologii i opanowali je w sposób indywidualny, perfekcyjny, ale już w pewnym momencie jest taka właśnie rzeczywistość właśnie rynkowa też weryfikuje. Ja nie mam ochoty i czasu się uczyć nowej technologii, bo wypracowałem swój język pracy z danym medium i ja nie potrzebuję się uczyć nowych technologii, bo to, co jest teraz, to, co ja opanowałem kilka lat temu i zatrzymałem ten swój, powiedzmy, wykładniczy progres, mi to wystarcza w zupełności. I uważam, że to trzeba uszanować, że to jest bardziej obszar negocjacji, dyskusji, jak się mówiłem o tej afirmacji. I czy to powinny być programy rządowe, czy to powinna być troska osób w rodzinie, w najbliższym środowisku. Na pewno nie chciałbym takiej sytuacji, że na siłę pewne osoby zmuszamy do tych technologii, żeby było jak w tym memie hey, how do you do fellow kids, jakby nie. Przy czym mi się wydaje, że oczywiście ktoś może indywidualnie w swojej grupie na uczelni, w jakimś hermetycznym środowisku być zadowolonym z 10-letniej technologii i z tego, jak on nauczył się ją obsługiwać, ale znowu żyjemy w świecie, który jest bardzo mocno konkurencyjny. Uczelnie konkurują ze sobą w rankingach, które są ustalane na podstawie tego, kto pisze jakie prace, ile te prace są cytowane, kto dostaje jakie nagrody i tak dalej, i tak dalej. I nie wydaje mi się, że można żyć w takim wyłączeniu od tego i jednocześnie być skutecznym w tym nowoczesnym świecie. No ale po to są też zespoły badawcze i po to są też asystenci, że jak na przykład dany profesor danych technologii w danych systemach się nie orientuje, po to uczelnia właśnie prowadzi ciągły czy nabór, czy obserwację danych technologii, korzystanie, nie wiem, nawet taka prosta rzecz, jak korzystanie z menadżerów bibliotek do cytowania. Nie wszędzie na wszystkich uczelniach jest to wprowadzone, a powinno być, szczerze mówiąc, ale jeżeli już mówimy o zespołach badawczych, które prezentują dane uczelnie, to się znajdzie osoba, która się w danej technologii orientuje i bardziej tak bym to widział, że nie chciałbym od jednostek wymagać bycia na bieżąco ze wszystkim, tylko może tę odpowiedzialność i sielek ciężkości przenieść bardziej na grupy.
No ja uważam, że profesor, który sam coś ogarnia, zawsze będzie miał łatwiej niż profesor, który potrzebuje innej osoby do tego, żeby coś ogarnąć. No to na pewno, tylko że I zawsze będzie miał przewagę nad nim, żeby dać lepszy rezultat swojej pracy. A nie uważasz, że współczesny świat jest na tyle zawiły i kompleksowy, że nie ma już po prostu osób, które indywidualnie są w stanie wszystko pojąć. Wydaje mi się, że nasza przyszłość leży właśnie we współpracy, w dialogu z innymi. I chciałabym jeszcze zauważyć, że cały czas mówimy o pełnym opanowaniu narzędzia, jednak wydaje mi się, że my twórcy nie potrzebujemy pełnego opanowania narzędzia, tylko potrzebujemy kreacji poprzez narzędzie, we współpracy z narzędziem, ponieważ kiedy ja tworzę, ja szukam w sobie tych obrazów, w tym, co mnie otacza, żeby poprzez właśnie moją kreację oddać coś, czego źródło ja mam w sobie. Także wydaje mi się, że tutaj też nie wydaje mi się, żebyśmy rywalizowali. Nie wiem, jak ty czujesz, Maćku, bo jesteśmy w podobnym wieku, tworzymy również w podobnych miejscach. I ja patrzę na twoje dzieła, czy twoje dzieła, które powstały we współpracy z Bartkiem, jako coś cudownego, wspaniałego, bardzo je lubię, ale wiem, że nie jestem w stanie ich wytworzyć i również to nie są moje estetyki. Doceniam je, ale też nie czuję w tobie rywala, bo uważam, że ty pokazujesz siebie, ja pokazuję siebie i możemy po prostu poszerzać nasze pojęcia estetyczne, nasze doznania i działać razem, rozmawiać o tym, pokazywać sobie nowe rzeczy. oczywiście, właśnie to, o czym mówiłem, że możemy z różnych narzędzi korzystać i nikt nas tu nie powinien za uszy przymuszać, że teraz wyszła nowa aktualizacja danego programu i musisz ją opanować, bo za chwilę ciebie rynek dogoni. Też bardzo lubię twoje współpracę z Sylwestrem. On z kolei korzysta z narzędzi analogowych o ile się orientuję, analogowych syntezatorów dźwięku. No To jest lira elektryczna, nie wiem, czy ona jest analogowa, czy... Analogowo-cyfrowa może to jest właśnie hybryda. Hybryda. Natomiast krótko, nie schodząc na definicję, ja pracuję czysto wirtualnie na komputerze, więc to jakby są inne narzędzia, a poruszamy się oczywiście też w innych estetykach, ale gdybyśmy występowali na festiwalu, mielibyśmy tę samą plakietkę Audiovisual Art, więc jakby korzystanie z narzędzi, na co ja się zdecydowałem, pozwala mi wykształcić tą osobowość. I ja nie chcę żyć w rzeczywistości, w której jestem ciągany jako artysta za uszy. Oczywiście chcę, żeby w moim otoczeniu były osoby, życzyłbym sobie tego, które w sposób empatyczny podejdą do tych technologii i do osób, które na przykład nie nadążają. Z różnych względów, nawet nie czysto, powiedzmy, potocznie przerobowych, tylko z czysto życiowych. Nie każdy ma po prostu okazję i to nie będzie tak, że wszyscy będą musieli ze wszystkim być na bieżąco. Dlatego ja tylko zamykając, solidarność międzypokoleniowa w tym aspekcie również. I ja pozostanę jednak przy stanowisku, że opanowanie narzędzi jest dosyć ważne. Jak idziemy na wystawę Van Gogha, mówimy o nim mistrz, to dlatego, że opanował mistrzowsko sztukę pędzla, opanował mistrzowsko znajomość płótna, opanował mistrzowsko znajomość farb i dzięki temu jest mistrzem. Akurat Van Gogh jest bardzo specyficznym malarzem i na akademii, gdyby go danymi właśnie epoki, co jest mistrzostwem warsztatowym, czy na przykład, może oddam to plastykom, ale krótko mówiąc, wedle miary akademii tamtego czasu, czyli najlepszych technologii, nie byłby najlepszym malarzem. Więc nie wiem, czy to jest dobry przykład akurat. Zginął w nędzy. No to przede wszystkim. No ja myślę, że generalnie współpraca jest kluczowa i ponieważ powiedzmy każdy z artystów czy specjalistów posiada pewnego rodzaju umiejętności, zdolności, specjalizuje się w danych programach, ma różne tam preferencje, jeżeli chodzi o używanie narzędzi. Świetna jest dla po prostu pracy i działania jakby taka kolektywna, zbiorowa aktywność i jakby cudowne byłoby to, gdyby jeszcze było to jeszcze bardziej inkluzywne i myślę, że tutaj świetne zadanie pełniłyby jakieś takie działania włączające osoby, które na przykład nie mają takiego dostępu do wiedzy albo nie wiedzą jak zacząć, czyli jakieś systemy edukacyjne, które mogłyby włączać nawet międzypokoleniowo poszczególnych ludzi, tak żeby jednak trochę ich wciągnąć w ten świat technologii, oswoić z nimi, nie wiem, prowadzić jakieś specjalne programy, które no jakby trochę zmiękczą ten poziom trudności, które mogą napotkać na starcie. Ja też od razu zapytam o perspektywę widza, odbiorcy takich dzieł, bo podejrzewam, że to zainteresowanie właśnie sztuką wykorzystującą nowe technologie no jeszcze nie jest aż tak duże, ale może się mylę. W takim razie jak publiczność podchodzi do waszej sztuki i jakie tutaj widzicie możliwości, żeby, nie wiem, być może edukować?
Wydaje mi się, że właśnie te nowe technologie są nam bardzo bliskie. Mamy je na co dzień. I niesamowicie mnie zaskoczył taki projekt, który sama zrealizowałam i nazywał się LCD Poetry, kiedy na wyświetlaczach LCD pisałam wiersze. I wiersz wydaje mi się taką już dość starą formą, po którą rzadko kto sięga, a jednak właśnie przez to, że one były wyświetlane na tych Liquid Crystal Display, przyciągnęły ogromną uwagę młodych ludzi. Również oni przychodzili do mnie później i opowiadali mi, co uważają, że mówię. I to mnie zaskoczyło, prawda, że ta nowa technologia może dać drugie życie pewnej formie literackiej czy plastycznej. Co do wizualności opartej o generatywność, czy opartą o kreację komputerową, wydaje mi się, że ona często jest trudna i obca cały czas, jednak ja w swoich pracach staram się nawiązywać do natury, do jakichś takich zjawisk przyrodniczych i dzięki temu po prostu pokazywać tą bliskość estetyki, którą powołuję. Natomiast interaktywność dla mnie jest taką drogą, która właśnie na nowo zbliża ludzi do sztuki, że przez to, że mamy tyle interaktywności w codzienności, no nawet na przykład wejście do galerii handlowej, która jest na czujkę, prawda? Także to technologia otwiera nam drzwi, a nie my sami. Pokazuje, że możemy stać się tym dziełem sztuki, możemy gdzieś tam blisko go doświadczyć, bez właśnie tego muzealnego strachu, bo jednak te white cube'y, czy ta niemożność dotyku w muzeum zawsze były takim aspektem, który odstraszał społeczeństwo. A właśnie w tych nowych technologiach widzę taką szansę na ponowne zbliżenie ludzi do sztuki, zwłaszcza sztuki współczesnej. No, nowe media na pewno nie są niczym nowym, w sensie mówię w takim kontekście, w którym ja się na przykład odnajduję, czyli w sztukach wizualnych, w kontekstach klubowych, festiwalowych, nie wiem, nawet na festiwalach filmowych. To jest coś, co już po prostu towarzyszy od wielu lat. No i teraz po prostu zaczynają się pojawiać różne modyfikacje, różne technologiczne nowinki oczywiście też istnieją i faktycznie no, coraz częściej są używane te interaktywne projekcje, takie, w które użytkownik też może mieć jakąś ingerencję, czyli nie jest to jednostronny przekaz w sensie i odbiór, tylko też może nastąpić pewnego rodzaju interakcja, co włącza tego użytkownika, zwiększa jego imersyjność, to, że jednak większą ilość zmysłów może zaangażować w dane zdarzenie wizualne, co myślę, że jest bardzo fajnie aktywizujące, prawda? I no, to może być taką nowością, bo kolejną taką kwestią no to może być po prostu różnica w rozmiarach projekcji albo powierzchni projekcyjnych. No w tej chwili ekspozycje muzealne, na przykład Van Gogh czy też innych artystów, malarzy możemy spotkać w formie projekcji diodowych w niektórych takich formach instalacji, prawda, które podróżują po całym świecie. Więc no to już się dzieje od wielu lat, no i tylko się zmieniają, że tak powiem, skale projekcyjne, intensywność interakcji. To też jest świetne właśnie korzystanie z takiej wspólnotowości, tak jak idziemy do kina i przeżywamy wspólnie seans i jednak łączymy się w tym doświadczeniu, tak samo też w takim doświadczeniu byciu imersyjnie w danej przestrzeni, która jest wizualnie interaktywna, no też coś nam robi pod kątem takim społecznym. Inaczej się ma sprawa natomiast w kwestii urządzeń, które korzystają w sensie technologii VR-owych, bo one nas z kolei oddzielają od tego kolektywnego przeżycia. Także no też tutaj mamy jakby różne warianty korzystania z technologii. Albo się bardziej wyodrębniamy, albo się jeszcze bardziej tak kolektywizujemy w obrębie doznawania sztuki. Z moich doświadczeń, szczególnie w sferze sztuki cyfrowej, na pewno to nowe medium pozwala na większą interakcję pomiędzy artystą a odbiorcą. A w szczególności, może odbiorcą to za dużo powiedziane, nabywcą tego dzieła sztuki. Ponieważ trendem jest, że firma, lub grupa artystów lub artysta indywidualny, którzy tworzą kolekcję dzieł sztuki, potem kupienie tego dzieła sztuki, wyrobienie go razem z artystą pozwala dostać kolejne, wziąć udział w jakiejś interaktywnej grze, która prowadzi nas dalej, czyli to jest pewne doświadczenie. To nie jest to, co daje nam sztuka tradycyjna, że dajmy na to, kupujemy obraz, wieszamy go sobie na ścianie
i możemy sobie na niego patrzeć, ale generalnie na tym ta historia się kończy. Tylko firmy i aktorzy działający w branży sztuki cyfrowej starają się całkowicie przewrócić na głowę to doświadczenie i spowodować, żeby ono z nami zostało, a nawet żebyśmy zarobili na tym pieniądze, ponieważ są kolekcje, których nabywcy dzisiaj są o wiele bogatsi niż gdy byli w momencie nabycia. I bardzo dużo jest tutaj pomysłów, elementów składowych, które mogą być wykorzystane, ale głównie chodzi o to, że zmienia się to, że nasz kontakt z twórcą nie polega tylko na tej jednej interakcji nabycia obrazu, ale też jest kontynuowany dalej poprzez różne formy zabawy, formy spotkań, nabycia kolejnych dzieł sztuki i jest to o wiele głębszy rodzaj relacji niż wcześniej. To ja tylko króciutko dodam, że dla mnie dzisiaj w XXI wieku już żyjemy w rzeczywistości właśnie nie analogowej, cyfrowej, tylko już żyjemy w rzeczywistości postcyfrowej. Dużo ludzi ma już świadomość medium, jak ten na przykład proces cyfryzacji, kwantyzowania danych zachodzi, jak pracuje komputer, jak pracują nowe technologie, czy podczerwień, czy Kinect. Jakby procent osób, która mniej więcej wie, co się dzieje pod spodem, jest dużo większa, więc samą nowością, moim zdaniem, to już nie wystarcza. Dlatego ja sobie to, co się staram i co będę się starał, nie tyle wpajać, co prezentować moim studentom. Nie chodzi o korzystanie z nowych mediów, aby to było po prostu nowe, żeby to było interaktywne, bo to jest zawsze lepsze, bo jest dużo interaktywnych, śmieciowych aktywności w przestrzeni internetowej, o czym bardzo dobrze wiemy, sami na co dzień scrollując i będąc w różnych portalach. Chodzi właśnie o, bym powiedział, o jakość i sposób zakomponowania tych interakcji i świadomość medium, czyli ta rzeczywistość postcyfrowa, w której żyjemy, no to jest perspektywa, na którą staram się patrzeć na te rzeczy. To jeszcze może dodam taką rzecz, że w dobie jakby takiego przepychu technologicznego i software'owego, ja dopiero niedawno zaczęłam jakby znowu wchodzić w naukę różnych programów, tam właśnie interaktywnych, Touch Designera, program do animacji 3 Blender, który jest też taki open source'owy, ale przez wiele, wiele lat naprawdę korzystałam z głównego medium dosyć tradycyjnego, czyli z wideo. I jakby w dalszym ciągu jakby te tradycyjne środki wyrazu są aktualne, bo potrafią być bardzo silne. Więc nie zawsze trzeba sięgać po ekstremalnie najnowsze trendy po to, żeby móc być skutecznym w tym, co się chce powiedzieć, bo można sięgać po bardzo minimalistyczne środki i za pomocą nich po prostu osiągać bardzo dobre rezultaty. No to ja tutaj znowu będę chyba sam przeciwko wszystkim. Uważam, że jednak te interaktywne formy są bardzo ciekawe i przechadzając się po różnych muzeach europejskich czy światowych sztuki, jest im poświęcone coraz więcej miejsca tam. Na przykład niedawno byłem z mamą w Moko, które ma całe piętro poświęcone właśnie sztuce cyfrowej. Oczywiście te interakcje, jak wszystko w świecie sztuki, czasami są bardzo słabe, czasami są bardzo ciekawe i wartościowe. Zawsze jest jak pewne spektrum, ale moim zdaniem zamykanie się na to lub mówienie, że tak, możesz to zrobić, ale w sumie to nie powinieneś, nie ma żadnego przymusu, jakby, no to jest skazanie siebie na ograniczenie liczby odbiorców i być może irrelevancy, nierelewantność w przyszłości. Przepraszam cię bardzo, nie wkładaj nam słów, których nie powiedzieliśmy. My tylko apelujemy o świadomość medium. My nie mówimy, żeby w pewnym momencie przestać się rozwijać. Broń Boże. Nam chodzi po prostu o to, żeby mieć dobór narzędzi i oczywiście śledzimy na bieżąco te technologie i jesteśmy z tym, natomiast my jako artyści nie chcemy mieć po prostu przymusu, czy rynkowego, czy tym bardziej akademickiego na dostosowywanie się do pewnych rzeczy. To by naprawdę było zerwanie kontaktu z przeszłością, żylibyśmy tylko w teraźniejszości i to byłyby poważne decyzje wtedy, moim zdaniem, kulturalne. Przymusu nigdy nie ma, jest tylko wybór. Mi się wydaje, że ma konsekwencje. To, co chcemy przekazać, to to, że dla nas najważniejsza jest ekspresja, tak jak Emiko pięknie to nazwała właśnie tą siłą oddziaływania, czy dla mnie to są właśnie moje poszukiwania estetyczne, czy chęć pokazania czegoś, co dostrzegam sama. Nie wiem, co to będzie dla ciebie, Macieju, jakbyś skrótowo to nazwał, ale że właśnie ten przekaz estetyczny, wizualny to jest to, co nas napędza, a narzędzie, medium
jest sposobem, czy też naszą drogą, bo często patrzymy, co medium nam ofiaruje, przynajmniej może będę mówić za siebie, ja patrzę, co medium mi ofiaruje, jak kreuje i w nawiązaniu do tego stylu myślenia, który implikuje dany program czy dana technologia, zaczynam patrzeć trochę inaczej na te moje inspiracje, ale one zawsze jednak płyną ze mnie, z mojego postrzegania świata. Ja też myślę, że technologie po prostu są różnymi formami języka, dzięki którym komunikujemy się z odbiorcą i generujemy przekaz na różne sposoby, czy to korzystając z animacji generatywnych, czy z instalacji interaktywnych. No to jest po prostu narzędzie, język, za pomocą którego przekazujemy dane, wrażenie, komunikat, myśli, cokolwiek tam kto potrzebuje. Tutaj wiele razy też padło to, że współpracujecie między sobą. Czy nowe media jakby równają się interdyscyplinarności, czy jednak mogą być one od tej interdyscyplinarności wolne? Myślę, że to jest znak równości. Natomiast można o nowych mediach zacząć mówić od konkretnego medium. Można zacząć mówić właśnie o nowych mediach z perspektywy muzyki. Można się bardzo głęboko jeszcze wstecz cofnąć, oczywiście jakiś taki zrobić fikołek, no bo to interdyscyplinarność, muzyka, opera i tak dalej. Można to sobie wszystkie, synkretyczność sztuk, że to ideowo się o wiele wcześniej zaczyna. I dla osób, które wzrastają w tym środowisku, może to być lepszy punkt zaczepienia. Wskazanie na te rzeczy. I potem zobaczcie, nowoczesne realizacje oper, ile nowych środków jest wykorzystywanych, łącznie z projekcją wideo, ze światłami, też z narzędziami interaktywnymi. Więc ja bym powiedział, że to ostatecznie dąży do interdyscyplinarności, natomiast na samym początku można wyjść od nowych mediów w ramach starych mediów. Pamiętam pytanie, zastanawiam się. Ponieważ dla mnie to łączenie, prawda, ten dialog jest niesamowicie ważny. Czy to dialog z drugim twórcą, czy to muzycznym, czy to przestrzennym, kostiumologiem, scenarzystą. I właśnie patrząc też na naszą rzeczywistość jako na świat, który jest pełen specjalistów i gdzie nie ma możliwości, żebym ja była we wszystkim najlepsza. Wydaje mi się, że stąd bardziej wynika ta potrzeba interdyscyplinarności niż z samego medium, że po prostu razem jesteśmy w stanie tworzyć rzeczy naprawdę pionierskie, niesamowite, imersyjne właśnie. I wydaje mi się, że współczesna rzeczywistość oparta właśnie na tych wielu bodźcach, o których mówiła Emiko, wymaga trochę od nas bardziej złożonych realizacji, które jednak będą angażowały wszystkie nasze zmysły, albo jak najwięcej zmysłów odbiorcy, żeby ten jego odbiór był pełen, był zaangażowany i był naprawdę po prostu doświadczeniem. Także powiedziałabym, że nie z medium, a z charakteru rzeczywistości, w której żyjemy. Ja myślę, że są różne drogi i jak można być twórcą takim, powiedzmy, że absolutnym w materii, którą się wykonuje, czyli na przykład twórcą audiowizualnym, który za pomocą jednego, dwóch programów jest w stanie i skomponować muzykę elektronicznie i do niej stworzyć na przykład generatywne wizualizacje. Można być też, jakby mieć taki profil działania. Jak dla mnie byłoby to trochę smutne, ponieważ szalenie istotne i ważne jest interakcja z drugim człowiekiem, z drugim artystą. W sumie daje to o wiele więcej. 1 + 1 to jest 3 i mamy po prostu o wiele więcej możliwości ekspresji, wzajemnego bodźcowania się, inspirowania, szukania różnych rozwiązań. No ta interakcja po prostu stwarza nam jakieś nowe drogi wymiany i ekspresji danej materii. Także no, są po prostu na świecie bardzo złożone projekty audiowizualne, które mają w swoich szeregach po 10-15 osób, które zajmują się poszczególnymi komponentami elementów danego performance'u, na przykład audiowizualnego, czy też stricte wizualnego i to jest naprawdę potężna kolaboracja, która wymaga ogromnych nakładów pracy i jest to możliwe tylko i wyłącznie dzięki współpracy między wieloma osobami naraz. Moim zdaniem na pewno nowe media wymuszają interdyscyplinarność. Obserwuję to w dziennikarstwie na przykład, gdzie mało kto już pracuje w ten sposób, że siedzi w redakcji i pisze teksty, jak jeszcze 20-30 lat temu, ale większość osób wychodzi na ulicę, zadaje pytania, pracuje z kamerą również. Dzisiejsi dziennikarze to są bardzo często również osobistości medialne. No, prawie zawsze tak jest, że znani dziennikarze są osobistościami medialnymi.
Moim zdaniem 30 lat temu tak nie było. To się odnosiło tylko do dziennikarzy pracujących w programach telewizyjnych, ale już nie na przykład w gazetach. A dzisiaj po pierwsze zmienia nam się odbiorca, który ma już inne oczekiwania niż odbiorca z poprzednich pokoleń, a po drugie tych też sposobów mediów jest o wiele szersza gama. I na przykład dzisiaj publicyści, którzy wcześniej siedzieliby w redakcji, często są w programach na YouTubie i w ten sposób też dokonują ekspresji. Więc znowu ta multidyscyplinarność, ona jest moim zdaniem kreowana przez oczekiwania odbiorców, które się zmieniają i znowu ci, którzy jej nie zaakceptują, prawdopodobnie skażą się na mniejszy sukces, niż by osiągnęli, gdyby nie istniały taka rzeczywistość. To jeszcze pytanie od... A, przepraszam, macie jeszcze. Ja się na samym początku wypowiedziałem. Było. Do rejestru. To w takim razie jeszcze pytanie o to, jakie rozwiązania można byłoby wypracować na poziomie miasta, na poziomie regionu, aby ułatwić młodym, w ogóle twórcom, wykorzystanie nowych technologii i prezentowanie ich. Stworzyć miejsce, które będzie na tyle pojemne, żeby móc w nim działać swobodnie, jakąś instytucję kulturalną, jakiś niezależny obiekt, w którym jest przestrzeń, czyli o dużej kubaturze, gdzie jest cudowne wyposażenie aktualne z światowymi standardami, prawda? Czy to na poziomie oprogramowania, czy to na poziomie usprzętowienia. Myślę, że wpuszczenie tam artystów z różnych warstw, i tych bardziej undergroundowych, i tych bardziej mainstreamowych, i tych z poziomu uczelni, żeby mogli mieć szansę na wspólną kooperację, na wspólne porozumienie, na wspólną wymianę, właśnie stworzenie takiego community, które ich będzie zasilało i napędzało od wewnątrz. Myślę, że warto by sprowadzać ekspertów po prostu ze świata, którzy mogliby stanowić doskonałe źródło inspiracji. I to by było to, co umożliwiłoby na pewno rozwój i rozrost, że tak powiem, zainteresowań wokół nowych mediów, czy też aktualnych mediów. Ja się w pełni z Tobą zgodzę, nawet właśnie z przyjacielem Maćka Bartoszem staramy się popularyzować te nowe sposoby kreacji. Często spotykamy się z problemami, czy to właśnie przestrzeni, najczęściej jednak sprzętowymi, bo te sprzęty, żeby działały efektywnie, muszą być dość dobrej jakości, co wiąże się niestety z ceną. Ten problem przestrzenności, o którym wspominasz, również jest dość spory, ponieważ rzeczywiście, żeby ta projekcja była imersyjna, była silna, potrzebujemy projektorów o dużej mocy, potrzebujemy też dużego ekranu. Także rzeczywiście wydaje mi się, że tak jak mamy domy kultury, które jednak opierają się na dość tradycyjnych mediach, czy na teatrze, na tańcu, to właśnie taka nowa przestrzeń dla nowych technologii byłaby wspaniałym miejscem. Myślę, że jednoczącym wielu ludzi, którzy właśnie, tak jak było powiedziane, potrafią zebrać informacje z internetu, potrafią się wykształcić, jednak nie mają przestrzeni na tyle wyposażonej, żeby móc zweryfikować te swoje umiejętności. Powtórzyłabyś pytanie, proszę, bo nie słyszałem początku. Jakie można wypracować rozwiązania na poziomie regionu czy miasta, które umożliwiłyby prezentację i tworzenie sztuki z udziałem nowych technologii? To myślę, że na pewno, tak jak poprzednicy powiedzieli, trzeba zainwestować w nową infrastrukturę, trzeba zintegrować te istniejące instytucje, takie jak domy kultury, z nowymi formami audiowizualnymi, bo czemu nie? Te przestrzenie już są, często nie są zagospodarowane na maksa. Wydaje mi się, że najwięcej można zrobić na poziomie centralnym, po prostu dając finansowanie odpowiednie kulturze, która jest mocno niedofinansowana w dzisiejszej rzeczywistości, ale na poziomie regionalnym myślę, że głównie integracja tej infrastruktury, która już jest, z potrzebami tych nowych mediów. Ja dodam, że patrząc po funkcjonowaniu innych ośrodków europejskich, gdzie miałem okazję, nawet będąc na Erasmusie w Oslo, poruszać się choćby w Notam, w Ośrodku Nowych Technologii Muzycznych, to są miejsca, które się później stają hubami.
Nie tylko nowych technologii, bo to zależy, ile oczywiście finansów włożymy w dany personel tam pracujący, ale poprzez te możliwości technologiczne, które są skumulowane w jednym miejscu, to nie będzie tylko dla naszych lokalnych artystów gratka, ale to będzie też powód, żeby na przykład na rezydencję czy na warsztaty zapraszać turystów z zagranicy. I to, o czym mówił mój kolega, również związanymi, pracującymi ściśle w nowych technologiach na przykład. Więc to nie tylko po to, żebyśmy my jako artyści mogli się pokazywać w kolejnym nowym miejscu, świetnie wyposażonym, więc doznania estetyczne na najwyższym poziomie. Nie tylko po to, żeby się pokazywać poza akademiami, bo nie każdy odbiorca przyjdzie na koncert na akademię muzyczną, nawet jeżeli wykorzystuje ona nowe technologie, ale te nowe technologie, które stają się zarzewiem nowych społeczności na przykład. Bardzo się cieszę, że jesteście reprezentantami różnych środowisk, bo z jednej strony tutaj artystycznie i muzycznie i wizualnie i plastycznie, z drugiej strony pod kątem przedsiębiorczości bardziej. Milan powiedział jedną ważną rzecz, żeby twórcy mogli zarobić. W takim razie, czy widzicie duże też zainteresowanie pracami z użyciem nowych technologii? Czy są zlecenia, czy są zamówienia na tego typu działania? Mi się wydaje, że coraz częściej rzeczywiście się pojawiają i wydaje mi się, że z tego powodu, że nie dość, że widzimy tą nową technologię coraz szerzej, coraz częściej, w coraz większej ilości miejsc, to również dlatego, że coraz więcej młodych ludzi posiadających wiedzę na temat tych nowych możliwości zaczyna pełnić rolę decyzyjną w instytucjach i z tego bardzo się cieszę. To, co kiedyś było w undergroundzie, teraz jest jakby integralną składową nawet i w świecie reklamy, także bardzo chętnie sięga się po różne rozwiązania z użyciem nowych technologii. No jedyną przeszkodą no to są oczywiście budżety i wiadomo, jakie mamy teraz czasy. Mamy czasy kryzysu, inflacji, więc wiadomo, że ta otwartość jest jednak, mimo że ona jest na te nowe technologie, jednak bywa ograniczona ze względów właśnie czysto takich finansowych, nie? Ale jest ona i jest zainteresowanie. To jest coś, co przykuwa uwagę, jest na czasie, więc no, z łatwością jest to sobie w stanie człowiek jakby wytłumaczyć, prawda, jakby i uzasadnić zastosowanie nowych technologii, czy to w komercji, czy to w innych kontekstach. Może ja na koniec, bo nie jestem artystą. Tak. Po prostu praca w nowych mediach, za pomocą nowych mediów, w produkcjach komercyjnych, film, teatr, telewizja, gry komputerowe, to jest codzienność. Korzystanie w ich sposób specyficzny, tworzenie własnego języka artystycznego, wyrażanie się za pomocą tych mediów, jak najbardziej sfera artystyczna, ale sfera czysto komercyjna no, wymaga od nas od znajomości i efektywnego korzystania z tych mediów, bo deadline'y nas rozliczają bardzo często i nowe narzędzia przyspieszające ten taśmociąg produkcyjny jak najbardziej są wprowadzane w produkcjach komercyjnych. Znaczy mi się wydaje co do tego punktu do zarabiania, że państwo też przede wszystkim musi się ogarnąć i zaktualizować istniejące prawo, żeby ono wciąż pomagało artystom. Tutaj wspomniałeś tam opłatę reprograficzną. Ona oczywiście istnieje dzisiaj, ale istnieje od kaset VHS i płyt DVD, których nikt nie kupuje od dawna, Tak. a nie istnieje na przykład od streamingu czy od właśnie narzędzi sztucznej inteligencji. I tak naprawdę mogłoby ich nie być, bo przychody z niej są coraz słabsze z roku na rok. I jeśli to się nie zmieni, to ona de facto wygaśnie, tak? Więc państwo musi zadziałać i ją po prostu zaktualizować i aktualizować ją często. Była taka inicjatywa 2 lata temu, ale był duży społeczny sprzeciw wobec tego i nic się nie ruszyło chyba od tego czasu, z tego co wiem. Chciałabym, żebyście odpowiedzieli na pytanie, które mamy w tytule. Czy nowe technologie i cyfrowy rynek sztuki to tylko narzędzia i dlaczego? Ja głęboko wierzę w ten dialog i między ludźmi, między maszynami i właśnie między nowymi technologiami również, ponieważ każde narzędzie, z którym pracuję blisko, pokazuje mi swój styl tworzenia. Ja muszę zacząć myśleć o tym, co pokazuje mi właśnie ta rzecz, której używam do kreacji, żeby móc z nią wspólnie stworzyć. I właśnie tak lubię patrzeć na nowe technologie. Czy to kiedy generuję, że tam są pewne algorytmy, które
tworzą w pewien sposób. I myślę, że to też sprawia, że ja zaczynam patrzeć na swoje otoczenie troszkę inaczej, co jest jednak dla mnie zawsze punktem wyjścia do kreacji, właśnie ta moja obserwacja tego, co wokół mnie. Także nie narzędzie, może metanarzędzie, bo gdzieś tam wyżej wartościuję te właściwości, które powołują nowe media. Myślę, że jest to dialog. Myślę, że jednak zawsze ta kreacja płynie ze mnie i ją też zawsze widać. Bo byłabym daleka i chciałabym, aby to było unikane, że coś zostało wytworzone za pomocą nowych technologii. To nigdy tak nie jest. To jednak jest twórca, który we współpracy z tym narzędziem coś powołuje. Także myślę, że jest to partner, który umożliwia nową kreację, ale zawsze jednak płynącą ze mnie. Zgodzę się. Tak jak już wcześniej spotkałam, nowe technologie stanowią dla mnie formę języka, za pomocą którego komunikuję się z odbiorcą. I to mogą być bardzo różne narzędzia, bardzo różne formy opowiadania historii. Także głównie jest to język, dzięki któremu zachodzi ta komunikacja, jak dla mnie. No ja obserwuję, że często ta sztuka cyfrowa, szczególnie w tej domenie NFT, ona bardziej skupia się na postaciach, na ludziach, na przedstawianiu ludzi próbujących pokazać własną tożsamość poprzez ubiór, poprzez, nie wiem, styl. To są takie motywy, które często się tam pojawiają, a mniej może na wszystkim innym. Więc to jest chyba wpływ, jaki to narzędzie wywiera. No myślę, że to, co się nie zmienia, to jest to, że my się wyrażamy, posługujemy narracjami. To, co moje przedmówczynie powiedziały, to są narzędzia, metanarzędzia pomagające nam w tej ztechnologicyzowanej rzeczywistości wyrażać się. Myślę, że nie mam dużo więcej do dodania, o tyle, że na te narzędzia i na rynek patrzę bardziej na jakieś pewne sieci. Jakieś zależności, to są pewne więzy, one się wzmacniają, osłabiają, będzie nowa aktualizacja oprogramowania, to właśnie coś się osłabi, coś się wzmocni i bardziej patrzę na nas wszystkich z takiej może właśnie transhumanistycznej wręcz wizji, że są pewne byty ludzkie i nieludzkie i my wszyscy razem działamy w tych sieciach, ostrożnie, w tych sieciach wzajemnych zależności i tak jak wcześniej mówiłem, afirmujemy swój status, również ustosunkowując się do tych nowych technologii. Super. Zapytam jeszcze Państwa, czy uważają Państwo, że nowe narzędzia że nowe technologie to tylko narzędzia? Poproszę o podniesienie ręki, jeżeli tak. Nowe technologie to tylko narzędzia? Tak, ręka do góry? Nie? Okej. Dobrze, jesteśmy tutaj zgodni w takim razie. Mamy jeszcze czas, drodzy Państwo, na pytania od publiczności, więc zachęcam, jeżeli ktoś ma ochotę. Dobrze? Podejdę. A ile mamy czasu? Bo ja w imieniu dziadersów mogę mówić długo. Co to jest niewiele? 5 minut? Dobra. Proszę Państwa, Rafał Augustyn, między innymi kompozytor. Dziaders oczywiście, człowiek, który tak zwanych nowych technologii, czyli muzyki elektronicznej, potem cyfrowej, potem multimediów uczył się od swoich przyjaciół młodszych, czasem o 20 i więcej lat. I tutaj pan wspomniał o Maćku Walczaku, to od niego się nie uczyłem akurat, natomiast współpracowałem z nim w tym sensie, że jako kurator tym razem zapraszałem. Uważam go za wybitnego artystę i bardzo się cieszę, że jest też, jak pan mówi, świetnym pedagogiem. Otóż to jest dobre pytanie także, które podniósł pan Milan. Jak to jest z tymi dziadami, którzy się zapoznają z technologiami od tyłu, jakby od strony od drzwi kuchennych. Ponieważ ja należę do pokolenia, w którym muzyki elektronicznej jeszcze nie było w akademiach w ogóle. Ja potem przez to, że pracowałem w teatrze, przez to, że się interesuję technologiami, multimediami i tak dalej, no, wchodziłem w to od tyłu jakby i wchodzę dalej.
Jeszcze z Artificial Intelligence się jeszcze nie dotknąłem jej, ale no, chcę zobaczyć, co z tego jest. Natomiast nie będę opowiadał długo o historii. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która tutaj się pojawiała, taki wątek podskórny, ale wydaje mi się, że dobrze było wyartykułować. To znaczy w gruncie rzeczy homeostatyczny charakter kultury. Znaczy taki, że ona na szczęście, jak mi się wydaje, doprowadza do pewnej równowagi. Że procesy, które następują w większej czy mniejszej skali czasowej, one często są równoważone. Tutaj pojawiła się lira elektroniczna i zastanawialiście się, czy ona jest cyfrowa, czy analogowa. Prawda? Mamy coś takiego na przykład w nowych technologiach, co jest bardzo wyraźnymi nawrotami do starych. Te syntezatory analogowe, teremin, prawda, różne rzeczy, użycie dawnych instrumentów, zupełnie dawnych, renesansowych, barokowych, w sprzężeniu z czymś, różne hybrydy. Takie tu padło słowo hybryda, na przykład taki cudowny zupełnie instrument, który stworzyli dwaj, moim zdaniem, wybitni wrocławscy artyści, czyli Czarek Duchnowski, najwybitniejszy moim zdaniem polski kompozytor muzyki elektronicznej, i Paweł Romańczuk, czyli wariat, który działa na rozmaitych polach. Myśmy mieli taki koncert w Warszawie w dawnej Ninie, która teraz jest polityczną, zdaje się, instytucją, przepraszam, o polityce nie mówimy. I to była kapitalna hybryda bardzo tradycyjnych materiałów z pewnymi elementami współczesnej technologii przetwarzania dźwięku, która potrafiła, no, nie dość, że zabawna, to jeszcze tworzyła bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe struktury muzyczne, niesłychanie bogate i niesłychanie, można powiedzieć, no, prospektywne, znaczy możliwe do wykorzystania. No, na razie nie zrobiła kariery jako instrument, ale myślę, że da się jeszcze wykorzystać w różnych miejscach. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć. Zastanawiamy się, ja się boję trochę Artificial Intelligence i na pewno boję się jednej rzeczy, o której pan Milan powiedział, to znaczy no, w życiu ja przysiągłem sobie, że dwóch rzeczy nie będę używał. To znaczy narkotyków i kryptowalut. Mówi pan, że ten związek jest, dla mnie to jest czerwone światło, po prostu, ale może to jest moja idiosynkrazja. Natomiast chodzi mi o co innego, chodzi mi o kwestię osobowości. No, jak wiemy, teorię osobowości można z grubsza podzielić na dwie grupy. Jedna to jest taka, powiedzmy, behawiorystyczna, w cudzysłowie, że nie ma czegoś takiego jak osobowość, tylko jest wypadkowa reakcji na pewne sytuacje i jest to mi dość bliskie. Druga to jest to, że jednak jest jakieś jądro, jakaś humanistyczna całość. I teraz pytanie, czy my w tej cyfrowej metarzeczywistości, pararzeczywistości, artificial intelligence i tak dalej, czy my tracimy osobowość? Moim zdaniem i tak, i nie. To znaczy, że sztuka traktowana właśnie jako wehikuł, jako narzędzie, ale równocześnie jako sposób bycia, bo te dwa wątki się tu przeplatały, moim zdaniem doprowadzi do pewnych przesileń, ale w gruncie rzeczy no, wrócimy do czegoś co jest osobowością, że po prostu no, mimo wszystko jednak nie rozpłyniemy się w tego, cokolwiek by tam Kurzweil sądził i jego zwolennicy. Powiedział pan o Van Goghu. No, jak pan studiuje w Amsterdamie, pewnie pan był w Muzeum Van Gogha tam i tak. Widział w oryginale. Prawda, że to jest co innego niż najlepsza reprodukcja i najlepsza, tego nie wiem, chyba że pan uważa inaczej, że symulakry rozmaitego rodzaju są w stanie zastąpić ten oryginał. W sensie, czy oryginał się różni od kopii? No tak. No tak, różni się. Na Vermeerze był pan też pewnie, tak? Tak. Prawda? Jak się wchodziło tam i zobaczyło się ten znany z tysięcznych reprodukcji widok Delft, to było zupełnie co innego. Prawda? Mnie to poraziło po prostu, powaliło zupełnie. Ja wszedłem w świat, którego nie znałem, mimo że
był tego, czyli gdzieś ta aura, prawda, to nie wiem, to Benjamin, nikt nie pamięta, czy to Benjamin czy Adorno, Benjamin chyba, mówi o tej aurze oryginalnego dzieła. I zaraz pytanie, czy dzieło cyfrowe będzie wywoływało tę aurę? Jakąś będzie, tylko będzie to zupełnie inna aura. Przepraszam, gadam o 15 rzeczach naraz, ale dyskusja jest bardzo bogata i bardzo tego. Pytania nie mam. Jak się czujecie z tym wszystkim? No. Dzień dobry, Kasia Wawrzyniak, ja reprezentuję Młodzieżowy Dom Kultury, o którym wspominaliście, o tych instytucjach kultury takich postrzeganych w tej chwili jako takie miejsca, gdzie dzieci troszeczkę skazane w cudzysłowie na takie tradycyjne sztuki jak ceramika, rysunek i malarstwo. Natomiast w takich instytucjach pracują ludzie tacy jak ja, którym marzy się, i dlatego tu jestem dzisiaj, to, żeby te nowe media tam trafiły. Pomalutku coś tam się przymierzamy, zawsze jest problem z pieniędzmi, z szybkim łączem, z pakietem Adobe, z komputerem. Ja mam takie pytanie do was, bo ja na przykład wpadłam na jakiś taki może szalony trochę pomysł, żeby nie utrudniać wszystkim nam życia, czy na przykład my w takim małym, młodym, takim młodzieżowym domu kultury możemy wykorzystać na przykład telefony komórkowe, dzieciaki biegają z telefonami, zamiast na przykład, nie wiem, jakiegoś programu do montażu w pakiecie Adobe korzystają z CapCuta. Czy my nie powinniśmy pójść w tą stronę, żeby sobie nie utrudniać, nie znajdować argumentów, że się nie da, bo nie ma kasy na to? Czy nie powinniśmy uprościć sobie i czy wy jako młodzi twórcy widzicie szansę na to, żeby te narzędzia, które są dostępne dla nas, lepiej wykorzystać w takich domach kultury, przekonać, i właśnie drugie pytanie, jak przekonać środowisko skostniałe i mocno hermetyczne do tego, żeby się do tego przekonało, że warto od czegoś zacząć, od tych małych kroczków? Ja myślę, że jak najbardziej trzeba korzystać z takich rozwiązań. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ zwiększa on dostępność i jakby dzięki temu omijamy pewnego rodzaju ograniczenia dosyć kluczowe, więc trzeba z tego korzystać. Myślę też, że żeby móc przedrzeć się przez to skostniałe myślenie, trzeba zapraszać twórców i ekspertów z danych dziedzin, którzy będą zarażali swoją, no powiedzmy swoją inicjatywą, swoją energią, pokazywali potencjał, byli inspirujący. Myślę, że to jest w stanie przebijać mury, bo za tym idzie ogromna energia, ogromna pasja. To jest coś, co zaczyna innych interesować, pobudzać do działania, do próbowania, przełamywania siebie, swoich barier, swoich ograniczeń, takich nawet czysto mentalnych, jeżeli ktoś uważa, że czegoś nie może, bo zazwyczaj może. Ja chciałabym Pani bardzo podziękować za Pani obecność. W takim razie jestem wzruszona, ponieważ wierzę, że właśnie te nowe technologie są tym, co ma nas połączyć, a nie nas dzielić. Myślę, że to, co Pani powiedziała, prawda, że każdy ma telefon i każdy kreatywnie z niego korzysta i on jest też nam bliski. Tak jak na przykład kredki, nie jestem pewna, czy dzieci już wciąż mają taką chęć do działania z ołówkiem, kredką, kartką, a jednak z telefonem jak najbardziej. A tam jest ten potencjał kreacyjny, potencjał poszukiwania światów, nowych perspektyw patrzenia i też takich perspektyw, które znają z filmów, z telewizji i mogą w sobie odnaleźć tego twórcę. A przecież o to chodzi w krzewieniu tej artystycznej kreacji. Tak, jak najbardziej. Prawda też na samym początku, kiedy medium w ogóle filmowe powstało, Man Ray powiedział, że nigdy nie widziałem swojej ręki, dopóki nie zobaczyłem jej na fotografii. Czyli też tworzy nam pewien dystans do rzeczywistości i pozwala nam oswoić trudne sytuacje. Było wiele takich filmów, kiedy na przykład reżyserzy nagrywali sytuacje, które ich bolały, czy sytuacje, które były dla nich trudne, żeby właśnie przezwyciężyć strach, przezwyciężyć pewną traumę, niechęć, oswoić tą rzeczywistość. I ma Pani rację, że są narzędzia open source'owe, z których można korzystać, które również nie są trudne i umożliwiają tym dzieciom później korzystanie z tego, nie wiem, czy to w bibliotekach, czy właśnie w komputerach szkolnych, po godzinach, żeby właśnie pobudzić tą kreację, a później już będzie łatwiej, prawda, kiedy mamy już jakiś taki pakiet wyjściowy. Ja szybko chcę Pani powiedzieć historię prywatną mojej mamy, kochanej. Ona w Domu Kultury u mnie w Rodzinnej Białej Podlaskiej prowadzi koło animacji dla dzieci. Moja mama ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, analogowe medium grafika na Akademii w Katowicach, wtedy jeszcze na zamiejscowym krakowskim i sama się zaczęła uczyć nowych technologii już po studiach.
czyli obsługa Corela, wszystkich tych innych programów własnym sumptem, też gdzieś własnym podejściem, bo wtedy jak ona jeszcze zaczynała się uczyć, to te wiadomo wersje z Krakowa tych programów przez znajomego informatyka, sama się uczyła obsługiwać tych programów i od ponad, ja już wiem, może 10 lat sukcesywnie buduje te studia animacji, ale to ja muszę przestrzec, że Biała Podlaska, 60 000 mieszkańców, to jest mozolna praca. Tutaj może we Wrocławiu by to troszkę było szybciej, natomiast przekonywanie kolejnych dyrektorów, przede wszystkim konkursami, zgłaszaniem dzieci masowym na konkursy, to przekonuje dyrektorów Domu Kultury, że animacja 20-30 sekundowa dostała się na przegląd filmów na przykład w Portugalii. To jest super. To jest super, dzieciaki się cieszą, a to dla naszych czasem twardogłowych dyrektorów, którzy tylko patrzą, dobrze, to tyle rodziców zapisało dzieci, tyle jest pieniędzy, to znaczy, że te zajęcia są wartościowe, to ich to przekonuje potem. Ja całkowicie się z tym zgadzam, bo jak na przykład porównam kwotę, jaką trzeba wydać na nowy piec ceramiczny, to jest kwota tam, nie wiem, załóżmy 15 czy 20 tysięcy złotych i te pieniądze się znajdują, ale już na przykład kupienie komputerów czy szybkiego łącza to już jest problem. Nie? Tak, no to jest kwestia ta mentalności, jakiegoś takiego oporu przed nowym. Tak, więc to chodzi tylko o środowisko, które my sami możemy tworzyć, o zaangażowanie i na ten moment moja mama pracuje po prostu z kilkoma komputerami, małymi pudełkami, z kamerkami internetowymi i z darmowymi narzędziami. I to wystarcza, żeby te dzieci zachęcać. I jedna z jej podopiecznych, która już chodzi do mojej mamy na zajęcia naprawdę już kilka lat, bierze udział w rekrutacji, o ile się nie mylę, na animację na Łódzką Szkołę Filmową, a czy na kursach przygotowawczych. A czy to dalej pójdzie? Zobaczymy. Ale Biała Podlaska 60 000 mieszkańców. Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Okej, dobrze, to ja wracam. I w takim razie myślę sobie, że taki Dolnośląski Kongres Kultury to jest idealna okazja do tego nie tylko, żeby podyskutować tutaj w sali, posłuchać tego, ale dobrze by było, żeby zostało coś jeszcze, nad czym można pracować, co będzie motywować do jakiegoś działania. Dlatego zachęcam Państwa bardzo, mam nadzieję, że uda mi się tak. Jest to kod QR, który prowadzi do króciutkiej ankiety, w której proszę Państwa o Państwa opinie właśnie, co można zrobić, żeby w regionie, żeby w naszym mieście można było wykorzystywać nowe technologie. Jest tam też prośba o opinię na temat sztucznej inteligencji, więc zobowiązuję się, że przekażę te odpowiedzi organizatorom. Cóż, w takim razie bardzo dziękuję przede wszystkim naszym gościom za dzisiejszą obecność, za przyjęcie zaproszenia i wszystkie bardzo cenne informacje, które tutaj nam przekazaliście. Państwu dziękuję za aktywność. Życzę oczywiście naszym gościom samych sukcesów, a Państwu udanych kolejnych obrad podczas Kongresu Kultury. Bardzo dziękujemy w takim razie. Konopacka oraz wszystkim prowadzącym. A teraz, proszę Państwa, ogłaszam przerwę. Przerwa będzie trwała godzinę. Te identyfikatory, które Państwo pobrali z biura organizacyjnego, upoważniają Was do zniżek. Idźcie do Marsze coś zjeść. 20% taniej na wszystko. Spotykamy się o godzinie 14:30 i tu oraz w innych 3 miejscach 4 wydarzenia o tym samym czasie, które wybierzecie, zależy od Was. A ci, którzy chcą oglądać nas online, będą mogli tu obserwować sesję pod tytułem Kondycja publicznych instytucji kultury na Dolnym Śląsku. Serdecznie zapraszam na przerwę.
Proszę Państwa, za chwilę oddam głos uczestnikom tego panelu o kondycji publicznych instytucji kultury na Dolnym Śląsku, który będzie prowadził Artur Celiński, obecny tu na sali, a wraz z nim wezmą w panelu udział Katarzyna Doszczak-Fuławka, dyrektorka Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bolkowie, Ania Michalkiewicz, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim, Izabela Kurc-Kuriata, zastępczyni dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także Piotr Oskwarek, dyrektor Centrum Kultury w Kamiennej Górze. I doszedł w ostatniej chwili Tomasz Kasprzak z Centrum ze Stowarzyszenia CAL. O, dobrze, tak powiedziałem. Ze Stowarzyszenia CAL. Jeżeli ktokolwiek z Państwa szykował się na sesję o dolnośląskości, to nie jest to odpowiednie miejsce i proszę pojechać na drugie piętro do sali Lalka. Ja na przykład muszę tam biec zaraz, bo ją moderuję. Ale Państwu życzę bardzo dobrego odbioru i udziału w tej niezwykłej dyskusji, którą odbędą między sobą właśnie ci bohaterowie dzisiejszego popołudnia. Oddaję mikrofon. Dziękuję bardzo, Marku, za te piękne słowa wprowadzenia. Witam Państwa w sali Warszawa, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku. Bardzo ładnie się składa, bym powiedział. Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj mówić o czymś, co czasami jest trudno mierzalne, bo będziemy mówić o kondycji i mam nadzieję, że tutaj trochę podzielimy się własnymi doświadczeniami, trochę oprzemy się o wyniki badań i spróbujemy razem w jakiś sposób uchwycić to, czy jest dobrze, czy jest źle i co tak to oznacza, a jeśli jest źle, to co można z tym zrobić, a jeśli jest dobrze, to jak się z tego cieszyć. Będziemy też mówić o zdrowiu psychicznym, bo to też jest bardzo ważne w kulturze. Będziemy mówić o tym, kiedy czujemy satysfakcję i kiedy czujemy ten gorycz porażki, bo to też jest wpisane w ten zawód. Ale zanim to wszystko zrobimy, to chciałbym przeczytać kilka słów od inicjatywy pracowniczej Dolnośląskiego Centrum Filmowego we Wrocławiu, ponieważ jeśli mówimy o kondycji, to pojawiły się tutaj niepokojące informacje. Ja nie rozstrzygam, bo nie jestem zaznajomiony ze wszystkimi szczegółami, natomiast tutaj czytam. Instytucje kultury powinny trzymać standardy, również w czasie zmian, a w tym wypadku to się nie stało. Zmiana jest brutalna i chaotyczna, nie przedstawiono planu pracy, fatalnie potraktowano ludzi, wszystkie standardy zostały złamane. Sądzimy, że dobrym rozwiązaniem dzisiejszego konfliktu byłaby próba zorganizowania profesjonalnej mediacji w bezpiecznym dla dwóch stron otoczeniu, koniecznie z Krzysztofem Majem. I tutaj jest proponowana rozmowa w środowisku ludzi kultury, jak na przykład rozmowa stron organizowana przez neutralny, kompetentny zespół Społeczną Radę Kultury we Wrocławiu. Koniec cytatu. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to też jakby jest część naszej dyskusji. Mam nadzieję, że ta mediacja nastąpi, uda się ten konflikt, który w tej instytucji ma miejsce. Dobrze. Szanowni Państwo, już tutaj zwracam się do wszystkich Państwa bohaterek i bohaterów naszej debaty z takim pytaniem otwierającym. Co u Państwa słychać? Żeby Państwo trochę nam powiedzieli, jakiej instytucji są Państwo dyrektorami, dyrektorkami? Tutaj badaczy i osoby z urzędu na chwilę powstrzymamy przed zabraniem głosu, tylko na chwilkę. No i bardzo bym prosił, żeby powiedzieć, z jakimi się Państwo i pan się mierzy wyzwaniami, jak się Państwo pracuje, jak oceniają Państwo kondycję swojej własnej instytucji, z własnej perspektywy, a jak Państwa zdaniem jest oceniana przez otoczenie, przez odbiorców, przez władzę, organizatora. Kto pierwszy ma ochotę opowiedzieć o sobie, skąd przyjechał, czym jest instytucja, w jakiej znajduje się kondycji? Zaczniemy od mężczyzn. Nie, absolutnie. Myślę, że zdecydowanie. Czy ja mam wybrać, tak? Kasiu, to może ja zacznę jednak, tak? Będę pierwszym głosem, który Państwo usłyszycie teraz. Otóż tak, ja nazywam się Anna Michalkiewicz. Przyjechałam z Gryfowa Śląskiego, jestem dyrektorką Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury właśnie w Gryfowie Śląskim.
Ja chyba jestem tu nie bez powodu, ponieważ jestem dyrektorem Ośrodka Kultury, który zatrudnia 3,5 człowieka. Znaczy 4 osoby, 3,5 etatu. Jest dyrektor, główny księgowy, sprzątaczka na część etatu i konserwator. Kropka. I tak pracujemy od wielu, wielu lat i robimy naprawdę rzeczy absolutnie niebywałe. I to jest chyba teraz dobre miejsce, żeby się po prostu tym pochwalić. Poza tym, że realizujemy i staramy się realizować naszą statutową działalność zgodnie z oczekiwaniami. Różnie to wychodzi, bo oczekiwania są też różne. Najczęściej to jest głównie roszczeniowość. Rzadko widzi się te dobre rzeczy. Poza tą statutową działalnością, czyli organizowaniem wydarzeń różnych, również w współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i przyjaciółmi po prostu wspierającymi nas. Również mamy pod naszą instytucją 7 świetlic wiejskich. Zajmujemy się obsługą formalną oraz księgową tych świetlic. Mamy również pod sobą wszystkie niemal place zabaw w naszej gminie, które są przypięte do świetlic, ale też obsługujemy te place, zajmujemy się tą tematyką. Mamy również pod sobą pump track, niedawno wybudowany, oddany do użytku. Również administrujemy pump track. Mamy pod Ośrodkiem Kultury zespoły folklorystyczne 3 oraz Gryfowską Kapelę Podwórkową. Zajmujemy się również obsługą podopiecznych Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związku Inwalidów Wojennych. Przeogromny zakres działalności i tak naprawdę robimy to dwuosobowo, ponieważ od działalności merytorycznej jestem ja, czyli jestem dla siebie dyrektorem, sekretarką, menadżerem kultury ogólnie pojętym. Jestem też grafikiem. Obsługuję, słuchajcie, pod mój Facebook prywatny podpięte są 3 profile. Profil Ośrodka Kultury, profil Święta Miasta, imprezy masowej, którą również organizujemy. Właściwie jestem podpisana zawsze pod każdym dokumentem. Profil Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo od 15 lat jestem również szefem sztabu w Gryfowie Śląskim. I jeszcze podpięty mam pod swój Facebook taki profil powiatu, co, gdzie, kiedy. I również to obsługuję. Prawdopodobnie zapomniałam jeszcze o czymś, bo tego jest dużo, dużo więcej, ale to mniej więcej też pokazuje Państwu skalę tego, z czym borykamy się na co dzień. Braki kadrowe to jedno. Satysfakcji finansowej również nie mamy, bo prawda jest taka, że od 1 stycznia tak naprawdę nasze płace zasadnicze, nawet moje jako dyrektora, będą niższe niż najniższa. Krajowa oczywiście podnosi to dodatek funkcyjny i wysługa lat, ale jakby nie zmienia to faktu, że szału po prostu nie ma, powiem kolokwialnie. To tak bardzo krótko, ja myślę, że później będziemy pewne kwestie rozwijać. To tyle o mnie. To może teraz, Kasiu, chyba ty. Dzięki, Aniu. Powiem ci, że twoja opowieść była tak trochę o Bolkowie. Katarzyna Doszczak-Łowka reprezentuje Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków. Od 2021 roku jest to instytucja, która ma w swoich strukturach również bibliotekę. Czego ci życzę, Aniu, by to dopełnić szczęścia, ale również basenu w stanie agonalnym, 10 świetlic i mnóstwa innych ciekawych rzeczy. I myślę, że nie byłoby z tym największego problemu, gdyby nie stan techniczny tych obiektów. To, w jakiej kondycji jest Dom Kultury, to z czym się borykam jako dyrektor, to rzadko jest tematem kulturalnym. To, że piszemy dużo projektów i pozyskujemy skutecznie środki z zewnątrz, to, że w tym roku, który jeszcze się nie zakończył, pozyskałam 1/3 swojego budżetu, to fajnie, to sukces. Mam świetny zespół, który bardzo chce robić dobre rzeczy, ale czasem zwyczajnie przeszkodą jest ciechnący dach w 4 budynkach. I nie mam tu na myśli oczywiście tego, aby ktoś za mnie wykonał daną pracę, bo rozmowy z naszym organizatorem trwają, to aby zmienić konstrukcję tych wszystkich zależności, które mam, bo ja jako instytucja jestem właścicielem większości tych obiektów. No nikt tego nie chce wziąć na swoje barki, a w urzędzie słyszę
z czym mam problem? Przecież mogę napisać projekt i pozyskać środki na budowę basenu. Macie Państwo z tym problem? No nie, przecież to są zadania instytucji kultury. Dziękuję. Jeżeli mogę coś dodać jeszcze, bo Kasia wyjęła mi z ust. Słuchajcie, to jest dokładnie to, czego jeszcze nie dodałam, ponieważ to właśnie rozbija się zawsze o to, że no to jeżeli wam brakuje, no to piszcie wnioski, pozyskujcie środki zewnętrzne. No musicie, to jest wasz święty obowiązek. I robimy to z sukcesami, bo czasami wydawałoby się, że środki, które są nie do pozyskania, nam się to udaje. Tak jak bardzo młoda kultura, prawda? Robiłyśmy bardzo młodą kulturę. Dom Kultury plus inicjatywy lokalne też było. Mi się udało w ostatnim roku, drodzy Państwo, pozyskać grant z Ministerstwa Kultury na sprzęt z infrastruktury kultury, gdzie to też było trudne do złapania, a jednak się udało. I my naprawdę robimy to praktycznie dwuosobowo i nie mamy wsparcia tej kwestii i mamy to pozyskiwać. Musimy. Tak. Panie Piotrze, a jak u Pana? Dzień dobry, Piotr Skwarek, Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Jak Ania zaczęła, a za nią się znamy już bardzo, bardzo długo, z Kasią troszeczkę krócej, to ja jestem od niespełna 3 lat dyrektorem Centrum Kultury i przeszedłem w momencie trwania bardzo długiego remontu. Więc ja tutaj chyba przy moich przedmówczyniach nie mam prawa narzekać, ale zderzamy się z takimi rzeczami, gdzie są obiekty wyjątkowe, zabytkowe, nie do końca przemyślane, remonty nie do końca możemy pewne rzeczy zrobić, bo mamy bariery architektoniczne i tego typu rzeczy, ale nam się udało dokończyć projekt doposażenia Centrum Kultury. Udało nam się wyposażyć ją w profesjonalną scenę, chociaż mamy za niskie, to o czym wspomniałem, za niską wysokość sceny i teraz z Teatru Polska nie mogliśmy pozyskać choćby Teatru Lalek z Białegostoku, który no niestety powiedział Piotr bardzo fajnie, cudownie, ale no niestety nie zagramy dlatego, że jest za nisko i dlatego, że mamy, uwaga, 6 słupów na sali widowiskowej. Mniej więcej tak byśmy tutaj byli podzieleni na 3 strefy, boczna, nawa, środkowa i zewnętrzna, czy tam lewa. Tego się już nie udało jakby zmienić, no po prostu przyszedłem troszeczkę za późno do tego obiektu, ale w stosunku tutaj do Bolkowa czy Gryfowa w Kamiennej Górze jest zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o infrastrukturę. Także nie jest do końca źle, ale tak jak mówię, pewne rzeczy są nieprzemyślane lub zabrakło wyobraźni czy inwestycji, planowaniu w tym rzeczy. Byliśmy ostatnio tydzień, może góra 2 tygodnie w Trutnowie, miasto partnerskie Kamiennej Góry i tam jest taki dom kultury UFO. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był. To jest niedaleko. Polecam. Libor jest fantastycznym dyrektorem, śpiewak operowy. Od 12 lat prowadzi ten obiekt i uwaga, tam jest scena zmieniająca wystrój, że tak powiem, sali z sali kinowej na salę taneczną, z sali tanecznej na salę ringu. Można sobie z ringów zrobić na środku. Sala kinowa, balowa, taneczna, rockowa. I to się robi jedynym przyciskiem z pilota. A ostatnio zaskoczyli nas, zamontowano tam dźwięk imersyjny. Jeśli Państwo się z tym nie zderzyli, to polecam. To tak uproszczając, jeśli skrzypek gra w jednym rogu i przemieści się do drugiego rogu, to ten dźwięk, kolumny będą biegały za tam skrzypcami, a w każdym miejscu będą Państwo słyszeli dokładnie tak samo. Nie będzie z przodu za głośno, a z tyłu za cicho. Więc też podglądamy, jakie standardy, jak tutaj wspomniałeś, powinny być i do czego powinniśmy dążyć. To jeśli chodzi o infrastrukturę, bo chyba od tego zaczęły dziewczyny, więc jakby nawiązałem do tego. Także u mnie nie jest najgorzej, ale trzeba ciężko pracować, żeby wykorzystać na maksa te możliwości.
Myślę, że powinniśmy zrobić minutę ciszy, bo z jednej strony oczywiście nie jest to zaskakująca historia. Myślę, że jak tutaj Państwo są na sali albo nas oglądają, to pewnie 5 osób na 10 zna takie okoliczności przyrody i one trwają i trwają. I pomyślałem sobie, że dorzucę Państwu jeszcze kamyczek do ogródka i zapytam, bo mówili Państwo dużo o infrastrukturze, o zakresie obowiązków, ale nie słyszałem zbyt wiele o publiczności, o uczestnikach, o ludziach, z którymi Państwo pracują, o to, jacy oni są, w co się angażują, co ich cieszy. Moglibyśmy tutaj też jeszcze powiedzieć a propos kondycji instytucji kultury, jak jest z publicznością, uczestnikami wydarzeń, kim są ci ludzie, z którymi Państwo pracują, na kim Państwo się koncentrują w tej swojej działalności. Ja zaczynam. Publiczność w Bolkowie jest kapitalna. I to właściwie na przeróżnych płaszczyznach. Nasza oferta dedykowana jest do wielu odbiorców. Wielu. Właściwie chciałabym powiedzieć, że do wszystkich. Nie wiem, czy to jest możliwe. Każde działanie, projekt odkrywa przed nami zupełnie nowych odbiorców. My ich nie szukamy, nie przychodzimy, nie pukamy po domach. Oni z jednej strony do nas przychodzą, ale nasze działania, co właściwie ciekawe, nie odbywają się w tych świetlicach. Do prowadzenia działalności my nie potrzebujemy ani budynku, często, jak nie pada, jest to dosyć potrzebne, ale rzeczywiście możemy te działania prowadzić w miejscach, w przestrzeni miejskiej, czy właściwie w tych wszystkich sołectwach. I tak w zależności od tego, jakie jest to działanie, to ta publiczność jest. Przyznam szczerze, że początkowo ja objęłam stanowisko dyrektora w 2020 roku. I to był moment, kiedy w styczniu wydawało się, że wszystko wiemy, a w marcu żadna droga już nie była do przejścia. Wtedy to wszystko, co już i mój poprzednik wypracował przez 20 lat i to, co inni dyrektorzy wiedzieli, jak robić, było nieaktualne, bo COVID zmienił wszystko. Prowadząc instytucję kultury, która ma gigantyczne ograniczenia infrastrukturalne, tu znowu o tym powiem, próbowaliśmy tak naprawdę rzeźbić z niczego, włączając ludzi i wprowadzając właściwie dość świadome działania, które wynikały choćby właśnie z raportu z diagnozy w programie Dom Kultury Plus, na którym niezwykle mi zależało na samym początku swojej działalności, po to, aby właśnie zmapować zasoby naszych mieszkańców, ich potrzeby, no i odkryć ich talenty. Co prawda zaufanie do instytucji kultury w Bolkowie nie było zbyt duże. To zaufanie dopiero się buduje. Ja myślę, że dopiero teraz, gdzie jestem 4. rok na tym stanowisku, mogę mówić, że coś zaczęło klikać, że ludzie do nas, że my nie musimy walczyć o każdego odbiorcę, że jest progres, pomimo tego, że tendencja jest dosyć spadkowa w ogóle. Ale próbujemy w różnych materiach. Nie jesteśmy instytucją, która nastawiona jest tylko na to, aby prowokować odbiorców, ale włączamy naszych uczestników w działanie. Takim przykładem tego działania jest pilotażowy program NCK-u, czyli Dom Kultury Plus edycja 23, czyli partnerstwa lokalne. I tak zawiązaliśmy partnerstwo i dość eksperymentalnie próbujemy z mieszkańcami, z osobami, które pochodzą z różnych sektorów, budować pierwszą inicjatywę, która jest na zasadach zupełnego partnerstwa, gdzie to instytucja kultury nie jest liderem. To ciekawe. Panie Piotrze, jak u Pana z publicznością? Kasia tutaj zauważyła bardzo cenną rzecz, że wszystko po COVID-zie się zmieniło. Właściwie u mnie się to zbiegło z końcem remontu, koniec pandemii, koniec remontu i to był akurat duży plus tego, że przez ten COVID mogliśmy się bardzo mocno skupić na tym, żeby wszystkie siły i środki
wrzucić w zakończenie remontu po to, żeby mając nadzieję, że ta pandemia kiedyś ustanie, co się stało, będziemy mogli wrócić, otworzyć bramy tak bardzo oczekiwanego Centrum Kultury po bardzo długim remoncie z wielkimi problemami, bo tam pierwsza ekipa remontowa zeszła, było zaprojektuj i wybuduj, czyli oddanie w ogóle konwencji całego Domu Kultury budowlańcom, którzy no, wiele rzeczy pomijali ze względów oszczędnościowych. Ja to pewne rzeczy rozumiem, ale jeśli ośrodek kultury ma służyć przez lata, bo któż z Państwa remontuje się co 5 lat? Myślę, że to remont jest raz na 20, raz na 30, czy Ania jak teraz zaczyna remontować swój dach, czy Kasia jest po remoncie wymiany instalacji aluminiowej, tak? Dobrze mówię? Więc tak, my się bardzo nad tym skupiliśmy. Chcieliśmy wycisnąć jak cytrynę ten budynek i zrobić z niego no, tyle, ile się da, 200%. A Panie Piotrze, a ta publiczność? Publiczność jest fantastyczna, wszędzie jest fantastyczna. Czasami my nie potrafimy do niej dotrzeć, jak na przykład do młodzieży. To jest grupa społeczna, która została zjedzona przez smartfony, laptopy i właściwie internet. I ja przyznam się szczerze, ja mam z nią najwięcej, może nie problemów, ale prób dotarcia do nich i otwarcia ich umysłów na Centrum Kultury. Ale przez mój okres niespełna 3 lat udało się otworzyć Centrum Kultury na tyle, żeby każdy znalazł tam swoje miejsce. Pochwalimy się, mamy 3 teatry. W tym roku otworzyliśmy 3. grupę teatralną. Mamy 4 sekcje plastyczne. I ta publiczność, bo to też są uczestnicy, ale są też publicznością, bo oni przychodzą na swoje zajęcia wzajemnie, bo ci, którzy przychodzą na plastykę, oglądają swoich kolegów z teatru. Mamy zespoły seniorów, to jest duża grupa w Kamiennej Górze społeczna i oni są bardzo aktywni i też dostali pomieszczenia, otrzymali możliwości pracy, spotykania się i wsparcia kulturalnego, czyli instruktorów, strojów, etc., co dla nich było dużym wyzwaniem, problemem, szczególnie w pandemii. Ta grupa społeczna została też bardzo mocno zdziesiątkowana. I to wszystko mi się złożyło po pandemii, że mogliśmy zacząć budować to od nowa. I wczoraj miałem spektakl Wolne Ciała w ramach Teatr Polska i nie ukrywam, że bardzo mocno drżałem. Jak zareaguje moja publiczność w Kamiennej Górze na spektakl, który jest takim rollercoasterem. To nie jest spektakl komediowy, romantyczna komedia i tak dalej. I jestem pełen podziwu, bo moja koleżanka dzień wcześniej sprzedała 3 razy mniej biletów. Ja po prostu drżałem, że moja liczba jest niska, ale okazuje się, że nie i takie działania są również potrzebne, żeby pokazywać, że można inaczej. Zderzamy się z banalnymi rzeczami. Nie wiem jak u Państwa, ale my edukujemy nawet ludzi, żeby skorzystali z szatni, bo nie chcą na przykład, bo trzeba 5 minut zaczekać po spektaklu czy po jakimś koncercie. Ale ta edukacja jest w dobrym kierunku i mam nadzieję, że ta publiczność też docenia i Centrum Kultury też staje się fajną marką w mieście i godnym zaufania budynkiem z społecznością ludzi, którzy kochają i dbają o kulturę. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor Anna Michalkiewicz, coś do tego tematu może Pani jeszcze dorzucić z perspektywy swojej publiczności? Ja tylko dorzucę ze swojej perspektywy tyle, że rzeczywiście u nas też największy problem jest z zagospodarowaniem młodzieży. I to jest problem, który jest, no, mielimy już od wielu, wielu lat i tak naprawdę nikt nie znalazł złotego środka.
Również pewne rzeczy wyszły nam w diagnozie po DK+, ale u nas okazało się, że tak naprawdę młodzież potrzebuje zaplecza infrastrukturalnego, czyli basenu, czyli konkretnych miejsc, gdzie mogliby się spotykać, gdzie tak naprawdę nie byłoby nadzoru, tak jak w Domu Kultury my jakby, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby jednak trzymać pieczę nad osobami, które do nas przychodzą. I raczej nie było takich konkretnych wskazań, co chcieliby robić. Najczęściej odpowiedź brzmiała, że sami nie wiedzą, ale to jest tylko nawiązanie do młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi o publiczność, ja również jestem zmuszona powiedzieć tutaj w tym miejscu, że nasza publiczność również jest fantastyczna. Oczywiście wiadomo, zdarzają się takie jednostki, którym nic się nie podoba, bo jeszcze nie urodził się taki, który by wszystkim dogodził, wiadomo. Natomiast udało nam się wypracować taką grupę osób. Od 2015 roku, w 2015 tak, zorganizowałam pierwszą tak zwaną kolację z artystą. Co 2 miesiące organizujemy koncert lub spektakl teatralny. Nasza sala jest malutka, bo mieścimy niecałe 100 osób, ale ta sala jest zawsze wypełniona i zawsze też jest lista rezerwowych. I jeżeli ktoś wypada, to kolejna osoba na to miejsce wchodzi. Więc mamy taką grupę ludzi, którzy zawsze przychodzą. I ja już wiem, kto to jest. I jeżeli kogoś mi brakuje i wiem, że biletu nie odebrał, to ja już jestem w stanie powiadomić, słuchaj, dlaczego ciebie nie ma, czy nie przyjdziesz na to? Czyli jakby mamy już takie osoby, które są z nami zawsze po prostu, ale to są jakby takie formy działalności kulturalnej. Wiadomo, że też jest całkiem inna grupa, która przychodzi na trochę większe wydarzenia, tak jak Święto Miasta, czy jakieś dożynki, czy bierze udział w jarmarkach. Słuchajcie, to jest naprawdę ogromne spektrum ludzi, którzy przychodzą i oni są z nami i to naprawdę cieszy. I ja jestem dumna z naszych mieszkańców, którzy mimo wszystko i też naszych problemów lokalowych i no, takich jakby czysto codziennych, bo nie ze wszystkiego można zrobić coś. Jednak są z nami i też nas wspierają i korzystają z naszej oferty. Dziękuję bardzo. No to teraz spójrzmy sobie na kondycję instytucji kultury z szerszej perspektywy i chciałem się zwrócić tutaj z pytaniem do Tomasza Kasprzaka. Jak się w ogóle dzisiaj bada kondycję instytucji kultury? No bo jest ich dużo, są różne, ale mniej więcej takie same. Jakby można powiedzieć, czy na przykład takie najprostsze pytanie, czy są jeszcze nienowoczesne instytucje kultury na przykład na Dolnym Śląsku? Super, dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kasprzak. Muszę się wytłumaczyć z tego afiliacji moich, bo właśnie myślałem, że trzeba napisać 3 jakieś skojarzenia i napisałem rowerzysta. Dobrze, że nic bardziej kontrowersyjnego. Ale w tym kontekście myślę sobie, że pasja i związanie z czymś, co jest tożsamościowo ważne w obszarze aktywności, ale też, też kulturalnej jest istotne. O tym za chwilkę jeszcze, nie tylko na moim przykładzie. Więc tak, dobre pytanie. Ja odpowiem jak każdy socjolog, to zależy. I jaką przyjmiemy definicję nowoczesności oczywiście, czy modernizacji. Ja sobie myślę o takich kilku kategoriach, z punktu widzenia których warto patrzeć na instytucje kultury teraz i jak patrzeć tak trochę z lotu ptaka na Dolny Śląsk w perspektywie Polski, plus różne Dolne Śląski pomiędzy sobą. Ja tak w przerwie siedzieliśmy sobie i zastanawialiśmy się, nawet rozmawialiśmy i intelektualnie i kulturalnie. I tak trochę przez śmiech, przez łzy powiedziałem, że, bo ja mam taką możliwość systemową przyglądania się tutaj kulturze na Dolnym Śląsku od 2016, jak zaczęła się bardzo młoda kultura. No i to pozwalało na taką w miarę systematyczną analizę. Znowu mało jest badań w kulturze z tego względu, że jest mało pieniędzy na to i jak pojawiają się dotacje, to wtedy się coś dzieje. Dziewczyny mówiły przed chwilą o DK plusach i możliwości zrobienia diagnozy w ramach DK plusa, więc to jest przykład znowu nie działania wewnętrznego, tylko zewnętrznego, a to w wypadku w ogóle województwa to myślę sobie, że nie ma nic innego jak bardzo młoda kultura, która znowu była wyrywkowa. Myśmy badali mało rzeczy, bardzo jakościowo, ale to o tym może za chwilę. Zapraszam w kuluarach do rozmowy o metodologii. Widzę tu paru badaczy i badaczki.
Ale wracając do pytania, więc ten Dolny Śląsk, ja myślę sobie tutaj parę tych głosów padło na temat kryteriów, w których można myśleć o tych zróżnicowaniach i czy to jest, czy nowoczesność, czy aktualizacja działań, czy w ogóle jest kluczowa. Myślę sobie, że bardziej jak popatrzy się na sytuację, jaka jest na Dolnym Śląsku, to ja właśnie ten śmiech przez łzy przypomniałem sobie właśnie, bo już tak sam odbiłem od swojego porównania. Wiąże się z tym, że powiedziałem, że super, że wreszcie była pandemia i ta wojna, bo wreszcie coś innego jest niż to, co diagnozowaliśmy od 2016. To trochę oczywiście przesadzając, ale proszę zobaczcie Państwo, jak dużo takich czynników, o których tutaj mówili moi przedmówczynie i przedmówca, wiąże się z takimi strukturalnymi problemami, które tak samo były może nie w 90 roku, ale w 2010 i my mówimy znowu o kwestiach infrastruktury, znowu o kwestiach kadrowych i te rzeczy też były. Prawdopodobnie niektóre z nich się radykalizują, inne jakby popatrzeć na takie wnioski, które mieliśmy w 2016 z takiej dużej analizy, to jaki jest problem? Brak sieciowości na Dolnym Śląsku. Dolny Śląsk, który jest jednym z bogatszych województw, ma relatywnie słabo, w ogóle nie ma się usieciowienia instytucji kultury. Coś się udało, coś nie, o tym możemy wracać. Mamy przede wszystkim kategorię, do tej pory nie zmieniło się nic, w żadnym dokumencie strategicznym nie pojawia się kwestia edukacji kulturalnej czy kulturowej. Strategia rozwoju, kultura się znajduje, nie ma oddzielnej strategii. Mamy strategię 2030 województwa, gdzie kultura jest, uwaga, takim materialnym dziedzictwem przede wszystkim i trzeba bić brawo, na Dolnym Śląsku jest najwięcej zabytków zaraz po podkarpackim i to też pokazuje ten dylemat, o którym przed chwilą mówiłyście, że infrastruktura, stan budynków jest problemem i to albo sypie się dalej, albo zżera pieniądze. Więc te wszystkie rzeczy się na siebie nakładają. Natomiast to, o czym ja bym wrzucił taki wątek, który może się tu pojawi i prawdopodobnie tak bym odczytywał z kilku głosów waszych, to jest kwestia kapitału społecznego, jaki jest i czy można mówić, że na Dolnym Śląsku, na jakim on jest poziomie. Na poziomie wyborów, co się pokaże za parę dni. Miejmy nadzieję, że ten kawałek mierzony wyborami będzie wysoki w miarę frekwencją, ale jak zobaczycie Państwo na ten kapitał tak zwany pomostowy, który jest istotny w tym budowaniu właśnie aktywności współpracy, usieciowienia, to on, patrząc na kwestie historyczne Dolnego Śląska, na kwestie tego, jak połączony został z wielu województw w jeden organ, jak to funkcjonuje, jak funkcjonują pojedyncze instytucje w pojedynczych miejscowościach bez sieci partnerstwa, że to pokazuje, że różne rzeczy, które są istotne dla budowania instytucji kultury i pracy takiej partycypacyjnej są trudne, bo tego kapitału takiego pomostowego nie jest dużo. No. Chciałbym wrócić do swojego pytania. Czy są moja jest lepsza odpowiedź, moja odpowiedź jest lepszą. Znaczy ja też zajmuję się badaniami i jakby rozumiem, w jaki sposób złożony można wyjaśnić wszystkie okoliczności dotyczące działalności instytucji kultury w małych miejscowościach, w większych miejscowościach i tak dalej, ale przychodzi taki moment, że trzeba sobie zrobić listę zadań, tak, jakby wiemy jak jest, no i prosta rzecz. Są nienowoczesne i są nowoczesne. Są te, które wymagają uwagi i te, które nie wymagają uwagi. Są te w kondycji dobrej i są w tej kondycji, które potrzebują zaangażowania. Powiedz, co rozumiesz przez nowoczesny, bo jakby to jest, jakby myśląc, bo to znowu wynika z pewnego misji i celu. No to właśnie dlatego ja takie podchwytliwe pytanie chciałem zadać, prawda? No, ale pomyślmy sobie dobrze, jeżeli mamy na przykład, mówimy o kondycji instytucji, tak? To czy można byłoby powiedzieć, jakoś sobie zaklasyfikować, że instytucja, która jest w dobrej kondycji, to i instytucja, która jest w złej kondycji, to, prawda? I na przykład mieć sobie taką checklistę, że każdy dyrektor czy dyrektorka, która nas słucha, przyłoży sobie tą listę 10 rzeczy i powie, ojej, tak? Jest lepiej niż myślałem, czy myślałam, albo no niestety trzeba myśleć o wyjściu z kryzysu. Czy na przykład w ogóle czy jesteśmy świadomi tego, kiedy jest kryzys? Albo kiedy jesteśmy w dobrej sytuacji? Okej, dobra. Wolałbym, to już bardziej mi pasuje kategoria dobrej, czy może funkcjonującej instytucji kultury nienowoczesnej, bo ta nowoczesność to jest ryzykowną zmienną. Więc ja bym powiedział do tych rzeczy, które padły tutaj, takie twarde rzeczy, takie byt kształtuje świadomość, więc to, co tu padło, finanse, zespół, to jest oczywiście to, co tutaj padło i to wybrzmiewa i to jest kluczowe.
liczba i kolejne rzeczy, które jeszcze pewnie się tu nie pojawiły, a pewnie zaraz się pojawią, to jest kwestia kompetencji i w ogóle kompetencji zespołu i postaci lidera jeszcze. Bo tutaj troszkę mamy też taką opowieść i w większości opowieści, to też zresztą jest w raporcie NCK-owskim profesora, no tak, pod redakcją tam dyrektora, o tych modelach, w których jest taki mocny lider, którym jest animator. I tutaj to też jest pewnie gdzieś, jak tak was słucham i też znam część z was i tych na sali tutaj, to ta rola dyrektora, głównego lidera. Więc liderstwo to jest kolejna taka kategoria. Tak jak powiedziałem, kompetencje zespołu i na ile on jest. Czy to jest tylko ja i moja księgowa, która nie ma kompetencji w obszarze edukacji kulturowej, animacji i tak dalej. Więc kompetencja. Kolejna rzecz to jest ta rzecz związana z relacjami, czyli taki rodzaj zaufania, który instytucja buduje i ma wobec swoich odbiorców i na ile oni przestają być odbiorcami, a stają się współautorami aktywności działań kulturalnych. I kolejny taki wymiar, tych wymiarów może być wiele, ale jakbyś tak rzucasz dobra instytucja kultury, no to są oczywiście przy tej infrastrukturze to jest kwestia związana z środkami i coś, co za chwilę też jest widoczne i jeszcze tutaj nie padło, kwestia polityki lokalnej i roli instytucji kultury w sieci lokalnej polityki, zadań wyrażanych i niewyrażanych wobec dyrekcji i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko łączy się z kwestią, jakby mówię o kategoriach tego kapitału kulturowego, o którym przed chwilką zaczynałem. To przejdźmy na chwilkę do pani dyrektor Izabeli Kurz-Kuriaty. No bo polityka lokalna, ale też no, różnie to bywa z tą władzą czy organizatorem. Jedni lubią się wtrącać, inni nie. Jedni czują się organizatorami życia kulturalnego, a inni tylko organizatorami formalno-prawnymi. Ale jak państwo patrzą na swoje instytucje, to jakie państwo oceniają ich kondycję? Kiedy państwo wiedzą, że trzeba się zaangażować, wesprzeć, a może pogrozić palcem? My mamy papiery, proszę pana. Na co? Nie, żartuję oczywiście. Proszę państwa, ja mam to szczęście, że kultura i to, czym się zajmuję, jest moją pasją. I to może wybrzmi jakoś tak dziwnie, bo ja 25 lat, te święto to jest moje w Urzędzie Marszałkowskim, bo miałam tą przyjemność pracować od samego początku w Wydziale Kultury i ten proces powstawania województwa, co za tym idzie, rozdzielenia kompetencji i nadawania struktury organizatorem, znam od podszewki. Państwo tutaj mówicie o programach operacyjnych wcześniej, akurat nie. No ja byłam przy tym procesie powstawania tych programów wszystkich. Ja jestem strasznym zwolennikiem wolności w kulturze. My jako organizator w świetle zapisów ustawowych tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to jest powołać i odwołać dyrektora. I to jest ten moment, w którym organizator decyduje, czy ta wizja przedstawiona przez dyrektora nam odpowiada, czy też nie. Zatrzymajmy się chwilkę. A na jakiej podstawie państwo wiedzą, że trzeba by odwołać dyrektora albo przedłużyć kadencję? Prawda? Czy to jest tak, że państwo bardziej to czują, czy wiedzą? Czuć też czujemy oczywiście jak najbardziej. Natomiast wie pan, to jest też tak, i to jest taka brutalna nasza chyba rzeczywistość w kulturze, że jedna część, ale spora część jej działalności nie ma nic wspólnego z tą kulturą. My się opieramy na sprawozdaniach finansowych, my się borykamy codziennie z olbrzymią ilością papierów kierowaną do olbrzymich ilości instytucji, co też niejednokrotnie tutaj panie słucham, ja nie ukrywam, no bardziej jeśli chodzi o nasze województwo, no mamy styczność tutaj z większymi instytucjami, bo zatrudnienie w wojewódzkich instytucjach kultury sięga ponad 1000 osób, więc trochę jesteśmy nieporównywalni do tego. Natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, ile to jest biurokracji. I teraz u państwa w instytucji, tak jak pani mówi, 3,5 osoby plus cała ta machina, jest to naprawdę szacunek ogromny, bo wiemy, że to jest pracy. I odpowiadając panu na pytania, no istnieją takie mechanizmy jak tak zwane meldunki finansowe, które muszą być składane u nas akurat co miesiąc. Istnieje takie coś jak sprawozdawczość merytoryczna i szereg innych dokumentów, na bazie których kształtuje nam się obraz już jakiś
działalności, w którym kierunku ta działalność idzie instytucji. I mamy takie sławetne sformułowanie, które zresztą notabene jest w kontraktach z naszymi dyrektorami. To są taka jedna rzecz, której się wszyscy boją. To są zobowiązania wymagalne. To jest rzecz, która absolutnie jest niedopuszczalna i która daje sygnał. I jak pan doskonale wie, zresztą wszyscy, co siedzimy tutaj, zajmujemy się w kulturze, jest tak naprawdę możliwości mamy 3 odwołania lub pożegnania się z panem dyrektorem, czyli na własną prośbę w momencie jego śmierci lub łamania przepisów prawa. Ale proszę mi to pomóc zrozumieć, bo w Dolnym Śląsku było kilka takich historii, w których niektórzy dyrektorzy wychodzili z hukiem z instytucji, z wielką różnicą zdań na temat tego, czy powinni opuścić instytucję, czy nie powinni. Inni byli za długo i doprowadzili do różnego rodzaju działań. Więc jak sensownie można ocenić zdolność w ogóle na przykład organu do dbania o to, żeby te instytucje były w dobrej kondycji, reagowania we właściwym momencie, mając też w pamięci te różne historie, których państwo są doskonale świadomi, tak? Znaczy, czy my może po prostu w ogóle nie umiemy oceniać kondycji instytucji i sobie tylko wyobrażamy, że to jest możliwe? Wie pan co, to tak jak na wstępie powiedziałam, to taka brutalna rzeczywistość wygląda w ten sposób, że do organizatora i osoby, które są w urzędzie i tak samo w instytucjach, doskonale wiedzą, że tak naprawdę trafia niewielki skrawek papierów, który dysponuje. Dopiero tak zwana kontrola doraźna po sygnale, po anonimach, po różnych sytuacjach, po różnych rozmowach, po czasami, tak jak pan powiedział, po intuicji tak naprawdę umożliwia nam kontrolę do takiej instytucji skierować i wtedy dopiero jest podmiot uprawniony, który może wejść w księgi, wejść na konta, widzieć przelewy, nie przelewy. To dopiero jest ten moment, bo na co dzień my tego nie mamy prawa robić, także nie widzimy tego i to jest niestety brutalna rzeczywistość. I teraz pytanie, czy powinniśmy mieć to prawo i czy to się nie zagalopuje właśnie w drugą stronę, czy ta samodzielność instytucji kultury nie zostanie przez to gdzieś tam zachwiana, w ogóle będzie to już pseudosamodzielność, tak? Czy też nie ma chyba tutaj złotego środka, bo chyba wszyscy wiemy, że czasami może się tak zdarzyć, że są osoby, które wydaje się są świetne, wspaniale wypadają podczas konkursu, bo proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że konkurs też się przecież składa z określonej grupy osób, które decydują, czy ten dyrektor będzie na tym stanowisku, czy nie, ale przynajmniej będą wskazywać organizatorowi do ich powołania. I nagle ta osoba, która była w konkursie, idzie do instytucji i się okazuje, że to jednak nie tak, że to nam się wydawało. Bo i takie przypadki takie przypadki też się zdarzały, tak? Więc to tak jak jest w życiu, jest dużo odcieni szarości, naprawdę. Korci mnie, żeby zadać pytanie do tutaj państwa dyrektorów i dyrektorek. Takie pytanie bezpośrednie, na przykład, czy są państwo lepszymi dyrektorami niż państwa poprzednicy? Ale... Skąd tak. pan wiedział? Znaczy, bo to jest, często jak ja zajmuję się badaniem stanu miejskiej polityki kulturalnej, na podstawie których robię różne strategie, to mam bardzo duży problem czasami, bo widzę, porównując dane, pewną sposób działania instytucji, wystarczy się przejść, zobaczyć, jak to wygląda, że na przykład uważam, że pewna instytucja powinna przemyśleć siebie, przemyśleć swoją rolę, ale bardzo mi się ciężko o tym dyskutuje, ponieważ trudno jest się opierać o dane, zwłaszcza te głosowskie, które moim zdaniem są bardzo nieprawdziwe. Trudno się opierać o wysokości budżetów. Liczba wydarzeń rzadko kiedy nam cośkolwiek mówi. Ja nie wiem czasami, jak przekonać kogoś, że ten potencjał instytucji jest większy niż on realnie jest wykorzystywany. I chciałbym pytać, jak państwo radzą? Jak oceniać waszą pracę? Po czym na co spojrzeć tak naprawdę? Gdzie widać ten wysiłek i ten sukces? Tak, żeby można było uczciwie, merytorycznie, bez różnych emocji z tym związanych, bez sympatii, antypatii, porozmawiać o tym, czy państwo wykonują dobrą robotę na swoim stanowisku i ta instytucja rzeczywiście idzie w dobrym kierunku, czy mieć jakby takie poczucie, że trzeba wesprzeć i pomóc, bo to często nie jest tak, że to jest kwestia tylko, że dyrektor jest leniwy bądź bardzo pracowity, no ale obiektywnych wskaźników. Ale jeśli my nie wiemy tak naprawdę, gdzie my jesteśmy, to jak w ogóle wyjść z tej opowieści bez emocjonalnego rollercoasteru? Pojawiło się kilka wątków.
i chyba najpierw chciałabym się odnieść do tego, o czym rozmawialiśmy trochę wcześniej, co się bezpośrednio łączy z tym pytaniem. Pierwszy wątek to rzeczywiście kompetencje. Uważam, że na stanowiskach dyrektorów nieczęsto są osoby kompetentne. Mówię poważnie, jakby ze swojego doświadczenia. To, czy jestem lepszym dyrektorem od mojego poprzednika, to nie mnie oceniać. Myślę, że to ocenili już dawno bolkowianie. Ale czy ja będę to oceniać? Nie, dlatego że jakby ja dzisiaj żyję w zupełnie innych warunkach niż mój poprzednik. On miał inne możliwości, inne zasoby, być może również kompetencyjne, więc trudno jest tak 1 do 1 przełożyć jakąś miarę, która miałaby nam dać jasny wynik. Ja na pewno odniosłabym się też do konkursów na stanowiska dyrektorów. W małych miastach nie jest tak komfortowo, że komisja jest powołana z wielu ekspertów. Często w tych konkursach zasiadają Piotr kto? Wiceburmistrz, pani, która zajmuje się promocją, a tak naprawdę wcześniej, nie chciałabym tutaj podawać żadnych konkretnych personalnych przykładów, ale załóżmy była na stanowisku sekretarki, więc jakby jej kompetencje, czy też spojrzenie na to, czym jest kultura i wyobrażenie, czym ta kultura jest zupełnie inne niż nas, jako dyrektorów instytucji kultury za chwilę. I czy to, jak wypadniemy na tym konkursie, czy się wpiszę w ich oczekiwania, też jest różnie. Bo oczekiwania mojego organizatora podczas konkursu było bardzo jasne. Festyny, imprezy, tylko czy tym właśnie zajmuje się instytucja kultury. Dzisiaj mam ten komfort, że mam zaufanie swojego organizatora i mogę wypracowywać wiele projektów, które nakierunkowane są bardzo na edukację, dlatego że uważam, i to też wynika z wielu badań, że w moim Bolkowie bardzo dużo zabrakło takich przestrzeni edukacyjnych. Dlatego też mamy mnóstwo projektów edukacyjnych, tak aby włączać już najmłodszych do tego, aby wiedzieli, czym jest kultura. Stąd właśnie edukacja filmowa, stąd wiele właściwie projektów, które są dedykowane dla najmłodszych. A tu jeszcze jakby odnosząc się trochę do młodzieży, rzeczywiście temat wyzwanie. W naszej instytucji kultury postawiliśmy na ambasadorów w postaci młodzieży i tak jak w ubiegłym roku zaprosiliśmy do takiej współpracy 3 osoby i to rzeczywiście świetnie się sprawdziło, to w tym roku mieliśmy taki wzrost do 7 osób, które same przyszły i chciały być ambasadorem instytucji kultury w świecie młodzieży, czyli we współpracy z szkołą średnią. Jakie było pytanie? Cały czas rozmawiamy o tym, jak oceniać kondycję naszej pracy i o tym, czy w tej różnych wątkach, które Państwo też powiedzieli, infrastruktura, trudna publiczność, lepsza, łatwiejsza publiczność, możemy znaleźć jakieś, niekoniecznie wskaźniki liczbowe, ale jakieś twarde dane, które powiedzą, tak, świetną robotę zrobiłam, albo tutaj trzeba jeszcze coś poprawić, które byłyby naszą wskazówką. Czy w ogóle powinniśmy się martwić, czy powinniśmy się cieszyć, bo mam wrażenie tak naprawdę, że czasami to zależy tylko od tego, czy lubimy, czy nie lubimy. Wydaje mi się, że to zależy, jakie mierniki sobie możemy przyjąć i co jest tak naprawdę miernikiem tego, czy nasza kondycja jest ok, czy nie, czy spełniamy oczekiwania. Nie wiem, może opierać się po prostu na opiniach, które docierają do nas, które spływają do nas ze strony naszego organizatora, bo oczywiście do niego również docierają różne opinie. Nie wiem, może bazować na komentarzach na Facebooku. Słuchajcie, trudno jest ugryźć ten temat i tak naprawdę znaleźć adekwatne mierniki. Nam jest też trudno, i to przyznam szczerze, chwalić naszą pracę. Ja miałam zawsze z tym problem. Nie wiem jak wy. I jakkolwiek bardzo chciałabym powiedzieć zawsze, że jest wspaniale, fantastycznie, super i tak zawsze będę szukała w tym czegoś, co można było zrobić lepiej i jeszcze bardziej spektakularnie i jeszcze bardziej zadowolić wszystkich. Nie wiem, przyznam szczerze, że my właściwie chyba bazujemy na tym, jaki feedback do nas wraca i tak naprawdę
jakie są opinie. To właściwie po każdym wydarzeniu, po każdym działaniu, które robimy, a ich jest mnóstwo, no dostajemy jakiś feedback, różny, najczęściej to no, ja bym zrobił lepiej, najczęściej, i że można było lepiej. Najbardziej tak czy inaczej cieszą nas opinie pozytywne, że było super, i tych jest niestety mniej i to jest rzeczywiście w mniejszości. No i właściwie tyle. Nie wiem, Piotrze, może coś do tego dodasz jeszcze? To jest strasznie trudne ocenić swoją pracę, tak? Nie jesteśmy obiektywni w stosunku do siebie, bo każdy widzi z nas zupełnie inaczej. Ludzkie oko widzi 6% światła, co nie oznacza, że 94% światła nie istnieje, bo po prostu tego nie widzimy. Będąc z zewnątrz, patrzymy na to zupełnie inaczej, prawda? Będąc wewnątrz, ja na przykład wiem, że ja nie mogę zrobić koncertu rockowego, bo mam 6 słupów, bo mam strop drewniany, bo mam i tak dalej, ale opinia na przykład leci po tym, że no, robimy koncert rockowy na siedząco. Ale koncert rockowy nie jest koncertem rockowym, tylko jest koncertem akustycznym. Więc patrząc na social media i komentarze, to ja bym musiał chyba strzelić sobie w głowę, mówiąc tych. I na szczęście wydaje mi się, że ja dostrzegam więcej komentarzy pozytywnych niż negatywnych, aczkolwiek wszędzie jest opozycja, szczególnie w naszych małych miejscowościach, w naszych małych ojczyznach, gdzie no nie każdy jest lubiany, wszyscy się znają, większość ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Ania, ja mogę to powiedzieć. Bardzo proszę. Ania, tak, mogę? Więc ja się odnosząc tutaj właśnie do organizatora, Ania ma większe doświadczenie, ja mam tylko 3 lata. Jako dyrektor Centrum Kultury przyszedłem w ogóle z estrady, z techniki. Tam jest mój świat. Chociaż jestem muzykiem z wykształcenia i kulturoznawcą, ale doświadczenie mam dopiero 3-letnie jako dyrektor. Ale Ania jakimś cudem przyjechała do mnie na mój pierwszy festiwal Zalew Kultury, Muzyka Świata. Przyjechała do nas Nancy Vieira z Przylądka, Wysp Zielonego Przylądka, Generalna Gwiazda, muzyka niszowa. Taki był zamysł tego festiwalu. I Ania mnie zapytała, w czym mnie wbiła w ziemię, ale jak ty to zrobiłeś, że ci na to pozwolili? Rozumiecie pytanie? Wszyscy Nie wiemy, disco polo, nie inne, ale to jest dla mnie wyznacznik, że warto było zrobić ten festiwal mimo tego, mimo tego, że spłynęła fala krytyki na mnie za ten festiwal, gdyż nie zrobiłem dmuchańców i piwa na tym festiwalu. Tak. Więc widzicie, tego się nie da wymierzyć. Tak jak mówiłem, ktoś to wydarzenie powie, że było fantastyczne, bo naprawdę, nie wiem, Ania, tak się zdarzyło. No dobrze, ale to się nie da wymierzyć. No wszyscy to wiemy, tak? Nie wiem, tu może tak, Paweł... ale tylko proszę mi pozwolić dokończyć wątek, bo wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, czasami na przykład staje sprawa kultury na Radzie Miasta, Radzie Gminy. Nie jest to oczywistość, bo w wielu gminach nawet się nie dyskutuje o kulturze. W wielu gminach się nie dyskutuje, proszę mi wierzyć. Jakby to małe i duże miasta po prostu często ta dyskusja się nie odbywa. Ale wtedy na przykład wstaje jakiś radny i rada i mówi, że zgłosili się do nich ludzie, że tu się dzieją rzeczy złe, niecne, nie ma dmuchańców, nie ma kiełbasek, tak? No i wtedy jak się realnie wybronić? Czy w sensie na zasadzie musimy od swojej odstać, powiedzieć, zapomnieć, iść dalej naprzód? Poczekajcie, ja tylko jeszcze odniosę się do tego wcześniejszej kwestii. Mogę? Tak, bardzo proszę. Bo ja właśnie teraz wchodzę na białym koniu i mówię o tym mierzeniu. Słuchajcie, bo to jest pytanie o mechanizmy, jakie są, bo to wszystko w pewnym sensie też miary się biorą też z pewnej charakterystyk i pewnej kultury. Jeżeli mamy kulturę zaufania i możemy pomyśleć i teraz Grzegorz, ewaluacji,
Nie, mówię o takich mechanizmach, które są wewnętrznymi i nie są malowaniem trawy, tylko pewnymi wypracowanymi mechanizmami, w których przyglądamy się swojej pracy, co wymaga a. tego zaufania i b. transparentności. I tak naprawdę potencjalnie tego jest dużo. W oświacie nie wychodzi ewaluacja, prawdopodobnie w instytucjach kultury część z nich wychodzi. Pytanie, czy można to zrobić w sposób szerszy. I tylko dodam do tego, a co wiąże się z kolei z kolejnym mechanizmem transparentności, usieciowieniem, które na przykład, jeżeli tu są osoby, które brały udział w bardzo młodej kulturze, to się nie wydarzyło na poziomie województwa, bo nie miało szansy, ale ci dyrektorzy, te domy kultury, które biorą udział w tym programie, budują sieci i w związku z tym też przepływ informacji, kto jest dobrym, właśnie, bo to nie jest pytanie, czy jakiś dom kultury jest dobry. Ja bym chciał zadawać sobie pytanie, jak dobry jest nasz dom kultury, bo dom kultury ma być dobrem, takim miejscem zaufania publicznego i to jest mój statement. Dziękuję. A co z tymi miernikami? Nie, no i to jest kwestia kultury organizacyjnej, gdzie wypracowujemy razem z naszym organizatorem i z naszym zespołem te kryteria, po których zmierzymy, kryteria takie właśnie wynikające z wartości, po których mierzymy, że to jest dobre. Jeżeli naszym celem jest aktywizacja albo organizacja czasu wolnego, to te festyny są bardzo dobrą formą aktywności, czy kina polowe. A jeżeli naszym celem jest kształtowanie jakichś specyficznych kompetencji kulturowych i na to jest zgoda, albo dbanie o tradycję, to niech te panie tkają dalej i robią różne rzeczy. I teraz jest pytanie, jak właśnie, żeby znaleźć tą ważną rzecz, która jest tym kryterium, tą wartością i mieć, no oczywiście to jest znowu trudne, uzgodnienie to A ze swoim zespołem może być trudne, B z organizatorem, no i dalej z publicznością, to znowu jest proces. Więc tak, to te mierniki. Tutaj się jeszcze odniesiemy. Bo ja chciałam a propos tych mierników może, no bo to za każdym razem jest próba faktycznie określenia jakiejś wartości, którą można zmierzyć, wymierzyć i tak dalej. My to właśnie w próbę akurat nie po różnych doświadczeniach w instytucjach kultury podjęliśmy i nasze sprawozdania merytoryczne przestały już jakiś czas temu wyglądać tak, że piszemy, że właśnie wczoraj zrobiłem to i było ładnie i były komentarze fajne, bo tak naprawdę no to jest dla nas żaden dowód na to i pokusiliśmy się o takie coś. Nasze instytucje w tej chwili nam przekazują brutalne dane. Pytanie, co nam to daje, zaraz może dokończę, natomiast chciałabym powiedzieć, jakie to są może mierniki. Tak? To mamy klasycznie ilość odbiorców, ilość sprzedanych biletów. W tych biletach ulgowe, normalne zaproszenia, bo to jest bardzo też ważne, bo to różnie nam daje odpowiedź na różne sytuacje, ilość przedsięwzięć realizowanych, ilość warsztatów edukacyjnych, odbiorców tych warsztatów edukacyjnych, czyli taka kartka A4, bo ona nawet nie A4, która po pewnych analizach porównawczych, tak, w którą stronę wszystko idzie, daje nam jakiś obraz, bo my widzimy, czy dyrektor dany, podejmując swoje działania, poszerza tą grupę odbiorców, czy udaje mu się coś więcej zrealizować. Pytanie, czy poszerzenie grupy odbiorców jest też dla nas co? Patrzymy na to, czyli organizujemy imprezę, którą tutaj pan powiedział, żeby zapełnić, salę, czy chcemy organizować imprezę o wysokiej wartości kulturalnej, bo na to też należy zwracać uwagę. Więc staramy się te mierniki jakoś faktycznie wprowadzić w życie. Mówię celem, żebyśmy mogli sobie to wszystko jakoś poukładać, ale zostawiamy furtkę na ten aspekt, o którym pan powiedział, bo no... Chciałbym też powiedzieć, że jeżeli Państwo mają ochotę się włączyć do naszej rozmowy, to są Państwo mile widziani. Wystarczy, może inaczej, nie wystarczy pomachać ręką, ponieważ ja niewiele widzę przez te światła. Trzeba krzyknąć. Każdy cezularny wyraz jest OK. W każdej chwili. Natomiast chciałbym się nie zgodzić z taką sytuacją, w której mówimy, że te mierniki są trudne, skomplikowane, no bo zawsze jak ogłaszamy konkurs, to mamy jakieś kryteria, jakiego dyrektora, dyrektorki szukamy. Jak znamy instytucję, no to wiemy, co od tej instytucji oczekujemy. Tak? Jeżeli na przykład instytucja, zdaniem lokalnego organizatora, ma zajmować się organizacją czasu wolnego, festynami i tak dalej, to będąc ambitną osobą, nie startuję do takiej instytucji, no bo przecież ja się tam nie odnajdę, to będzie tylko konflikt. Ale rozumiem też, że takie czasami spotkania mogłyby być co roku. Kiedy się spotykamy, rozmawiamy, jak przeszedł miniony rok, jakie są wyzwania na przyszły rok, jakoś to sobie zamykamy w pewnych oczekiwaniach spisanych. I teraz mam pytanie, jak to u Państwa w instytucjach wygląda? Czy mają Państwo takie zeszłoroczne, spisane, wspólne, wypracowane oczekiwania uwzględniające ten kontekst, tą sytuację, Państwa oczekiwania gminy? Czy jest coś takiego, co by dało nam podstawę
do zbadania, czy myśmy w przyszłym roku posunęli się o krok naprzód. Nie wiem jak wy, ale też chyba składacie każdego roku informacje do raportu o stanie gminy, więc już mamy taki pierwszy miernik tego, co zostało zrobione. To też można oczywiście porównać z tym raportem z poprzednich lat. To taki chyba główny miernik, ale tam są suche dane, rzeczywiście ilość wydarzeń, ilość uczestników, co się zrobiło, co się dało zrobić. To przeważnie rzeczywiście strona A4, półtorej strony A4, bo mniej więcej tyle się mieści. Ktoś więcej coś robi poza... W sensie, czy monitorujemy na przykład... Nie monitorujemy, tylko czy Bo jeżeli mamy pewne oczekiwania, czy jakby w sensie formowane organizatorem? Tak, znaczy w sensie formowanie pewnego punktu startu i pewnego punktu dojścia, żeby wiedzieć, gdzie my jesteśmy, bo na przykład może się okazać, że na tą młodzież to potrzeba więcej czasu i pieniędzy i teraz trzeba mieć jakąś podstawę, jak rozumiem, żeby powiedzieć, potrzebujemy więcej czasu i pieniędzy. Co potrzebujemy. Jak tu wszyscy siedzimy, to pewnie tak jest. Dać ci mikrofon? Myślę, że chyba wszyscy się z nami tu zgodzą, że czasu i pieniędzy nam zawsze jest chyba za mało. Chyba że ktoś ma naprawdę dużo, to gratuluję i nie zazdroszczę, ale na pewno cieszę się, że ktoś ma tak. Natomiast dialog. To jest słowo chyba klucz. Jeśli nie ma dialogu z organizatorem, to nie posuwamy się do przodu, a wręcz cofamy się. Dobrze, jak wspomniałeś, jeśli organizator oczekuje dyskoteki na rynku z piwem, festynu dla dzieci, to rzeczywiście to są tematy potrzebne również, bo to jest, my też jesteśmy częścią rozrywki, kultura, ale też jest potrzeba zrobienia czegoś, co wywróci moim miastem, nawet kosztem poddania się pod jakiś hejt czy krytykę, ale tak jak pani tutaj dobrze powiedziała, no my też musimy robić kulturę, nie tylko kiełbaski. Więc to jest strasznie trudne do wyważenia, bo jedna gałąź społeczna chce mieć rozrywkę, a inni są ambitni i potrzebują wyjątkowy teatr, który no, trochę szokuje na przykład, nie? Czy no, kultura nie jest tylko i wyłącznie jedną gałęzią. Jest już tak podzielona specjalizacja, że samych teatrów jest już tak mnóstwo, że się człowiek naprawdę czasami nie odnajduje. Gałęzi jest mnóstwo. Jeśli nie ma dialogu ze społeczeństwem, z organizatorem, jeśli nie ma takiego feedbacku, jak ty powiedziałeś, że ten feedback trzeba też przecedzić, no bo ktoś mówi politycznie, ktoś mówi interpersonalnie do nas, a ktoś mówi rzeczywiście merytorycznie. I my musimy tą grubą skórę z niedźwiedzia założyć i starać się chyba przesiać to, co jest prawdą i czasami przyznać się do błędu. No okej. Może jakbym zrobił to piwo, to byłoby więcej frekwencji i być może zaraziłbym więcej ludzi tym gatunkiem muzycznym czy tym wydarzeniem. I ja sobie zadaję w domu takie pytania, analizuję sobie, czy gdybym złamał się i zrobił to, co Ania powiedziała, że no nie było piwa, była pyszna kawa, świetne ciasta, fajna atmosfera, ale nie było takiej oczekiwanej przeze mnie publiczności, jeśli chodzi o ilość. To czy to jest sukces, czy nie? I człowiek sobie na pewno zadaje. Myślę, że wy wszyscy zadajecie sobie to pytanie. Czy to wydarzenie, które zrobić każde, czy to jest maleńkie wydarzenie lokalne dla jakiejś jednej społeczności, panie dziergające na szydełkach, bo one pojechały na wystawę gdzieś tam 20 kilometrów dalej, i przywiozły tam jakąś nagrodę i są zachwycone, czy to nie jest? Czy można było zrobić więcej? Na pewno są takie pytania. Myślę, że państwo też macie codziennie takie pytania, zadajecie sobie, co możemy zrobić. Ale ja
uważam, że dialog z wszystkimi, czyli z publicznością, ze społeczeństwem, z organizatorem, jak również wszystkimi jednostkami miasta, to są muzeum, to są szkoły, przedszkola, ośrodki sportu, bo ja akurat nie mam, tak jak Kasia, tam połączone. Więc też rozmowy z tymi dyrektorami, jakie są potrzeby. Dialog, jeszcze raz dialog. To jest, myślę, że sukces. Przynajmniej początek sukcesu. To ja byłbym pełny podziwu, jeśli jeszcze Państwo, dyrektorzy i dyrektorki, którzy mają pump track, basen, remont na głowie, normalne wydarzenia, dokumentację, jeszcze mają czas na dialog, bo to nie jest wcale takie, że to się... tak. Bo już się rwę do tego, żeby się tu odnieść. My jako dyrektorzy instytucji kultury składamy w momencie powołania i właściwie jeszcze przed konkursem taki dokument, który nazywa się autorską koncepcją. My naszemu organizatorowi przedstawiamy naszą wizję, którą on albo kupuje, albo nie kupuje. Ja bardzo często w tej dyskusji, w tym dialogu z moim organizatorem do niej się odnoszę. Zaufał mi na te 7 lat i uznał, że ta koncepcja jest warta realizacji, dlatego ja się jej trzymam. Często do niej wracam, tak aby zobaczyć, skonfrontować sobie, co już udało mi się osiągnąć, a co jest jeszcze przede mną. I tak, rzeczywiście dialog uchronił mnie przed sportem w instytucji, bo był taki pomysł kilku radnych i dlatego znowu odniosę się do edukacji i do wiedzy, którą musi mieć dyrektor instytucji kultury, aby ją dobrze zarządzać. Znamy w Polsce takie historie, że rzeczywiście instytucja kultury zajmuje się sportem. Ja nie mam w swojej strukturze sportu jako tako, basen owszem, ale sportu nie, bo są rzeczywiście ośrodki kultury i sportu. Ten sport jest zupełnie inaczej rozliczany i zupełnie inaczej jest przyznawana dotacja. I gdyby nie dialog, to nie wiem, jakby się to skończyło. Oczywiście argumenty pod tytułem, że jest to niezgodne z prawem i nie możemy, nie trafiły, ale jeden rzeczywiście przekonał. To był ten argument, w którym powiedziałam, że ja się na tym zwyczajnie nie znam. I mówię poważnie, nie znam się na tym absolutnie, nie wiem, jak się robi sport i nie wiem, kto jest mistrzem w czym tam i nie oglądam tego, więc robienie przeze mnie sportu jest absolutnie strzałem sobie w kolano dla całej gminy. I to był ten argument, który przekonał organizatora, że rzeczywiście ten pomysł nie był trafiony. Co ciekawe, nie właśnie te, które mówią o tym, że nie powinno się łączyć instytucji kultury ze sportem. Pytam też o te wskaźniki z takiego bardzo też pragmatycznego powodu. Pracowałem niedawno w Koninie, które zaskakująco jest miastem, w którym się bardzo wiele rzeczy dzieje. Naprawdę. Wydarzeń, działań, procesów, ale jednocześnie przy bardzo małych środkach finansowych. No i widać rzeczywiście, że ludzie są zaangażowani pełną pasją. I zaczęliśmy sobie kombinować, jak w ogóle na przykład przekonać radnych i mieszkańców miasta, żeby dołożyć tej kultury pieniędzy. No bo co powiedzieć, że będzie działo się jeszcze więcej? Że będą pracować jeszcze mocniej? Tak, że będzie jeszcze, prawda? Znaczy jakby, skoro się da za te kilka milionów taką jakość osiągnąć, to po co dokładać pieniędzy? W sensie, prawda? Jakby, w jaki sposób to zrobić? Bardzo proszę się. Ja przepraszam cię, ja już się tak wyrywam, bo to jest taki temat, który ja bardzo lubię. Dlatego, że jest taka anegdota o Churchillu, tak jak miał wybrać między środkami. Ja to wiem od swojej pani skarbnik, kochanej. Churchill miał środki przeznaczyć na zbrojenia, na obronę, no i na kulturę. I komu więcej? No Churchill oczywiście o kulturze. Na kulturę. Ale jak? Jak na kulturę? No przecież musimy kłaść środki na bezpieczeństwo. No ale jakie bezpieczeństwo, jak kultury nie będzie? I wiecie co? I to jest to. Problem polega w finansowaniu od zarodków, w finansowaniu instytucji kultury. Ta reforma decentralizacji zupełnie inaczej poszła w zupełnie inną stronę. Prawda jest taka, że kultura w gminach, powiatach, województwach jest to odłam, ja tak postaram się to wytłumaczyć mniej biurokratycznie, który nie dostaje złotówki z budżetu państwa. Żadnej bo szkoły już dostają subwencje, oczywiście i tak za mało, ale też muszą dokładać, ale kultura jest w całości finansowana z środków własnych, czyli to, co pozyskują powiaty, gminy i województwa. I tu jest problem, bo tych środków jest po prostu mało, a jak się tnie, to proszę państwa, w pierwszym rzędzie z kultury. I taka jest niestety szara rzeczywistość, bo państwo tutaj mówicie,
Ja sobie pozwolę na ten, nie powinnam, ale ja to powiem. Państwo mówicie o programach ministerialnych, Dom Kultury Plus i tak dalej. A ja się pytam, czy taka jest rola państwa? Ale to ja tutaj powiem, nie odpowiadam na to pytanie, ponieważ nie jest to tematem naszej dzisiejszej rozmowy i myślę sobie po prostu, że zawsze jest tak, że mamy określony czas i zasoby i musimy zdecydować, na co dajemy, na co nie dajemy. No i pytanie, czy wiemy, na co dawać. O, to tylko to powiem, bo ten Churchill, ta anegdota z Churchillem jest bardzo znacząca, nawet patrzywszy na pewne rzeczy związane właśnie tak jakby z pewnymi priorytetami, bo proszę powiedzieć, padł tutaj Trutnow. Trutnow jest pewnie mniejszy od Bolkowa, patrząc... 30 000, no okej, no ale jest to nie za duże miasteczko, patrząc na rozkłady środków, znaczy te rozkłady są inne w stosunku do, patrząc na budżety i to też jest istotne i tutaj pani dyrektor jak wspominała o dużych instytucjach, to znowu jest, my tutaj bardziej się skupiliśmy, czy tutaj ten trójgłos był o małych instytucjach kultury, gdzie te kwestie wyboru, procedury mamy wszędzie takie same co do konkursu dyrektora, natomiast teraz pytanie z jakiego punktu widzenia i kto właśnie, o czym mówiła też Kasia, zasiada w tych radach i jakiego poziomu, na jakim poziomie jesteśmy, bo to też jest różnica poziomu województwa, no i tej dysproporcji między w ogóle Wrocławiem a całą resztą też jest oczywiście ważna i tych czynników jest bardzo dużo. Pozwolę sobie wtrącić, bo ta procedura konkursowa niestety właśnie nie jest taka sama. Jeśli chodzi o wojewódzkie instytucje kultury, te, które funkcjonuje takie coś jak rejestr instytucji ministra i te instytucje podlegają ustawie o wyborze, złożeniu, to co panie mówią, z określonych grup. Ośrodki kultury mają trudniej, bo właśnie ich to nie obowiązuje. I to tak jak pani powiedziały, to już jest dowolność organizatora. Dobrze, szanowni państwo, zostawmy na chwilę wątek wszystkich tych wskaźników sytuacji. Chciałbym trochę od innej strony porozmawiać o kondycji wszystkich instytucji kultury, czy w ogóle sektora kultury. Co o sytuacji, czy o tej kondycji mówi nam sytuacja, w której tak wiele osób, nie wiem jak państwo, ale ja mam dużo znajomych, którzy opuszczają sektor kultury mimo swojej pasji, mimo swojej miłości do tego, co robią, ale po prostu porzucają ten sektor, zatrudniając się w zupełnie innych obszarach. Co nam to mówi o kondycji instytucji kultury? Nie, ja tylko... Co nam to mówi? No oczywiście mówi nam to o tym znaczeniu, o którym przed chwilką mówiłem i idącym za tymi priorytetyzacji w kwestii właśnie rozdzielania czy przydzielania środków. Natomiast ja sobie myślę, że, bo to znowu to, co zaczęliśmy, co to jest ta kultura i jaka kultura, bo jeżeli pomyślimy o instytucjonalnej kulturze w postaci domów i instytucji kultury publicznych, to tak. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie, nawet oczywiście znowu punktowo pojawiające się, ale na przykład działające we Wrocławiu miejsca otwarte, czy też cale, male w różnych miejscach, prowadzone między innymi przez organizacje pozarządowe, to jakieś ale obszary dzisiaj kultury. Tutaj o instytucjach kultury. Okej, no więc tylko, że w pewnym sensie, bo jak pytałeś o tą publiczność czy mieszkańców, bo wolę właśnie to rozumienie malowskie czy calowskie, że mamy mieszkańców, a nie publiczność czy odbiorcę, to de facto tam się dzieje bardzo dużo takich rzeczy, które też się dzieją się w instytucjach kultury, czy mogłyby się dziać i to wzajemnie gdzieś przenika. W Warszawie akurat, którą znasz, z kolei te miejsca prowadzą domy kultury i to są elementy domów kultury. Więc jakby... Skupmy się na tym problemie kadrowym, tak? Bo mamy raz, że demografia nas ściga, bo coraz mniej nas jest po prostu, tak? Mam wrażenie po prostu, że dużo osób doświadczonych rezygnuje z pracy w sektorze kultury. Tak? No i trzecia rzecz jest taka, że nie wiem, jak u państwa, czy to jest wciąż atrakcyjne miejsce pracy dla młodych. No i teraz pewnie zaraz oddam wam głos, tylko powiem tak ze strukturalnego rzeczy, których pewnie za chwilę też widziałem, że chcesz o tym, bo zapowiedziałeś. No to jest kwestia wypalenia, znaczy tak, młodzi nie chcą, a starsi się wypalają, albo ten cały kryzys psychiczny też dotyczy nas wszystkich tu obecnych i programy, które punktowo działają, tak samo jak mówiłeś, nie mówmy o programach ministerialnych, ale jakby ich nie było, to pewne rzeczy o charakterze strukturalnym, takim, że się buduje coś, pracuje z młodzieżą, ma się wreszcie środki, żeby coś zrobić dla młodzieży, nie zadziałyby się. I to znowu są punktowe rzeczy, których znowu nie mieszczą się w normalnym działaniu, bo trzeba dach reperować, czy zrobić święto miodu. Więc w tym sensie to jest taki, no jakby sam powiedziałeś, demografia, środki, o których tu wszyscy mówią, plus kwestia wypalania się i starzenia się kadry kultury, nie mówię tylko o sobie,
ale przesuwania się tej granicy w połączeniu z tymi wszystkimi kryzysami psychicznymi, różnymi trudnościami, o których się wreszcie zaczyna mówić, ale to, że zrobi teraz jeden projekt pilotażowy o emocjach w kadrach kultury, no nie zmieni sytuacji, a zaraz będzie gorzej. Myślę, że wasze przykłady będą ciekawsze. To ja teraz dodam swoje do tego. Więc tak, powiem wprost. Praca w kulturze, no to jest praca z pasji, no bo przecież nie dla kasy, wiadomo. No więc tu jakby wchodzimy w obszar motywacji, bo słuchajcie, jedną kwestią jest, żeby przyciągnąć ludzi do pracy w kulturze, a drugą kwestią jest, żeby ich utrzymać, żeby oni nie doświadczali tego uczucia demotywacji, co jest no, szybciutko raczej się zdarza. No ja jestem długodystansowcem, jak widać, jestem długoletnim dyrektorem Ośrodka Kultury i to nie znaczy, że nie miałam takich myśli. Już czasami były takie momenty, że byłam jedną nogą już poza tym sektorem i myślałam o czymś zupełnie innym. Zwłaszcza, że jakby ta praca daje nam takie poczucie, że my jesteśmy naprawdę wielofunkcyjni. Po prostu multitasking to już mamy po prostu wyrzucony w kosmos, bo naprawdę możemy wiele i tak naprawdę odnajdziemy się w różnych branżach i w różnej pracy, ale chyba wciąż nas trzyma ta pasja. I tu generalnie chodzi o to, żebyśmy byli motywowani. Wiecie co, ja wam przytoczę, bo ja tu pod nogą trzymam taką kartkę, a też nie chciałam spalić. Ja wam powiem to wprost. Kiedyś krążył taki mem. On jest bardzo adekwatny do tego, o czym tutaj rozmawiamy. Ja sobie pozwolę tę kartkę tutaj, słuchajcie, rozwinąć. Nasze zadania, które realizujemy. Przebieg realizacji zadania. Etap pierwszy. Radość z ambitnego zadania. Etap drugi. Przeszkody, brak środków, rozczarowanie. Etap trzeci. Ciężka praca mimo wszystko z wykorzystaniem rzeczy przyniesionych z domu często. Czwarty etap. Panika i ukaranie niewinnych. Etap piąty. Cześć i chwała dla nieuczestniczących. I właśnie chciałam to powiedzieć, że my chyba w tej kulturze potrzebujemy trochę docenienia i to chyba jest ten klucz, żeby i do tej kultury ściągnąć, już pomijając w ogóle aspekt, słuchajcie, finansowy, żebyśmy mieli poczucie, że naprawdę warto w tej kulturze pracować i czuć to wsparcie organizatora, wiadomo, ale też wsparcie, nawet, słuchajcie, no, nawiążę do tych radnych i do tego, co wcześniej zostało też powiedziane. Jak mają nas oceniać radni, którzy w większości po prostu w żadnych naszych działaniach nie biorą udziału i nie uczestniczą. I tak jest. Może raptem 2 radnych na całą radę naszą uczestniczy, ale to tylko dlatego, że oni sami są związani z kulturą, a cała reszta nie. No i później takie osoby nas oceniają, bo mamy ocenę działalności kulturalnej. Właściwie tyle chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że coś dodacie do tego jeszcze. No, ja zawsze porównuję ten sektor kultury jako ten sektor kreatywny, który nawet kartkę potrafi z 3 stron zadrukować. Więc my chyba przyzwyczailiśmy się wszyscy nawzajem do tego, że my zawsze damy radę, nie? I zawsze dowieziemy to. I nawet jeżeli budżet mówi nam, to się nie zepnie, to my i tak zepniemy. Tutaj tak się uśmiecham, bo miałyśmy taką wspólną przygodę operową w Bolkowie. Rzeczywiście chyba tyle razy udowadnialiśmy wszystkim dookoła i sobie też, że jesteśmy w stanie zrobić to, co jest niemożliwe, co jest oczywiście jak najbardziej słuszne, bo my w kulturze potrafimy, bo jesteśmy świetnie zorganizowani i mamy też świetny zespół, który potrafimy zarażać chęcią udziału. Tyle tylko, że myślę, że jest w którymś momencie też granica i nawet najlepszego konia można zajechać. To taki apel do naszych organizatorów, że w którymś momencie zwyczajnie powiemy dosyć. Dlatego, że możemy wymyślić kolejne inicjatywy, kolejne projekty, ale jeżeli nie będzie tego wsparcia, mam tutaj na myśli to, że super, że pozyskujemy nowe pieniądze, że jest ich coraz więcej. Tak jak wspomniałam, to było 1/3 mojego budżetu. Tyle tylko, że za chwilę dostanę nowy budżet i on będzie mniejszy. Tylko dlatego, że sobie radzę, nie? Nie wiem, jak jest z branżą kultury, ale dam wam przykład. Ja przeszedłem, tak jak wspomniałem na początku, z techniki estradowej
Tam jest takie stowarzyszenie PITE. Polecam specjalistów od techniki, jeśli będziecie mieli problemy z technicznymi rzeczami, to są naprawdę specjaliści, którzy stworzyli swoją stowarzyszenie. Ale do czego zmierzam? W pandemii żadne eventy się nie odbywały, więc branża stanęła totalnie. I po pandemii 1/3 ludzi już nie wróciła do branży i już nie wróci. I oni się borykają z ogromnym niedobrami kadr. I myślę, że może być bardzo podobnie u nas, ponieważ Ania tu powiedziała, no ja powiem to tak prosto i chyba wszyscy to wiecie, całe życie z wariatami, bo my jesteśmy wariatami po prostu. Ja przynoszę swój przedłużacz, mikrofon, lampę, najazd, ucho i cokolwiek by brakowało, to go po prostu przynoszę z domu. Nie wspomnimy o tym, że coś robimy, szyjemy i malujemy i tak dalej. Bez takich wariatów kultura nie istnieje, tylko jest granica. Tak jak ty powiedziałeś, Konin sobie świetnie radzi, a ma mało pieniędzy. Dlaczego? Bo ma świetnych ludzi, duże grono pewnie osób, którzy są z pasją i kochają to, co robią. Ale często się tego konia, tak jak Kasia powiedziała, zażyna i zabija, bo on sobie radzi. No, więc to też jest bardzo trudne w wyważeniu. Znowu nie możemy usiąść na laurach, bo my to kochamy, robimy. Ja się nakręcam, jak robię jakiś event. To jeszcze jest poczucie odpowiedzialności. Tak. Ja postawię taką tezę na potrzeby naszej dyskusji, że może powinniśmy przestać mówić o tej pasji. Dlatego, że wszyscy znamy cenę tej pasji. No tak. I wszyscy wiemy, jak to wygląda. I że to jest kwestia zdrowia psychicznego, wypalenia, zmęczenia, poczucia samotnienia w tym całym tłumie. Sobota, niedziela, weekend, święto, 11 listopada, etc., etc. I chciałbym powiedzieć, że też, że o ile praca twórcy, artysty, pasji na pewno wymaga zaangażowania i fantastycznie, jak człowiek jest zaangażowany w to, co robi, ale nie oszukujmy się też, remont pasji nie wymaga. Utrzymanie basenu nie powinien wymagać pasji. Tak? To są proste czynności administracyjne. Tak? Można mieć oczywiście dobry pomysł, jak to zaprojektować, jak to wybudować, jak to utrzymać, ale to nie wymaga pasji. Nikt nie powinien od ludzi kultury oczekiwać pasji w utrzymaniu boiska, pump tracku czy prowadzeniu jeszcze innego rodzaju miejsc. I dlatego mówię, może powinniśmy przestać mówić o pasji. Może powinniśmy mówić o tym, że potrzebujemy trochę zmiany w ogóle strukturze zarządzania instytucjami kultury, że są dyrektorzy od kultury i są dyrektorzy od tego, żeby sprawdzić, czy wszystkie kontrolki na gaśnicach na pewno są ważne. To było trenowane już w wielu instytucjach, nie? Znaczy się, ja może też pociągnę, zgadzam się z panem w 100%. Powiem tak, sukces instytucji w moim przekonaniu, w moim mniemaniu jest tutaj, szczególnie jeśli chodzi o instytucje artystyczne, no nie oszukujmy się, sukcesem jest wtedy, kiedy mamy prawdziwego menadżera, czyli tego właśnie, który przejrzy wszystkie regulaminy, wszystkie gaśnice, zajmie się absolutnie technicznym aspektem, no i dyrektora artystycznego, który nie powinien się w ogóle takimi rzeczami zajmować, powinien tworzyć. I to jest idealne rozwiązanie. Tylko że ono wciąż nie będzie idealne, bo dalej nie mamy pieniędzy, tak? Więc rola takiego dyrektora, menadżera naprawdę powinna być skupiona i wyłącznie wtedy na pozyskiwaniu ewentualnie tych środków, ale też i odpowiednim zarządzaniu, bo to jest to, co pan powiedział, sieciowanie i tak dalej. W każdej instytucji można wraz z innymi wypracować pewien model, który sprawi, że ta działalność już będzie odpowiednio mniejsza, finansowo bardziej opłacalna. Także idealne rozwiązanie to jest moim zdaniem takie, faktycznie tak jak pan powiedział. Wtedy istnieje szansa na lepsze gospodarowanie i być może wtedy skupieniu się też na tych ludziach, o których pan wspominał, bo ja faktycznie miałam epizod operowy w swoim życiu i powiem państwu, że to jest straszne w przypadku muzyka, bo to jest taki przykład bardzo fajny. Muzyk to jest osoba, która całe swoje dzieciństwo spędziła też w szkole muzycznej, czyli ze szkoły. Często wracała ucząc się grać i gdzie inne dzieci bawiły się na podwórkach, tak? A później
no zarabia tyle, ile zarabia. I to jest straszne, proszę państwa, bo to jest to, że pan mówi, nie rozmawiamy o pasji, inaczej się nie da, bo ja innego wytłumaczenia, jako osoba, która no, poszukiwała swoich talentów, ale ich jeszcze nie znalazła, nie wiem, to ja tego nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć. Ale pani mówi o muzyku. Ale mówię o a ja ludziach... mówię jakby o osobie, która na przykład zajmuje się ogarnianiem spraw administracyjnych w instytucji kultury. No i tu jest problem. Tak? Tu jest problem naprawdę, jeśli państwo, ja obserwuję z roku na rok faktycznie, jeśli chodzi o administrację, na przykład specjalista do spraw płac, na przykład, no już nie pomijając księgową, bo to są w ogóle już inna kwestia, BHP, czy akustyk, stawki, które instytucje mogą zaproponować ludziom wypłaty są w tej chwili, mówią ci państwo, mówią nie, idę prywatnie. I uważam, to jest bardzo palący problem i chyba tak naprawdę i tu powinien wkroczyć organizator, tak, tu powinien wkroczyć organizator, żeby stopniowo wypracować jednak system wynagrodzeń po prostu. Ja nie chcę, żeby to brzmiało jakoś auto, w ogóle reklama i tak dalej. Natomiast faktycznie jest tak, że w tamtym roku udało nam się nie na płacę minimalną, bo to się należy i to w ogóle nie powinien organizator pytać, czy mam dać, czy nie, bo on musi dać. Tylko kwestia regulacji przeciw tak zwanemu spłaszczeniom wynagrodzeń, bo w pewnym momencie dochodzimy, to jest to, co pani mówi, szczególnie to w muzeach było bardzo widoczne, że pani kustosz z wykształceniem, wieloletnim doświadczeniem, no zarabiała, przepraszam, mniej niż, nie ujmując każdej, bo każda praca jest ważna. Teraz chodzą plotki, że województwa mają dużo więcej pieniędzy niż miasta, bo się proporcje z tytułu odwróciły. Ja nie wiem. W związku z tym się okazuje, że lepiej teraz pracować w instytucjach marszałkowskich niż różnych miejskich. No ale to też nie jest tak do końca, wie pan co, bo to też jest kwestia, ja naprawdę, niech mi państwo wierzą, 25 lat, ja abstrahuję od polityki, dlatego że nie wiem, czy miałam szczęście, czy pecha, ja z wszystkimi już opcjami politycznymi współpracowałam w województwie, bo tak się u nas w województwie składało, że byli wszyscy z płaszczyzny, z wszystkich partii politycznych. Natomiast kwestia też jest zrozumienia pewnych rzeczy i dojścia do takiego momentu, kiedy widzimy, że nam się instytucje posypią fizycznie, bo akustyka zatrudniającego na rynku wolnym takim instytucji żadnej nie stać na to po prostu, bo to są horrendalne kwoty, więc no... Dlatego, że ich jest, przepraszam, tak jak mówiłem, o 1/3 mniej. Ich nie będzie, bo będzie, oni już nie dokładnie. wrócą, więc... bo akustyk... Czy ktoś... Ja mogę zadać pytanie, przepraszam, czy ktoś z państwa ma akustyka i oświetleniowca jako osobne dwie osoby? Gratulacje. 2, 3... No to jesteście... Proszę tak. nie podnosić ręce, bo zaraz na łowy pójdzie. Nie. Natomiast jeśli na wolnym rynku akustyk zarabia naszą tygodniówkę lub więcej za 1 dzień, to nie mamy go szansy ściągnąć, więc mamy obniżenie jakości. I teraz przyjeżdża taki spektakl do takiego centrum kultury, gdzie wymagania są naprawdę techniczne, ogromne. Jest zderzenie. Mój akustyk przychodzi, mówi: Piotrek, ale ja nie mam tego i tego i tego. I mi mówi: Grzesiu, nie martw się, załatwimy. Przywiedzą, nie ma problemu. Ale tak jak pani powiedziała, nikt z rynku wolnego nie przyjdzie do kultury za te pieniądze. Nie ma szans. Więc na ile nam tak naprawdę starczy siły i tej pasji, żeby nadrabiać wszystkie te takie strukturalne braki, które są absolutnie poza nami, tak? Bo to jest kwestia państwa, edukacji, organizatorów, tak? To ja bym to rozłożył jednak nie pasję, bo to faktycznie, bo to jednak te pojęcia, jakbyśmy sobie raczej myśleli, to znowu jest jakby znowu oczywista oczywistość, tylko tego jakby trzeba sobie nazwać, że my raczej mówmy o systemie motywacji, która wynika z kilku czynników. Przed chwilą mówicie o brakach, które są związane z motywacją finansową, autoteliczne związane z pasją, niech one będą i to trzeba wszystko sobie poukładać i też adekwatnie ponazywać i się nimi w jakiś używać ich do działania. No to znowu to jest takie, wiecie, no odkręcamy wszystko znaczy mówimy oczywiste oczywistości, aż tylko, że raczej bym się zapytał, co zrobić, żeby któryś z tych kawałeczków ruszać, bo ten kawałek, że my wszyscy jako osoby w kulturze to robimy to, na co mamy wpływ i tak dalej, a potem się okazuje, że jak nie zrobimy jeszcze tego festynu, to potem czegoś nie będzie, więc jakby no tych czynników jest... Nie wiem, ja bym polecał robić mniej, strajkować, buntować się, mówić głośno. Nie, no jakby, nie sądzicie państwo na przykład, że my w kulturze robimy bardzo dużo, może nawet za dużo i w związku z tym czasami sił nie starcza w tej naszej możliwej kondycji akurat?
A nie macie takie pytania, że ciągle jest za mało? Od organizatora na przykład? Tak? No Myślę, to że już przeszliśmy do pani danego etapu, Halinka ma 42 lata, ona jest tutaj bardzo dobrze pewnie poukładana, jeśli chodzi o, wie jak współpracować z organizatorami, gratulujemy bardzo tego. Natomiast... Są takie pytania w kulturze, tak? Czy stwierdzenia, tu się nic nie dzieje, tak? Tak, a to chyba wszędzie, myślę. Oczywiście to kwestia jest tylko procentowo. Jaka część społeczeństwa mówi, że nic się nie dzieje? Czy to jest 1%? Czy 80%? No ale tak? może czas powiedzieć tak, tu się nic nie dzieje. Nie dzieje się dlatego i dlatego i dlatego, prawda? No w sensie, chodzi mi tylko o to, że w tej naszej rozmowie o kondycji, i której będziemy za chwilę zamykać, naprawdę bardzo dużo mówimy o tym, jak my jesteśmy zaangażowani, jak my nadrabiamy te wszystkie braki infrastrukturalne, ale za chwilę nas nie będzie z różnych powodów, tak? Czy zrezygnujemy, czy się wypalimy, czy się zmęczymy, czy znajdziemy coś ciekawszego, czy po prostu nie będzie nam kto nas zastąpić, bo jest demograficzny skrót. W związku z tym myślę, że czas najwyższy zacząć mówić tak, nic się tu nie dzieje. Jejku, ja nie chcę tak myśleć nawet, wie pan co, nie, po prostu ja jednak staram się w ogóle, a propos cały czas państwa, bo mówimy tutaj o małych miejscowościach, fantastyczny projekt był miejscowości, z której pochodzę akuratnie, Filharmonia Sudecka, patrzę, bo miała tutaj pani dyrektor gdzieś być, ale jeszcze nie zdążyła, przyjechała z koncertem w ramach, mieliśmy otwarcie ratusza w pierwszy dzień, jak nigdy powiem to, najpierw był występ Filharmonii Sudeckiej, a później był Teatr Klinika Lalek. I teraz tak, ja byłam oczywiście tam wraz z naszą dyrektorką Filharmonii Sudeckiej i tak zamknęłam oczy, mówię, Boże, nie chcę się nawet odbierać, tam nikogo nie będzie, na pewno. Przecież ci ludzie w ogóle tej muzyki nie słuchają. Nie ma odpowiedniego rodzaju, to nie przyjdą. Byłam zszokowana, naprawdę. Ludzie tak świetnie reagowali na występ tej Filharmonii. Bisów było co niemiara, ale do czego dążę? Jesteście bardzo ważni. Bo w momencie, tak, to wy uczycie ludzi, bo filharmonia, opera, ona onieśmiela. Ludzie się boją przyjechać do niej często, bo nie wiedzą, w co się mają ubrać, jak się zachować, czy pójść do tej szatni, czy nie, no chyba pójdę tutaj. I to jest wasza rola. I to jest wasza rola tak naprawdę w tych małych miejscowościach, tak sprawić, żeby ci ludzie, żeby się ich nie bali i zobaczyli piękno tej kultury. I ja za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Ja tylko powiem, piękno tak, jesteście bardzo ważni, ale to jakby kropka, tak, i co dalej, nie? W sensie, i myśmy sobie tutaj o tej kondycji porozmawiali i oczywiście kultura jest piękna i dzieją się rzeczy cudowne i to jest niesamowite i warto o to walczyć, ale też zadbajmy o to, mówiąc o kondycji, żeby miał kto walczyć, a nie żebyśmy mieli różne historie, które wszyscy słyszymy i coraz częściej one się pojawiają. Ja tutaj też mówię do tych wszystkich osób, które gdzieś zrezygnowały. To nie jest też tak, że to nie daliście rady. Po prostu każdy ma swoją granicę wytrzymałości i czasami po prostu warto powiedzieć nie i zmienić otoczenie. Być może po to, żeby wrócić, albo żeby też zachęcić innych do tego, żeby było po prostu lepiej. Mogę jeszcze? Nie kończmy. Tak. Nie kończmy, bo tu mi brakuje jeszcze kilku wątków, bo oczywiście tak, możemy iść do innego miejsca, możemy rozwijać skrzydła dalej. W Bolkowie się bardzo dużo dzieje, była też opera. Tak, ale konkursy, polityka, jeżeli tego nie będziemy mieli pozamiatanego odpowiednio, to się nie zadzieje. Jakby konkursy na dyrektorów, które będą dalej ustawiane, w życiu nie będzie kompetentnych ludzi, którzy będą właśnie przygotowywać do odbioru wysokiej kultury. W momencie, kiedy będziemy dociskani kolejnymi obowiązkami, osoby, które będą stawiały na misyjność i próbowały od tej pasji, uciekną dalej, rzeczywiście. Odejdą najlepsi pierwsi. Odejdą najlepsi, dokładnie. Odejdą najlepsi. Nasza granica wytrzymałości, myślę, że ona się przesuwa. Tak, jakby dzisiaj mówimy, dobra, mam już dosyć i już koniec, następnego dnia składam wypowiedzenie, gdzie mijają kolejne tygodnie, nawet lata i trudno jest podjąć tą decyzję tylko dlatego, że trzyma nas właśnie to poczucie misyjności i odpowiedzialności. I tak jak mówiłeś, że jak my odejdziemy, to być może nic nie zostanie. Myślę, że to, co wypracowaliśmy, to zostanie. I te zmiany, które wypracowaliśmy też w ludziach, z którymi pracowaliśmy, one też zostaną. Ja nie mówię o efektach, ja mówię o następcach. Następcach. Tak, w sensie jakby osoby, które widząc, z nowego pokolenia. Jak się to wszystko dzieje, to nie przez przypadek mam wrażenie, że teraz jest mniej organizacji pozarządowych zakładanych, takich od nowa. No. Ale teraz tak, szanowni państwo, na szczęście to nie jest ostatni panel,
W związku z tym jest taka nadzieja, że w kolejnych będzie bardziej optymistycznie. Bardzo proszę. Czy jest optymistycznie, bo jeszcze jesteśmy ja chcę sobie tylko i tak jak podobać, pani że powiem. powiedziała, próbujemy podać tą kulturę na złotej tacy, żeby każdy mógł ją dotknąć. To jest jak całowanie. To już w kuluarach. Całowanie kultury przez szybę. My musimy zbić tą szybę i pokazać ludziom, że można to dotknąć. Się nie pokaleczyć przy zbijaniu. Ale wiesz, Nie, mi się absolutnie. wydaje, że to nie jest Ściągnąć, taka, tak. to nie jest jakaś ciągłość. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu, że tutaj Państwo z nami wytrwaliście. Mamy nadzieję, że ten panel, który miał odpowiedzieć na pytanie, w jakiej są kondycji instytucje kultury, czy przetrwają kryzys i czy potrafią się zmieniać, że na te pytania Państwu odpowiedzieliśmy. Ja tylko powiem, że uczestniczkami tego panelu był Tomasz Kasprzak, Stowarzyszenie CAL, badacz, animator i rowerzysta, za co szanuję. Katarzyna Doszczak, Puławka, dyrektorka Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków, Anna Michalkiewicz, dyrektorka Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gryfowie Śląskim, Izabela Kurz-Kuriata, zastępczyni dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji. Bez kartki bym nie zapamiętał nigdy, nie? No tak, tak. Piotr Oskwarek, dyrektor Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Ja się nazywam Artur Celiński, miałem przyjemność Państwa gościć. Dziękuję bardzo. No, tego się boję.
Witam Państwa serdecznie. Iza Duchnowska, Dolnośląskie Laboratorium Kultury. Cieszę się, że Państwo uczestniczą w Dolnośląskim Kongresie Kultury. Mam nadzieję, że spotykamy się nie po raz pierwszy i zaczynamy cykl spotkań i debat. Przed nami kolejny panel, który będzie moderowany przez Olgę Hrebor, a panelistami są Aleksandra Iwaniuk, Andrzej Kudriaszow, Katarzyna Komar-Macyńska. Zapraszam Państwa serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło gościć tak niszowy, jak widać po publiczności, panel o kulturze, ale w kontekście ukraińskim. Nie ma tytułu, ponieważ nie udało się niestety poprawnie naszych nazwisk odmienić. Proszę też zrozumieć, mówię to nie złośliwie, tylko to też trochę pokazuje te trudności międzykulturowe od razu, tak? Że jednak przestawiona literka, czy też jakby nie zapisanie inaczej nazwiska sprawia, że musimy występować bez tytułu panelu, a brzmi on: Ukrainki i Ukraińcy w Polsce, konsumentki, konsumenci kultury, menedżerki, menedżerowie, twórczynie, twórcy, animatorki, animatorzy, edukatorki, edukatorzy, kuratorki, kuratorzy, artystki, artyści, współtwórczynie, współtwórcy sektora kreatywnego. Są ze mną pan Andrzej Kudriaszow, który reprezentuje tutaj Fundację Zustricz z Krakowa, bo chociaż jest to festiwal dolnośląski, przepraszam, nie festiwal, a Kongres Kultury Dolnośląskiej, we Wrocławiu mamy ogromną liczbę odbiorców i twórców pochodzenia ukraińskiego. I chcieliśmy porozmawiać o tym, jakie są doświadczenia i najlepsze praktyki w Polsce. Pan Andrzej Kudriaszow był uczestnikiem Ukraińskiej Rewolucji Godności, liderem krakowskiego Euromajdanu i założył razem z Aleksandrą Zapolską Fundację Zustricz. O działalności tej fundacji i jak jej działalność jest ważna w kontekście obopólnego procesu integracji kulturalnej, kulturowej ukraińskich uchodźców, migrantów, ale też społeczności autochtonicznej ukraińskiej będziemy na pewno jeszcze rozmawiać. Witam pana. Dzień dobry. Kolejną naszą gościnią jest Aleksandra Iwaniuk. Aleksandra Iwaniuk jest doktorką nauk politycznych, autorką tekstów do polityki, ale też ma za sobą wspaniały debiut literacki, książkę Amorte. Książka opowiada historię patrioty z Doniecka w przededniu rozpoczęcia się rosyjskiej agresji na Donbasie. Była nominowana do najlepszej książki roku BBC, a także do Nagrody Miasta Literatury UNESCO. Aleksandra mieszka w Warszawie i razem z Ukraińskim Domem z Warszawy realizuje szeroko zakrojony literacki program, klub literacki po sąsiedzku, ale to też nie jedyna dziedzina kulturalna, w którą Aleksandra się angażuje. Witam panią. Dzień dobry. I last but not least Katarzyna Komar-Macyńska z Przemyśla. Katarzyna reprezentuje Dom Ukraiński w Przemyślu. Jest, powiedziałabym, multikulti menedżerem różnych wydarzeń kulturalnych od wielu lat, bo nie tylko od czasu swojej rezydencji w Przemyślu. Trenerka w zakresie dialogu międzykulturowego, kuratorka. Nie napisała tego o sobie, bo pisze animatorka działań międzypokoleniowych, ale bym powiedziała, że też artystka, bo występuje na scenie, chociaż nigdy tak o sobie nie mówi.
kuratorka rezydencji artystycznych i też jedna z kluczowych postaci dla Domu Ukraińskiego w Przemyślu jako menedżer kulturalny. Wszyscy tutaj z Państwa, również Katarzyna, reprezentują Koalicję Organizacji Mniejszościowych i Imigranckich. Cześć Kasiu, witam Cię. Cześć, dzień dobry. Ja się nazywam Olga Hrebor i jestem tutaj w potrójnej roli. Z jednej strony jako dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, czyli osoba, która w pewien sposób jest współorganizatorem tego wydarzenia, ale jednocześnie jako prezeska Fundacji Kalejdoskop Kultur, która jest członkiem Koalicji Organizacji Mniejszościowych i Imigranckich oraz pełnomocniczka prezydenta Wrocławia do spraw mieszkańców pochodzenia ukraińskiego, jestem zawsze żywo zainteresowana sprawami związanymi z mniejszością ukraińską, tą, która przyjechała po pełnowymiarowej agresji, ale też tą, która tutaj była od zawsze. I bardzo się cieszę, że znalazło się miejsce na Kongresie Kultury, aby również porozmawiać o tym, jak społeczność ukraińska może się odnaleźć w naszej przestrzeni producentów, twórców, artystów, w tej sytuacji ogromnego też kryzysu czasami w instytucjach kultury, finansowania tych instytucji, no też rywalizacji czy też konkurencji, która nie jest tajemnicą w zawodach artystycznych. Jest zawsze więcej chętnych niż miejsc, ażeby te role pełnić. Wszyscy wiemy, że po agresji, po lutym 2022 do Polski przyjechało bardzo dużo osób pochodzenia ukraińskiego, głównie kobiet, które też były skrzypeczkami, wiolonczelistkami, wokalistkami, nauczycielkami gitary. Mówię głównie o kobietach, bo jednak mimo wszystko ta emigracja była, czy też nie nazywajmy emigracji przymusowej emigracją, ta ucieczka dotyczyła głównie kobiet, ale też aktorek, scenarzystek, pisarek. Część z nich udało się wesprzeć i część z tych programów było realizowane z poziomu rządowego, między innymi Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Raszewskiego realizował takie programy rezydencjalne dla naszych gości z Ukrainy. Były też programy stypendialne realizowane przez Ministerstwo Kultury, ale poszczególne instytucje kultury również na poziomie samorządowym bardzo responsywnie odpowiedziały na ten kryzys, starały się wynajdować swoje sposoby na to, ażeby ukraińskich uciekinierów właśnie w tym zakresie sztuki wspierać. I bardzo chętnie w drugiej części tego spotkania poproszę Państwa o to, żeby Państwo powiedzieli, jak Państwo zareagowali i jakie najlepsze praktyki po Państwa stronie, w Państwa instytucji, czy też obok po prostu Państwa regionie, które Państwo widzieli, w Państwa powiecie, Państwa mieście powstały, które mogły zagospodarować ten ogromny też potencjał, który ze sobą przynieśli artyści z Ukrainy. To bardzo chętnie byśmy to usłyszeli. I wracając do naszych gości, zanim przejdziemy do Państwa i przekażemy Państwu mikrofon, chciałam zadać właśnie to pytanie, to znaczy, abyście się podzielili tym, jakie najlepsze praktyki wspierające ukraińskich artystów, animatorów, menedżerów kultury mieliście szansę zrealizować w ciągu tych 2 lat, co się udało, co się nie udało, jakie są wyzwania w ogóle w realizacji takich projektów. Zacznę od Katarzyny, bo wiem, że macie ogromny program w tym zakresie. Zacznę od tego, że właśnie zrobiłam szybką przebieżkę przez ostatnie 1,5 roku, trochę więcej, tak? To faktycznie od lutego do końca, do grudnia 2022 nasze działania były głównie skoncentrowane na działaniach pomocowych, interwencyjnych
I tak naprawdę programy, które miały charakter wspierania kultury, wspierania osób działających w kulturze, artystów, artystek z Ukrainy oraz tych, którzy uciekli do Polski po 24 lutego, zaczęliśmy realizować od nowego roku, czyli od tego roku, który się już kończy, nie wiem kiedy się wydarzyło. I tak sobie myślę, że w ciągu tego czasu zrobiliśmy też bardzo dużo. Oczywiście to nie było tak, że po prostu do grudnia robiliśmy to, a od stycznia zaczęliśmy robić coś innego, bo działania pomocowe i interwencyjne przy granicy polsko-ukraińskiej są cały czas potrzebne. Ale przez to, że zaufało nam wiele partnerów międzynarodowych, my mogliśmy zorganizować już teraz 2 hostele dla osób uchodźczych, mogliśmy relokować shelter, który mieliśmy w zabytkowej sali teatralnej Domu Ukraińskiego do innego miejsca i niejako przywrócić sobie przestrzeń, w której możemy realizować działania. I je można podzielić na 2 grupy, na takie, które są interakcyjne i integracyjne i na takie, które są wspierające w stosunku do osób artystycznych, które zostały w Ukrainie, a także tych, które opuściły Ukrainę i nie mają swojej przestrzeni takiej, jak mieli w Ukrainie, teraz w Polsce. Czyli na przykładzie to są artyści z różnych teatrów, na przykład Teatr Charkowski, aktorzy, którzy mieli swoje działania od nastu lat w Charkowie, a teraz ich zespół jest rozbity. Trochę jest w Sosnowcu, trochę jest w Szczecinie, ktoś jest w Katowicach i oni nie mają swojej przestrzeni, w której mogą sobie razem spróbować coś zrobić, przeżyć, pobyć, zasymilować swoje przeżycie albo po prostu odpocząć. I to jest program rezydencji artystycznych, który realizujemy od marca do grudnia. I mamy w zasadzie do lutego, czyli żeby było 12 miesięcy. Mamy wielką nadzieję, że otrzymamy przedłużenie finansowania, ponieważ zainteresowanie na udział w tych rezydencjach artystycznych jest ogromne. Mieliśmy na te 12 miesięcy 60 miejsc, a zgłoszeń mamy około 500. Także ten program i faktycznie... 500 zgłoszeń, to wybrzmiało. Tak, to są osoby, które mają status uchodźczy, ale to są też osoby, które zostają w swoich miastach, w Odessie, w Zaporożu, w Charkowie, w Kijowie, w Sumach, w Czerkasach, w Czernichowie, we wszystkich tych miastach, które są bezpośrednio narażone na codzienne ataki rakietowe, starając się tworzyć kulturę, starając się pozostawać aktywnym, jednocześnie żyjąc w tym wielkim napięciu, które towarzyszy współbycie w przestrzeni, która jest objęte wojną. Przyjeżdżając do nas na miesiąc, codziennie przychodzą przez tą zabytkową salę teatralną w 120-letnim budynku w kamienicy w centrum pięknego, zabytkowego miasta. Mieszkają w dobrze wyposażonych pokojach, w spokoju, w ciszy, którą zakłócają jedynie dźwięki remontu w tejże przepięknej kamienicy. Dlatego, że ten budynek przeżywa teraz ogromną transformację. Nie chcę też zawłaszczać jakoś tej rozmowy, może będzie później też okazja, abym o tym powiedziała. W każdym razie ten proces zmiany naszego budynku i ten proces, który też odbywa się i zmiany w tej współczesnej tożsamości ukraińskiej, to, że znajdujemy się na pograniczu, które ma teraz bardzo wiele warstw znaczeniowych, również dlatego, że doszło tutaj ten cały komponent, brzmi to strasznie technicznie, ale ten cały bagaż pomocowy i tych naszych przeżyć, które mamy od 24 lutego sprawia, że okres tych rezydencji jest niesamowicie płodny i każdy miesiąc kończymy niesamowitym wydarzeniem, najczęściej multidyscyplinarnym, który łączy ze sobą elementy performance'u, teatru, wystawy, czytamy literaturę, organizujemy koncerty, także to takie współbycie, aktywne współbycie w tej przestrzeni jest ważne i potrzebne. A ja tylko jeszcze chciałam dopytać w ramach tych rezydencji, czy goście otrzymują stypendium, bo podpatruję trochę, jakby patrząc na skalę, tak, jakby te stypendia z programu Wspieramy, których udzielił NIMIT, czyli instytucja ministerialna, było 127. Ty mówiłaś, że ilu udzieliliście? Do końca, do lutego mamy zamiar 60 parę.
Czyli jakby Dom Ukraiński, organizacja pozarządowa z Przemyśla udzieliła połowę rezydencji w porównaniu z ministerialną instytucją, ale tylko żeby uzupełnić to, czy wy też pozyskaliście środki tak naprawdę na stypendia, bo tutaj były kwoty i to jest stypendium twórcze no powyżej 3000 złotych, więc miesięcznie, więc to są też jakieś tam dodatkowe środki. Rozumiem, że one też ograniczały liczbę tych rezydencji. Czy u was ta rezydencja też polega na tym, że... Jestem ci ogromnie wdzięczna, że zadałaś to pytanie, ponieważ mogę powiedzieć, że realizujemy to działanie dzięki współpracy z naszymi partnerami, z Polską Akcją Humanitarną i organizacją CARE, którzy dofinansowali nas na ten okres. Mamy ogromną nadzieję, że finansują nas także na kolejny okres, w związku z tym, że jest naprawdę duże zapotrzebowanie. I tak osoby, które do nas przyjeżdżają, otrzymują pomoc finansową. Jest to pomoc humanitarna finansowa. Nie traktujemy to jako stypendium artystyczne. To jest pomoc humanitarna finansowa nieco wyższej kwoty niż tam powiedziałaś. Dobrze, no to jak się okazuje, jesteście najbardziej, że tak powiem, pożądanym domem rezydencyjnym, możliwe, że w Polsce. Ale wracając do tematu zaangażowania animatorów, bo myślimy o artystach i twórcach szeroko, tak? To znaczy nie tylko w kontekście osób, które są po prostu absolwentami szkół artystycznych, ale też o menadżerach kultury, którzy przyjechali, o animatorach, o bibliotekarzach. W tym zakresie również na poziomie rządowym były podjęte pewne kroki. Na przykład nasza Biblioteka Narodowa współpracowała z bibliotekami w Ukrainie, starano się na bieżąco bibliotekarkom z Ukrainy znajdować pracę w naszych bibliotekach. Akurat wiemy, że to jest sektor, w którym jest dosyć duża potrzeba, dlatego że akurat to jest zawód, który u nas nie cieszy się aż taką dużą popularnością. Z oczywistych powodów jakby finansowych nie jest to najlepiej opłacana praca. I chciałam się dopytać, jakie przedsięwzięcia, czy też jaki rodzaj wsparcia, albo też może nie używajmy w ogóle tej takiej narracji pomocowej. Może to wcale nie jest wsparcie, tylko po prostu tak naprawdę potrzebowaliśmy tych osób zatrudnić, czy wziąć do konkretnych zadań, bo mieli konkretne umiejętności. Andrii? Dobra, to mogę zacząć od tego, że otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie od teatru w Krakowie, na przykład od Teatru Słowackiego, który jeszcze w pierwsze dni wojny nam udostępnił miejsce dla stworzenia takiej trochę spontanicznej bazy, można tak nazwać, takiego schroniska dla osób uciekających przed wojną. Myśmy tam zorganizowali na 2 piętrach najpierw bazę noclegową, później zauważyliśmy, że te osoby, które same uciekają, też się bardzo angażowały w tę pomoc, więc też zrobiliśmy tam zajęcia różnego rodzaju artystyczno-terapeutyczne, zrobiliśmy tam również pomoc psychologiczną. Zorganizowaliśmy też wśród osób, dla tych osób uciekających przed wojną. Następnie teatr nam udostępnił inne pomieszczenie w centrum, w którym stworzyliśmy takie centrum Meeting Point, którego celem przede wszystkim było to, żeby matki z dziećmi, które uciekały przed wojną, bo to jest ponad 90% osób z Ukrainy, które przyjechały w ostatnich latach, mogły sobie znaleźć miejsce, w którym mogą trochę poczuć bliskość z kulturą z jednej strony, z drugiej strony też mogły sobie odpocząć, więc były to zajęcia artystyczne dla dzieci, zorganizowane przez zarówno polskich, jak i ukraińskich artystów i pedagogów. W tym czasie matki mogły sobie wypić kawę i porozmawiać. Często było tak, że mieliśmy też opiekunów dla tych dzieci, żeby matki te same mogły sobie wziąć udział w warsztatach, tworzenia nawet lalek, motanek tradycyjnych ukraińskich i tak dalej. I również
Mieliśmy bardzo duże wsparcie od Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, która też dla nas zawsze pomagała z organizacją jakichś wystaw fotograficznych robionych w ramach różnych projektów, z których dostawaliśmy od sponsorów środki na zorganizację warsztatów fotograficznych, konkursu fotograficznego, takie jak Twarze kobiet. To był projekt, który to było wydarzenie w ramach projektu, w którym fotografowaliśmy starsze kobiety, seniorki, które przyjechały z Ukrainy i każda miała za sobą jakąś historię. Te kobiety były fotografowane w strojach ludowych i przede wszystkim przy pomocy tej biblioteki mogliśmy coś takiego zorganizować. To jest temat, o którym też chciałam porozmawiać szerzej. Mamy na sali przedstawicieli tak zwanej kultury instytucjonalnej. Mamy też przedstawicieli organizacji pozarządowych. Poniekąd oczekiwania, jak sądzę, albo jak mogę podejrzewać, organizacji pozarządowych polskich, trudno jakby nadawać narodowość organizacjom pozarządowym, ale powiedzmy, których działania są skierowane do polskojęzycznych obywateli i organizacji pozarządowych, ale pełniących te same funkcje, czyli de facto będących pełnowymiarowymi instytucjami kultury ukraińskich, mogą być takie same, więc ta współpraca, że takie wsparcie ze strony teatru macie, to wydaje mi się jest bardzo szczęśliwą i dobrą praktyką. Nie ukrywam, że we Wrocławiu, przynajmniej dla instytucji dolnośląskich, w innej teraz sali toczy się otwarty stolik właśnie na temat standardów współpracy instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi, bo był to jeden z bardzo ważnych dla nas celów tej polityki kulturalnej, aby te nasze instytucje kultury otworzyć. Stąd takie pytanie, czy wy macie takie doświadczenia, Kasia? U was są też mniejsze instytucje w Warszawie, tych instytucji, z którymi można pracować, instytucjonalnych, instytucji kultury, filharmonii, teatrów, oper, bibliotek, kin studyjnych, no może studyjnych tak akurat nie będę wchodzić w ten zakres, ale że tych instytucji kultury, które mają w pełnozakresowe właściwie finansowanie ze środków publicznych, macie dużo, czy one was wspierają? Jeśli tak, to jeśli nie, to czego byście oczekiwali, jakiego charakteru wymiany ze strony takich instytucji byście oczekiwali jako Dom Ukraiński? Wiesz co, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Ja akurat chciałam opowiedzieć o tym, co robiliśmy w ciągu ostatnich 1,5 lata, ponieważ tak naprawdę zajmuję się tylko literaturą, głównie literaturą w ukraińskim domu, to trudno mi dobrze odpowiedzieć na twoje pytanie. Z mojej perspektywy nie współpracujemy za bardzo. Mieliśmy po raz pierwszy, jeszcze zanim pełnoskalowa wojna się zaczęła, po raz pierwszy miasto Warszawa współpracowało z nami, fundując taki projekt Integracja przez literaturę, co było wspaniałe i po wielu, wielu latach takiej działalności bez opłatnej absolutnie, do której już się przyzwyczaiłam, że po prostu jeśli jesteś menedżerką kultury ukraińskiej w Polsce, po prostu robisz wszystko dla przyjemności. I myślałam, że tak zostanie i odkąd zaczęliśmy ten projekt Integracja przez literaturę, co było takim ważnym etapem, to wtedy po raz pierwszy się dowiedziałam, że w Polsce można nawet jakieś pieniądze za to dostać, nieduże, ale mimo wszystko to była rewolucja. I chcę powiedzieć, że po tym, jak pełnoskalowa wojna się zaczęła, to zaczęliśmy płacić nie tylko nam, własnym, znaczy członkom organizacji, która działa, ale też zaczęłyśmy proponować honoraria i przestrzeń i warsztaty artystyczne właśnie artystkom, które uciekły z Ukrainy pod presją wojny. I to jest bardzo duża zmiana, chociaż to się wydaje może tak oczywiste, że tak trzeba robić. Dla nas to jest kompletnie nowy poziom, nowy etap i bardzo się cieszymy, że wreszcie możemy to zaproponować. Nie robimy rezydencji niestety, po prostu zapraszamy artystów raz na miesiąc mniej więcej
mogą urządzić wystawę, za to płacimy, póki oni to robią, fundujemy transport, nocleg, wypłacamy honoraria, maksymalnie poszerzamy wiedzę, informacje o tej wystawie, zapraszamy gości, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby wypromować artystkę i jednocześnie, ponieważ odkąd pełnoskalowa wojna się zaczęła, bardzo dużo działamy, Dom Ukraiński w Warszawie działa na rzecz tego, żeby uchodźcy mogli bardzo szybko i skutecznie znaleźć mieszkanie, czasami na 2 doby, czasami na 2 miesiące, czasami więcej. I na tym polegała głównie ta pierwsza fala, że tak powiem, działalności, w którą włączyliśmy się, ale dosyć szybko zaczęliśmy właśnie też działać, kontynuować, a czasami i robić coś od nowa, jako właśnie warsztaty artystyczne, żeby te osoby jednocześnie zaangażować i pomóc im jakoś realizować swoje talenty i odnaleźć się w tej nowej, trudnej rzeczywistości. I jednocześnie, ponieważ te artyści, jak oni się zgłaszali po prostu do Domu Ukraińskiego, bo potrzebowali znaleźć zakwaterowanie, no to wtedy oni nawet nie mówili, kim są, więc my im pomagaliśmy po prostu jak każdemu innemu, a jeszcze dodatkowo, kiedy współpracowaliśmy z nimi jako artystami, to wtedy jakby pomagaliśmy jeszcze więcej. Zaczęliśmy dosyć szybko też, ponieważ zauważyliśmy, jak szybko wzrosła liczba osób z Ukrainy po pełnoskalowej agresji w Warszawie, poczuliśmy taką potrzebę, że oni chcą rozmawiać, oni chcą przychodzić na wydarzenia, ale nie tylko oni, ogólnie niesamowicie wzrosło zainteresowanie książkami ukraińskimi, poezją ukraińską, sztuką, kulturą, filmem i jest taki ważny kinofestiwal Ukraina, Warszawski Festiwal Ukraina, który startuje w następnym tygodniu. To już kolejna edycja, ale zobaczymy, podejrzewam, że też będzie dużo zainteresowania. Natomiast już sobie próbuję przypomnieć, już z jesieni robiliśmy dalej prezentację książek pisarzy ukraińskich i w języku ukraińskim, i w języku polskim, a tych tłumaczeń teraz tak dużo powstaje, że po prostu już nie liczymy, ile tego jest. I też po raz pierwszy zaczęliśmy płacić tym osobom to, co jest normalną praktyką. Możemy sobie pozwolić na to, żeby zapraszając pisarza do nas, zapłacić za to, żeby przyjechał, żeby przynocował, jeszcze honorarium. Nigdy wcześniej prawie, że może z jakimś tam wyjątkiem, kiedy w jakiejś współpracy robimy to i nawet osoby prowadzące te spotkania też dostają pieniądze, co jest niesamowitym progresem. No, może na tym poprzestanę i jeszcze później coś dodam. Nawiązałaś do 2 rzeczy, to znaczy z jednej strony właśnie to, że ukraińskie fundacje są takimi pełnowymiarowymi domami kultury, w takim rozumieniu, jak one funkcjonują też w Polsce, a jednocześnie i w zakresie impresariatu, i w zakresie edukacji kulturalnej, a jednocześnie, umówmy się, nie mają tego dofinansowania instytucjonalnego, więc wszyscy przez lata uważaliśmy, że jak się chce pracować w kulturze, to musi być twoją pasją wolontariacką, którą wykonujesz po tej swojej pracy, która gwarantuje chleb. A drugi wątek, o którym też chciałam porozmawiać z wami, to wątek tych takich marek festiwalowych, ukraińskich wydarzeń markowanych, bo to też w jakiś sposób ta sytuacja z nowo przybyłymi, z zupełnie inną społecznością, która, umówmy się, nie jest tylko wynikiem ostatnich 2 lat, tylko jest efektem takiej migracji stałej od tak naprawdę 2016, zmienia trochę oblicze tego, gdzie się bawi ukraińska społeczność i jak się bawi. I chciałam was zapytać o to, jaka jest przyszłość czy los takich sztandarów ukraińskich imprez, jak, nie wiem, Jarmarok Fest, którego między innymi Kasia była organizatorem, Ukraińskiej Wiosny z Poznania, czy na przykład plenerów typu Watra w Żdyni, imprez, które niektóre mają po 30-40 edycji, ale tak
Mam wrażenie, że na przykład tak jak dla ciebie czy dla Andrija, osób, które nie są mniejszością urodzoną w Polsce ukraińską, jednak są jakimiś wydarzeniami czy przedsięwzięciami kompletnie, z którymi się nie utożsamiacie albo nawet mogliście o nich nie słyszeć. Jeżeli po prostu te wydarzenia już nie są tymi, na które się uczęszcza, to na jakie się teraz będzie uczęszczać? To znaczy, co przyciąga tą publiczność ukraińską, która, umówmy się, jest potencjalnym odbiorcą też dla instytucji polskich, które bardzo na to liczą. Kasiu, jaka jest przyszłość tych marek, które niektóre sama tworzyłaś, zresztą ja też jako wolontariusz 25 lat temu. Słuchaj, wbrew pozorom te marki nie mają się źle. Nawet bym powiedziała, że mają się bardzo dobrze, ponieważ swoich odbiorców mają dużo i też z roku na rok te liczby wzrastają i nawet budżetowo mają się dobrze, z tego co wiem. Mają po pierwsze swoją stałą klientelę, stałych odbiorców, takich żelaznych, na których co roku mogą liczyć. I też biorąc pod uwagę już tą liczbę Ukraińców, Ukrainek, którzy przyjechali do Polski, licząc tam od 14, ale szczególnie od zeszłego roku, to jeżeli promil chociaż tych osób jest zainteresowanych, a wiele, gro osób jest zresztą zainteresowanych czymkolwiek, byleby to było ukraińskie, to odbiorcy wzrastają. I o ile klub B90 w Gdańsku, który przyjmuje w listopadzie ukraiński jarmark młodzieżowy, jest w stanie pomieścić tam, nie wiem, 1000 czy 1500 osób, to wszystkie bilety zawsze na jarmark są wyprzedane. Wszyscy bawią się wspaniale i każda kolejna edycja, było ich już chyba 45, to jest oszałamiający i spektakularny sukces. Co nie zmienia faktu, że często jarmarki, które odbywają się tam piątek, sobota, właśnie w listopadzie, są otoczone koncertami już takimi typowo rynkowymi i komercyjnymi, na przykład zespołu bez obmierzeń albo tam, nie wiem, Antytiła czy coś w tym stylu. Ja jakoś nie jestem szczególnie na bieżąco z tą ukraińską muzyką, ale to jest tak, że tam na te koncerty przychodzą i ci, którzy pójdą na jarmark, i ci, którzy nie pójdą na jarmark, ale po prostu ich interesuje konkretnie ten produkt. I tak sobie myślę, że teraz mamy tak dużo odbiorców zainteresowanych kulturą ukraińską, że wiele form znajdzie swojego odbiorcę. Widzę też, że niektóre organizacje ukraińskie w Polsce idą w działania kulturalne takie, które dla niektórych wydawałoby się, że już trochę trącą myszką, że są takie bardzo tradycyjne, bardzo wyszywankowe, bardzo dużo tam słoneczników i maków, ale jednak te wydarzenia przyciągają całą, nie wiem, tam cały amfiteatr, czy tam ogromną publiczność. No i to nam będzie mówiło o tym, że odbiorca ukraiński nie jest jednorodny, jest bardzo niejednorodny. Będzie grupa, która w ogóle nie będzie zainteresowana kulturą, będzie grupa, która będzie zainteresowana wyłącznie kulturą tradycyjną, chóralną, religijną, będzie taka, która się będzie interesowała wyłącznie festiwalem kina ukraińskiego, a ktoś inny będzie chciał jechać właśnie na Watrę i poznać kulturę łemkowską. No i naszym wyzwaniem jest to, aby w całej tej, wydaje mi się, że w różnorodności możliwości i potrzeb trochę się nie zgubić i pomyśleć, co my chcemy robić tak naprawdę. Dziękuję Ci bardzo za te słowa, bo bardzo często, w szczególności jeszcze przed wojną, pytano mnie na takich spotkaniach, debatach jak dzisiaj mamy, to na co Ukraińcy przyjdą? Ja zawsze odpowiadałam, ci co lubią jazz przyjdą na jazz, ci co lubią Metallicę przyjdą na Metallicę. Już nie mówiąc o tym, że ci, którzy lubią piłkę nożną, pójdą na piłkę nożną. Nie jest to żadna jednorodna grupa, tylko tak jak celnie zauważyłaś, no jest to, każdy ma swój gust i swoje potrzeby kulturalne. Niektórzy, zresztą dzisiaj rano to bardzo mocno wybrzmiało, że w Polsce bardzo mocno to widzimy. Na pierwszym panelu podczas debaty plenarnej mówiono o badaniach, które robiono na początku, na końcu lat 90. i wtedy nieuczestniczenie w kulturze, czy też brak partycypacji w kulturze, główną barierę podawano po prostu koszt
biletu. Natomiast już 15-20 lat później odpowiedź była, to mnie nie interesuje. Po prostu. Więc musimy mieć tą świadomość, że po prostu kogoś to nie interesuje. Natomiast jeśli już go interesuje, bo myślę, że to jest bardzo jest to interesujące dla naszych instytucji kultury i artystycznych, i nieartystycznych, ale myślę, że przede wszystkim dla artystycznych, takich właśnie jak teatry czy opery, które cierpią czasami na powiedzmy potrzebę rozwoju swojej albo muszą rozbudowywać swoją publiczność, jeśli chcą mieć dla kogo grać, mówiąc brutalnie, to jak, i to pytanie chciałabym, żebyście każdy z was odpowiedział, bo jest to na pewno subiektywne spojrzenie, jak z czułością, z przekonaniem, jak namówić tego ukraińskiego odbiorcę, który już tu jest, mieszka za drzwiami i może stać go już na ten bilet, bo wyszedł z tego pierwszego okresu adaptacyjnego i już nie myśli tylko o tym, żeby znaleźć mieszkanie, dom, a może jest tutaj migrantem od zawsze i tak naprawdę pracuje w IT jak Andrii i na pewno przepraszam, to nie moja sprawa, ale jest ten sektor osób, które stać na bilet. I jak namówić tego odbiorcę, żeby przyszedł? Jakie triki stosować, jakie elementy bazowe należy spełnić? No, intuicyjnie wiemy, że warto byłoby napisać też ulotkę po ukraińsku, tak? Ale co jeszcze zrobić, żeby ten odbiorca ukraiński do nas przyszedł? Pofantazjujcie, jakby zastanówcie się, co wy robicie, że do was przychodzą gości, tak? Andrii? Mi się wydaje, że przede wszystkim migrantom brakuje, mniejszości zresztą też, brakuje jakiejś bliskości z kulturą ukraińską i na pewno warto by było zaprosić też jakichś artystów ukraińskich, które by wzięli w tym udział, które by jakoś uzupełniły, dodały jakąś, nie wiem, inną perspektywę do już takich utrwalonych dróg czy szlaków w tej sztuce czy w kulturze. Ja tą twoją propozycję czytam jako koprodukcję na przykład, jeśli miałaby to być oferta naszej instytucji artystycznej. Zaproś teatr ukraiński lub aktorów ukraińskich, tak, do koprodukcji, żebyśmy mogli zobaczyć na scenie też kogoś swojego, jakby jedną z opcji, tak? W ogóle mamy wrażenie na podstawie naszego doświadczenia przede wszystkim w ciągu ostatnich 2 lat, że w Polsce brakuje Ukraińcom edukacji artystycznej, przede wszystkim edukacji muzycznej, no, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, którzy przyjechali już po wybuchu tej już wojny pełnoskalowej, w domu mieli te osoby w domu miały jakieś środowiska muzyczne, środowiska artystyczne i tak dalej. I jak przyjechały do Polski, po prostu zostały, tak jak tutaj było już wcześniej powiedziane, po prostu zostały wyrwane z tych swoich środowisk, rozrzucone, rozproszone. I dobrym pomysłem byłoby też dla tych różnych, jak to nazwać? Menedżerów, którzy organizują takie wydarzenia? Zgubiłem słowo, instytucji kulturowych, instytucji państwowych, stworzenie jakiejś przestrzeni dla osób, które już są profesjonalistami, które chcą się podzielić, nauczyć kogoś, a również dla osób, które dopiero się otwierają, stawiają pierwsze kroki w tym wszystkim. I tutaj z doświadczenia krakowskiego mogę powiedzieć, że no w Krakowie działa około 10 na stałe różnych zespołów, czy to pieśni, czy to tańce dla dzieci, czy to nawet przy fundacji mamy teatrek dla dzieci
i również aktywizujących seniorów, które działają niezależnie od finansowania. Oczywiście, że teraz mieliśmy trochę lepszy czas, bo finansowanie, sponsorowanie kultury jest uznawane jak w miarę bezpieczne. Nie kojarzy nam się z jakąś polityką czy z innymi obszarami, które mogą wypaść w jakimś złym świetle. Więc mieliśmy też możliwość, żeby tym instruktorom jakoś płacić albo zorganizować dla dzieci jakiś wyjazd gdzieś. Natomiast te wszystkie zespoły istniały wcześniej i będą istnieć niezależnie od tego finansowania i dobrym pomysłem byłoby to jakoś wynieść poza organizacje pozarządowe, poza jakieś takie podwórko nasze lokalne, tak mi się wydaje. To bardzo też celna uwaga i też ponownie się do porannego panelu odniosę, bo tam też wybrzmiało, że ta edukacja kulturalna, która przygotowuje konsumentów do chodzenia do tego teatru, do uczestniczenia w kulturze, niezależnie czy to będzie amatorski zespół i pieśni i tańca, czy to będzie chór dziecięcy działający przy NFM we Wrocławiu, jest kluczowa, bo inaczej odbiorcy nie będą przygotowani do w ogóle będą mieli też lęk przed takimi instytucjami, już nie wspominając, że największy lęk zawsze w Polsce budził i nadal budzi ta część, która jest związana ze współczesną sztuką wizualną. To w ogóle pójść do Muzeum Sztuki Współczesnej jest wyzwaniem, czy ja to na pewno zrozumiem i czy ja tam w ogóle przystaję. Jeszcze Sasza, ciebie chciałam poprosić o to, żebyś się rozmarzyła i powiedziała, gdyby ciebie ktoś chciał zaprosić do swojej instytucji, która jest obok, nie wiem, czy to jest Muzeum Polin, czy nie wiem, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Jak on ma trafić do Aleksandry Iwaniuk, żeby ona tą wystawę zauważyła i pomyślała, tak, ja jestem Ukrainką i mnie to interesuje nie tylko dlatego, że sztuki wizualne są tym, czym się od zawsze interesuję i niezależnie w jakim bym była mieście, to bym poszła i tak zobaczyć tą wystawę, bo w każdym dużym mieście chodzę na wystawę. Tylko to mnie zaczepiło, dlatego że ktoś do mnie mrugnął. No właśnie, dokładnie tak się stało, bo mieszkam niedaleko Teatru Powszechnego w Warszawie i on wpadł na pomysł, żeby robić napisy po ukraińsku. Jest sztuka, jest spektakl i człowiek po prostu jednocześnie w ogóle tylko, który nie zna języka, który i nie musi się stresować, już może sobie pójść do teatru. Uważam, że to jest super pomysł i w ogóle tak naprawdę wystarczy małego gestu, takiego zaznaczenia, że to miejsce jest przyjazne Ukraińcom. Właściwie nawet ulotki, czy flagi, czy takiego zwrócenia się z osobna do grupy Ukraińców, żeby miało się poczucie, że do nas jesteśmy też grupą celową odbiorców i nas tutaj chcą. I jak właśnie ostatnio byłam bardzo mi miło, że widzę takie znaki, gdzieś ta flaga, albo gdzieś miejsce po ukraińsku coś napisano, albo ogłoszenie po ukraińsku. I to jest coś bardzo prostego, to nie musi, taka życzliwość ogólnie też bardzo działa i to nie jest takie oczywiste. Z jednej strony jest tak łatwe do zrobienia i tak proste do zaoferowania, z drugiej strony wciąż nie jest oczywiste ani powszechne. Opowiem, może spróbuję odpowiedzieć troszeczkę na to, jak przyciągnąć Ukraińców. Dla mnie tutaj kluczowym jest współpraca raczej niż takie konkurencja za ukraińskiego odbiorcy. I może opowiem taką anegdotę, bo my jako Dom Ukraiński, no można powiedzieć, że nie chcemy konkurować, tylko często promujemy książki, właściwie to, co najbardziej się opłaca wydawnictwom, bo wychodzi tłumaczenie książki w języku polskim, wydawnictwo albo nic nie robi, albo to, co robi, jakoś nie wystarcza i my robimy u siebie tą prezentację. I najlepiej działa współpraca wydawnictwa i nas, bo jak niedawno działaliśmy, jeszcze do niedawna osobno i jedno z bardzo znanych wydawnictw zarezerwowało cały teatr dla ukraińskiej autorki, której książki tłumaczenie wyszło w języku polskim. Cały teatr zarezerwowali, nie przyszedł nikt, ani jedna osoba. My zrobiliśmy tą samą prezentację i zaprosiliśmy wydawnictwo, żeby przyszło i zobaczyło. W tym samym tygodniu, parę dni później, i była pełna sala. I następnego razu wydawnictwo mówi, słuchajcie, to
po co działamy osobno? Przecież nam obu się opłaca, żebyśmy współpracowali. Róbmy następne wydarzenia u was albo u nas, ale wy robicie, albo u was i my wspólnie robimy i teraz tak robimy i faktycznie to jest super. I takich przykładów tak naprawdę można dużo przywołać i to jest też takie proste, tylko trzeba znaleźć formułę, bo no, każdy ma swoje cele, nie zawsze to jest tak oczywiste, że ten cel jest wspólny. Czasami rzeczywiście on nie jest wspólny. Wspominałam wtedy o festiwalu, festiwal filmowy Ukraina i to nie tylko w Warszawie właściwie, oni puszczają teraz filmy w różnych polskich miastach. Nawet w miejsce, w którym jesteśmy, możliwe, że będzie miało gościć ten festiwal i częściowo gościło, więc może w tym roku też zobaczymy, czy się uda. Tak, i tutaj tym bardziej, chociaż my na przykład jako Dom Ukraiński mamy swój kinoklub, więc dla nas jakby to jest trochę, nie to, że konkurencyjne, bo my namawiamy i pomagamy w rozpowszechnianiu informacji, no ale tutaj trzeba znaleźć formułę, ale ja też dostaję takie informacje na przykład zwrotne, że nie jest tak łatwo dotrzeć do polskiego odbiorcy z kolei, tak? Ty pytasz, jak Ukraińców przyciągnąć, a ja zawsze pytam, jak Polaków przyciągnąć na prezentację książek w języku polskim, których coraz więcej, na kino ukraińskie, którego coraz więcej i które jest super i bardzo... Jesteśmy wreszcie dumni z tego, że możemy zaoferować tak wspaniały, jakościowy produkt, nie tylko, że to ukraińskie, tylko po prostu, że to jest dobre kino. Tak, i też zastanawiamy się, jak przyciągnąć polskiego odbiorcę i organizatorzy tego samego festiwalu mówią, że jest im niezwykle trudno dotrzeć do odbiorcy polskiego, że są zalewani hejtem, blokowani w sieciach społecznościowych, że po prostu to jest też nowe wyzwania w tej chwili wynikają i po prostu trzeba za każdym razem spróbować znaleźć sposób, żeby pokonać te kolejne wyzwania. Ale dla mnie kluczowe jest to, co mówisz, że partnerstwo i synergia, tak? Bo ten proces adaptacji, o którym cały czas mówimy, proces integracji, on nie będzie działał, jeśli nie będzie dwustronny, to znaczy zarówno polska strona przyjmująca w jakiś sensie zainteresowanie tą drugą stroną, poznawaniem jej kultury też musi wykazać, żeby to zadziałało i w drugą stronę jakby zainteresowanie tej ogromnej teraz już liczby Ukraińców w Polsce tym, jaka jest kultura polska i poznawaniem jej jest też bardzo ważne. Wiem, że Katarzyna próbowała dorwać się do mikrofonu, więc... Ja aż się trzęsę, żeby to powiedzieć, bo mi się wydaje, że ja mam przepis na to. Z 3 składników się składa, mam nadzieję, że zapamiętam do końca swojej wypowiedzi. Ale też to będzie trochę adwocem tego, co ty, Sasza, mówiłaś o tej współpracy, bo to jest w ogóle klucz wszystkiego, ale też potężne zagrożenie. Aby też te potężne organizacje kulturalne z wielkimi budżetami, które mają na lata, znaczy na zawsze mają te budżety, no bo po prostu są państwowe i raczej będą funkcjonować. Albo samorządowe, tak. Sobie nie pomyślały, aha, dobra, no to są takie organizacje, one mają Ukraińców, my mamy produkt, to teraz zawiążemy współpracę, a oni nam dadzą swoich Ukraińców. Tak, to niestety często takie myślenie funkcjonuje, dlatego też chciałam ten panel tutaj Tak, otóż panie i panowie, organizacje pozarządowe nie są w ogóle tym zainteresowane, aby dawać swoich Ukraińców. Nie mają swoich Ukraińców na tym, aby byli, nie wiem, tam konsumentami na zawołanie. I ja uważam osobiście i też to, w jaki sposób działamy w Domu Ukraińskim w Przemyślu, w małym mieście, w mieście, które ma 60 000 mieszkańców, które jest przegraniczne, które jest wydrenowane przez ciągle rozwijający się Rzeszów, że robimy 3 rzeczy. Znaczy, robimy ich dużo więcej, ale jakby wszystko jest skupione wokół tych 3. To jest po pierwsze, tworzymy relacje i wspólnoty. My nie tworzymy produktów kulturalnych, na które mają nam przyjść i zjeść, bo my nie jesteśmy od tego. My budujemy przestrzenie, wokół których możemy się spotykać, być razem, rozmawiać, które są przepełnione przeżyciami artystycznymi, związanymi z czasem i miejscem. Także one też rezonują z przeżyciami, z emocjami ludzi. I dlatego osoby, które do nas przychodzą, czują się tam dobrze. One znajdują drugi dom, tak naprawdę dom zawitudności domu, czyli dom, gdy nie masz domu.
I to jest dla nas najważniejsze, czyli relacja, to, że robiąc jakiekolwiek wydarzenie, my zostawiamy tą przestrzeń na relacje, na to, żeby później zostać, wypić razem kawę, herbatę, posiedzieć, porozmawiać, nie tylko zrobić w takim tradycyjnym tego słowa rozumieniu. Mamy produkt, audytoria, przyszedł, poszedł i na razie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. My staramy się wykorzystywać potencjał ludzi, których mamy dookoła. No nie możemy sobie pozwolić w mieście, które ma 60 000, żeby sobie olewać artystów, którzy do nas przychodzą. Jacykolwiek by to... Znaczy, no nie, jeżeli nie będą reprezentowali odpowiedniego poziomu, no to pewnie albo współpraca się nie ułoży, to też nie będziemy współpracować z każdym. No ale jednak, jeżeli ktoś do nas przychodzi, jest wybitnym skrzypaczem, jest majstrem rozpysu Petrykiłka, albo był performerem, albo cokolwiek innego, no to my staramy się ten potencjał wykorzystać. A to ten przykład z kolei podam z dużego miasta, z dużego, jak na ścianie wschodniej, ale w ogóle wspaniale rozwijającego się miasta Lublina, i wybitny reżyser Paweł Passini bardzo niedawno zrobił szalony wręcz spektakl, komedię Judyty z czołowymi białoruskimi aktorami zwolnionymi z Miejskiego Teatru Iwana Kupały za to, że sprzeciwiali się reżimowi Łukaszenki. I oni emigrowali z Białorusi i nie mają, chociaż to są wybitni czołowi pierwszoplanowi aktorzy, tułają się po Polsce i po Europie, nie mają swojej przestrzeni, gdzie mogą działać i robić te rzeczy, które robili w swoim kraju. Więc on ich zebrał i zrobił z nimi oszałamiający spektakl. I teraz my tych ludzi tutaj mamy, nie tylko, to jest przykład białoruski, tak, ale mamy też tych Ukraińców, mamy przedstawicieli innych narodowości, i mamy naszych twórców, którzy mogą wykorzystywać ten potencjał. Jest tam, może być wiele różnych barier i ryzyk. Niemniej to jest większy potencjał niż zagrożenie w moim odczuciu. I to przynosi ogromne efekty, rezultaty takie wspaniałe dla wielu. Czyli tak, wykorzystywać potencjał, budować wspólnoty, trzecia rzecz, robić rzeczy jakościowe. To jest proste, nie? No ale robić rzeczy, które wiemy, że z czystym sumieniem ja się mogę pod tym podpisać. Super, bardzo Ci dziękuję za te słowa. Ja tylko chciałam jeszcze powrócić do tego tematu w kontekście tego braku kolonializmu i tego niedrenowania jakby organizacji pozarządowych, do tematu, że są rzeczy, których te instytucje kultury nie zrobią same. Jakby są te działania, które są skierowane do społeczności ukraińskiej, które są wyjątkowe, wyspecjalizowane i tylko społeczność ukraińska może takie działania zaoferować. Jestem o tym głęboko przekonana. Wy nie? Chciałabym, rozmawialiśmy o tym trochę w kuluarach i kilka takich przykładów podawaliście i wydaje mi się, że one są jakby pokazujące to, że jakby to funkcjonowanie tych quasi domów kultury przy tak naprawdę organizacjach, które jednocześnie zajmują się pomocą humanitarną, edukacją, oświatą jest zupełnie czymś innym niż pójście do teatru. Przy pełnym oczywiście szacunku dla pójścia do teatru. Andrzej, ty miałeś kilka fajnych przykładów, podzielisz się nimi? Nie pamiętam dokładnie, o czym mówiłem, ale mi się wydaje, że chodzi przede wszystkim o zrozumienie przez migrantów, ich potrzeb, mówienie w tym samym języku i to, że kultura sama w sobie jest dobrym czynnikiem na budowanie dobrego stanu psychicznego, który jest niestety dość mocno popsuty przez to, co się dzieje na świecie, co się dzieje w kraju, z którego pochodzimy, z którego sporo osób niestety musiało uciekać. Terapia przez sztukę to trochę... Terapia przez sztukę oraz też bardzo się sprawdza tworzenie takich stanowisk przy różnych jednostkach edukacyjnych i artystycznych,
myśmy to nazywamy w Krakowie jako asystenci kulturowi. To są osoby, które już teraz są zatrudniane najczęściej na etat w szkołach lub na uczelniach, które asystują zarówno nauczycieli czy prowadzących, jak i samych uczniów, studentów w zakresie zarówno psychologicznym, wsparcia psychologicznego, jak i takim byciem mediatorem międzykulturowym, który pomaga zrozumieć te różne szczegóły, te różne różności, które wynikają z kraju, w którym się nauczało. Sporo dzieci się nauczało trochę w innym systemie edukacji, tam gdzie ta relacja nauczyciel i uczeń zupełnie inaczej wyglądała. Też wobec tego mają jakieś swoje oczekiwania czy potrzeby. Nauczycielom w Polsce też ciężko czasem zrozumieć, dlaczego to dziecko z Ukrainy zachowuje się inaczej niż to polsko. Często brakuje nawet takiej, nie nazwałbym to brakiem empatii, ale bardziej zrozumienia, że często to są dzieci, które mogą być nawet oderwane od swoich rodziców, mają jakichś opiekunów w Polsce, które niekoniecznie tymi dziećmi się zajmują, które są w wielu przypadkach, jak się okazało w Krakowie przez ostatnie lata, są bardziej takimi wirtualnymi opiekunami, które podpisują po prostu to oświadczenie, które wymaga urząd, a rodzice się znajdują czy w Ukrainie, czy jeszcze gdzieś, a te dzieci nastolatkowie po prostu tu się uczą i czują się osamotnione. Nie zawsze są w stanie znaleźć, zbudować jakieś zdrowe relacje z swoimi rówieśnikami. I rola tych asystentów jest przede wszystkim po to, żeby wesprzeć tych pedagogów, a zarówno rola tych tak zwanych domów kultury przy tych fundacjach pozwala tym osobom się jakoś zintegrować, połączyć, znaleźć kogoś, kto myśli podobnie, kto nawet, bym powiedział, czasami ma bardzo podobne wartości i to jest takie miejsce na ekspresję, która też jest sposobem takim terapeutycznym na radzenie sobie z wieloma problemami związanymi z wojną, z jakimiś osobistymi przeżyciami i tak dalej. To jak już powiedziałeś o takich fajnych, ciekawych przykładach integracji, chciałam jeszcze powrócić do tego, co mówiłam wcześniej o naszym tym pierwszym projekcie, znaczy może to nie był pierwszy, ale na mojej pamięci pierwszym projekcie współpracy miasta Warszawa i Domu Ukraińskiego, kiedy robiliśmy integrację przez literaturę i że to okazało się tak właśnie ciekawym doświadczeniem przez to, że to było nie tylko, że my poznamy polską kulturę i wiadomo, my tu przyjechaliśmy, wiadomo, powinniśmy w pewnym sensie się zaadaptować, i po naszej stronie jest ta większa praca, ale o wiele lepiej to wygląda, kiedy to jest zasada, my wam opowiemy o sobie, a wy nam opowiecie o sobie. To było dokładnie to i ja uważam, że tą formułę można stosować absolutnie wszędzie, tak? To nie tylko literatura może być tą przestrzenią, gdzie ta formuła się sprawdza. I świetnie to działało na zasadzie, że my wam opowiemy o Lesie Ukraińce, a wy nam opowiecie o Termandzie. My wam opowiemy o współczesnych ukraińskich pisarzach, a wy nam o swoich. I wtedy dopiero ma się poczucie też jakoś, że to jest rozmowa na równych, że my, tak, wiadomo, my tu przyjechaliśmy i po naszej stronie ta część, żeby zobaczyć, czym jest ten kraj, czego od nas oczekują i też jakoś w pewnym sensie się tu odnaleźć, ale jednak jeśli ta dobra wola, może nie, nawet to nie jest dobra wola, tak naprawdę to jest bardzo praktyczna, cel może być bardzo praktyczny. Właśnie zdobyć ukraińskiego odbiorcę w jakimkolwiek sensie, czy to wydawca chce zdobyć, czy to reżyser spektaklu chce zdobyć tego odbiorcę, czy to osoba, która organizuje koncerty zespołów ukraińskich i chce zaprosić na ten koncert jak najwięcej. Wszystko jedno. Chodzi tutaj o to, aby to było po obu stronach, bo wtedy o wiele lepiej się z tym czuje, mi się wydaje też każda strona, ale szczególnie ukraińska, która nie tylko jest pod presją, by się szybko nauczyć, by wiedzieć, kim kto jest, żeby nie było wstyd, żeby się odnaleźć i tak dalej, a też, żeby o sobie opowiedzieć, żeby też przez to też o swoich traumach, o tym rozstrzelanym odrodzeniu, o tym to tylko przykład, tak, że opowiadając o kulturze można też troszkę opowiedzieć o tym, jak dzisiaj się ma, bo czujemy się mniej więcej jak 100 lat temu, prawda? Więc tutaj też jak naszych pisarzy po prostu bombardują i zabijają. Więc uważam, że ta formuła może się też przydać.
Bardzo dziękuję. Ja sobie pozwolę podsumować, ale jeżeli coś mi umknęło, to bardzo proszę o uzupełnienie. Wydaje mi się, że jakby takim głównym przesłaniem naszego spotkania można powiedzieć, że ukraińska kultura i menedżerowie, artyści, organizacje pozarządowe, które tworzą i produkują tą kulturę, ale też są zarówno twórcami, jak i promotorami tej kultury, mają podstawowe oczekiwanie, to znaczy nie być kolonizowani przez inne instytucje, że są otwarte na wchodzenie we współpracę, ale żeby ta współpraca nie miała, nazwę to brutalnie, albo wręcz troszkę prostacko, ale my mamy świetne wydarzenia, wydajcie nam Ukraińców. To nie, tak nie chcemy współpracować. Jeżeli chcemy robić, to róbmy to razem. Sami od etapu pomysłu do etapu realizacji współtwórzmy to wydarzenie. I jak najbardziej wtedy potencjalnie możemy być tym podmiotem, który wspiera w budowaniu tej publiczności. No i to podkreślenie tego partnerstwa, że uważam, że to jest akurat nie tylko dla ukraińskich organizacji, ale to jest w ogóle kluczowe dla wszystkich instytucji i nie wszystkie jeszcze to zrozumiałe, że budowanie własnej społeczności, budowanie własnych odbiorców polega na tym ciągłym procesie, o którym mówiłaś, Kasia, włączania, tworzenia społeczności wokół instytucji, a nie na repertuarowym sprzedawaniu wydarzeń, bo żeby odbiorcy dobrze się u nas czuli i chcieli do nas przyjść, to muszą czuć, że są u siebie i że to jest ich miejsce. Ja bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś czuje, że powinien uzupełnić tę moją wypowiedź, to bardzo proszę. Jeśli Państwo z sali chcieliby się podzielić albo uwagami na temat tego panelu, albo mają Państwo pytania, albo też chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami w realizacji projektów z mniejszością ukraińską, z ukraińskimi artystami lub swoimi projektami, które Państwu się udały lub nie, to oczywiście to jest najlepszy moment. Ja oczywiście Państwa nie widzę, więc jeśli ktoś wyraża taką wolę, musiałby wstać, ale nie wydaje mi się, zatem bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia w kuluarach. Dziękujemy.